Now I will officially welcome you. Please let me open the second day of our conference, Lovers of Wisdom, Women from the Lwów Warsaw School. This conference is organized by the Lwów Warsaw School Research Center at the Faculty of Philosophy, University of Warsaw, and also a Commission for the History of Science of Polish Academy of Learning. And now we have an English session entitled Women from the Lwów Warsaw School in Philosophy, Logic and Mathematics. Let me cordially welcome our first speaker, Professor Jan Woleński from Jagiellonian University, great scholar and historian of the Lwów Warsaw School. His paper is entitled Janina Hosiasson and Janina Kotarbińska on Induction. Thank you for inviting me. I share screen. Yeah. I have a problem. Okay. First remark about some views about induction in the Lwów Warsaw School. It was topic investigated or analyzed by many scholars, many members of Lwów Warsaw School. I mentioned very briefly Łuszczewska-Romahnowa one until 1912 and his famous paper on creativity in science. Łuszczewska believed in induction. He proposed to consider induction as a kind of reductive inference, so inference such that premises are logically entailed by conclusion, and he believed, he expressed it in one letter to Twardowski that he would like to use probability in order to explain in which sense and how inductive conclusion or inductive general law is confirmed or justified by particular instance. That was a very classic idea. Then we have Ajdukiewicz, who was more pragmatic, less logical. For him, deduction is reasoning in which conclusion is asserted with certainty. Induction, I don't enter into details, is such a reasoning in which the certainty is not achieved. Moreover, we have some reasoning without any value. Then Czerzowski was in his, also he developed this idea of induction as reduction, but in his textbook published in Polish in 1949, Logic for Students of Philosophy, he developed theory of induction based on Reichenbach's ideas of probability logic. This is a quite advanced treatment. It was a conference in Berlin in 1991 about Reichenbach and Carnap, and I delivered a talk about Reichenbach.
and I ask audience, do you know any textbook for students of philosophy in which Reichenbach's probabilistic logic is presented in full? And of course, they say, no, it is not. It is too difficult for students. And so no, we have in Poland one. Also, Zawirski followed Reichenbach, and he tried to combine many-valued logic in Łukasiewicz style with the problem of induction. Łukasiewicz too. Łukasiewicz changed his view very strongly. He denied that induction has any justification force, so his views anticipated Popper's criticism of induction. Ajdukiewicz tried to also to link induction with statistical probability. Łukasiewicz, in his later views, induction is not a method of science, and quite occasionally, Alfred Tarski, I think it was in Paris Congress or in next Congress in 1937, he remarked that many-valued logic cannot be a foundation for inductive probability because some rules of concerning distribution of probability cannot be formalized in many-valued logic. And this is a remark about Popper and Carnap. Tarski once was asked what he was thinking about this controversy between Popper and Carnap, and Tarski answered that, well, Popper is right, but on the second side, people are more sympathetic. So he was rather against inductive logic. Now, I think that the most important works about inductive logic in the Warsaw School were done by Janina Kotarbińska. Her life was very dramatic. You have date in 30s. She became the wife of Adolf Lindenbaum, one of the best logicians involved also school. Then they separated, and she was able to go to Vilnius, to the capital of Lithuania, and in 42, it's a quite complicated story. Anyway, she and Adolf Lindenbaum came to, were in Vilnius and were murdered by Germans in a mass murdering in Ponary, probably. So she published several papers about inductive reasoning, induction. So first was in 1931,
she was a student of Polish logicians, as also Tadeusz Kotarbiński. So first was definitions of inductive reasoning in Polish in 1931. Then in mind, there is a remarkable fact, not many philosophers from Central or East Europe publishing this very famous journal. There is a paper about probability, relative theory of probability. Then we have probably the most interesting paper on validity of hypothetical induction in philosophical fragments dedicated to Tadeusz Kotarbiński. This paper is in Polish. Then we have on confirmation, Journal of Symbolic Logic in 1940, and induction induction et analogie, comparison de fondament. I omitted still one paper, namely that he protested against or criticized in Paris Congress in mid-30s, the idea of Reichenbach that probabilistic logic is a generalization of usual logic. And she offered an axiomatic account of inductive confirmation based on axiomatization of probability by Polish mathematician Stefan Mazurkiewicz. You have axioms below. Simply, she introduced a function of confirmation and quantitative and defined or presented axioms which show how it is related to logical connectives and so on, so on. I will not comment these axioms, but anyway, she is considered and was mentioned by Rudolf Carnap as one of precursors of logical theory of inductive logical probability, and Carnap's axiomatization was very similar to her solution. So this is an anecdote. It happened also at the same conference in Berlin. Richard Jeffrey, one of contemporary logicians working on concept of logical probability, asked me, oh, I heard that Janina Hosiasson was a very beautiful woman. So what is the source of your information? Karl Hempel told me that she was very famous for her beauty. There is one, I think, picture who preserved of her as a student, and I made it is published in my book in English. Maybe that Anna knows about other, but as far as I know, only one preserved, and really
we see a very beautiful woman. If we are speaking about Hempel, Hosiasson offered a solution, so-called Hempel paradox of inductive probability. It was in this paper on confirmation, published in 1940. And the problem is that we have a general statement, namely all ravens are black. Of course, it is confirmed by every case of raven which is black. However, Campbell observed that it is also confirmed by statement, sentence, that this object is black and is not raven. So it is a kind of maybe not paradox, the result is very surprising. And Hosiasson offered a solution which showed that, okay, we can say that this Hempel's statement confirms this hypothesis about ravens. However, every case in which we see black raven confirms more strongly than this example by Hempel. Why? Because the number of ravens is lesser than the number of not black object. Probably because this paper was published in a very difficult time, it is not well known, but it shows that her ideas were original and clever. Let me say that the situation in Vilnius between 39 and 41, I mean, when Second War started and Lithuania were occupied in 1941 by Germans. In between 39 and 41, it was occupied. Anyway, it became a part of Soviet Union, and in Vilnius, Tadeusz Czerzowski organized seminars, and Hosiasson participated, and some results were presented at meeting of Polish Philosophical Society in Vilnius. Then Janina Kotarbińska, she dates, she stayed in Poland, except a short period when, together with her mother, was in German concentration camp, and fortunately she was not identified as a Jewish woman, and was saved then by this famous mission of Bernadotte, was liberated and spent some year, I think 1 year in Sweden.
and then returned to Poland, became professor of University in Łódź, and then University of Warsaw, and after war she married Tadeusz Kotarbiński. During war she used the name Janina Kamińska. She wrote a paper, Controversia Deductionis Inductionis, Controversy Deductivis Inductivis. It was published in Polish in 61, if I remember. She delivered a talk in Stanford Congress, first Congress of Logic, Methodology, and Philosophy of Science, and English version was published in Proceedings of Stanford Congress, published in 1862, and it was reprinted. The English translation of Polish paper, English, the Stanford paper was shorter in book, collection of papers on logical methodology in Poland, edited by Marian Przełęcki and Ryszard Wójcicki in 1977. It is available as one volume of Synthesis Library. Kotarbińska didn't attempt to give a logical theory of induction. She was rather interested in status of Popper criticism of induction. So she very in detail analyzed Popper's ideas. Now, in Poland, it was important at the time because we had one of very closely philosopher named Jerzy Gedymin, who criticized induction in Poland, and his criticism was approved by Popper. So in Poland, it was a problem which was hotly discussed, as far as I remember, at the time, and in details. So, according to Popper, induction is not a method of science. We cannot, for many reasons, define a quantitative concept of confirmation. Roughly speaking, new inductive confirmations, according to Popper, do not increase any justification of real general universal conclusions. Of course, induction can be used in ordinary reasoning, I mean, some practical aims, but not for scientific. In other words, scientific theories, universal scientific theories, cannot be confirmed by induction. So the only method is deduction. It was like in Łukasiewicz. However, Łukasiewicz didn't didn't work about the concept of falsification. For Popper, as we know, we look for consequences of general statements, universal statements, check
them, and if checking is positive, we accept hypothesis, but for further attempts to falsify. So our aim is to show that the hypothesis is false, and if we are not succeeding, so we accept this hypothesis. What Kotarbińska argued that this Popper's attempt, so to speak, smuggler's induction in a sense, because what does it mean that unsuccessful attempts of falsification increase degree of confirmation? And even if we say that, well, the difference between Popper and Carnap is that Popper is not looking for quantitative idea of quantitative definition of confirmation. So the problem still remains. What does it mean that over new unsuccessful attempts of falsification, our degree of confidence into that a given hypothesis is confirmed increases in a sense. So even if we not prejudge that quantitative theory of confirmation is possible, Kotarbińska simply didn't address to this question, so the problem is still existing, is interesting for methodology. So her final conclusion was that in order to develop a rational theory of justification in empirical sciences, we need to find a kind of compromise between deductivism and inductivism. And this view, I think, was influential in Poland. Even so many Polish philosophers of science still don't believe that such a compromise is possible, even is important for our understanding of scientific activities. By the way, it was a very typical attitude of Warsaw School to find some compromises between competing philosophical, even close to logic problems. By the way, this Kotarbińska didn't address to this question. There is a problem which was observed at the moment, I don't remember details, to Popper's theory of falsification, of
justification in empirical sciences, that we have the question of being close to truth. It is a kind of paradox in Popper's methodology, and I think that this idea of Kotarbińska can be used how to avoid this problem. So to finish, to summarize, Hosiasson and Kotarbińska were very close friends. And I remember when I showed a picture of Kotarbińska, of Hosiasson to Janina Kotarbińska in one of our meetings, she was very pleased and said, "Oh, Janka." Janka is a version of Janina. And she was really very, very impressed by this picture. She didn't know that it deserved. Okay, that's all what I would like to say. Thanks for attention. Thank you very much, Jan. You mentioned pictures of Janina Hosiasson-Lindenbaum. Well, the most famous is this one, which is here in the form transformed into a painting by artificial intelligence. Yes, this is this picture. Okay, exactly. But yes, but we also have this one, also very nice. So I am not an expert in female beauty, but you may judge whether she was a beautiful one. But I know about many pictures of her, which are collected by Marta Schneider, who works on, she realizes a grant project on Janina Hosiasson-Lindenbaum. These are not like portraits, but pictures where Janina is one of many people, including pictures from international congresses. So there are some such sources of how she looked like and behaved. And let me also show you some pictures of the second Janina Kotarbińska. Yes, she's here. I think these are also not so much known and nice with her husband Kotarbiński. Here also very nice picture with Przełęcki, and here she is an old lady. Okay, thank you very much. And maybe this one also with Alfred Tarski from the 70s. Okay, so thank you very much for this presentation about this one of the most popular topic, theory of induction, the most popular in the Warsaw School. And let me open the discussion. We have a few minutes for questions, comments. Yes, Joe, please. Thanks, Jan. It was a wonderful talk, as always. Really appreciate it. And I was just kind of curious about two things. One, as far as did Janina Hosiasson-Lindenbaum or Janina Kotarbińska make any effort to disentangle induction or thoughts on induction from probability, or were they largely kind of addressed in overlapping ways? And then second, I was kind of curious, and I seem to remember having read this somewhere, but just help me out here. Were there any interactions between Janina Hosiasson-Lindenbaum and Frank Ramsey? Sorry, once again. Oh, Frank Ramsey, the second. Was there any interactions between she and Janina Hosiasson-Lindenbaum and Frank Ramsey, F.P. Ramsey?
I don't know. Anyway, she was one of no, very few at that time of Polish philosophers who visited England. For example, she exchanged letters with G.E. Moore, probably about publication in mind, because he was the editor in chief. However, Hempel knew her, yes, and her because she participated in two Paris, or at least one Paris Congress, certainly in 1937. Other Reichenbach should be interested, but Reichenbach was very, very, so to speak, insensitive to any criticism. She was not a very nice person. I remember that it was, I know from second hand only, there was a congress in Brighton, philosophical, in 80s, I guess. And Popper delivered the talk, and he reported an event that in one conference before war, simply Reichenbach ignored presence of that Popper was present, and Popper was still, after 30 years, offended by this. But something maybe more interesting. Tarski sent to Reichenbach his book on truth, and Reichenbach didn't answer, didn't react. I think that because at this Congress in Paris, Tarski was very critical about Reichenbach's logic. So, you know, it was not simply to be recognized and have contacts with Western philosophers, even for, of course, stars like Tarski or Łukakiewicz, but younger, not very much. And if I can, the tragic fate of Janina Hosiasson was that she eventually planned to emigrate to US from Vilnius, but problems with American visa prevented this. So she was also related to another philosopher, Antoni Pański, and okay, we could marry, you should divorce this Adolf, yes, and go together to US, but she didn't agree. She wanted to, so it's really a tragic fate, because probably he would do something more about logic. But I further, except Carnap, Hempel, Serge, she was not very well known. But it is interesting, these English contacts, because more contacts were, of course, with Vienna Serge. I guess that Strużewski told about visit of Dąbska in Vienna, and many other, of course, was tradition, contacts, and so on, Lwów, and so on.
Still, Kotarbińska considered, I omit this problem, so-called eliminative induction, which in Poland was very popular, contrary to other places. So these mill canons were analyzed very closely, and she observed that probability evaluation of conclusions in such cases is much more problematic than in the case of simple induction. Okay. Thank you. Thank you very much, and thank you once again for the talk. Thanks very much for joining us. As usually, we are really grateful, Jan, that you are always ready to be present with us on our conferences, on our events. And now our second speaker today, Joseph Ulatowski, from the other side of the earth, from New Zealand. He represents the University of Waikato. And Joe also joined us last year during the conference of Women in Analytic Philosophy. So we are really grateful that you are here with us once again. His title is Ossowska on Action. Please, Joe. Excellent. Thank you again for this wonderful invitation to share some of my work, which I'm eager to get some feed. Let me just make sure I've got the screen up, hopefully. Oops. How's that look on your end? So you should see the whole, looks fine. Whole screen. Looks great. Outstanding. Outstanding. So yeah, thanks again. And yeah, I'm just eager to hear some feedback on this. So some of you may have seen an earlier iteration of this talk. So without further ado, let me get right to it. So the plan here is to rather give an alternative view on Maria Ossowska's work through the lens of her possibly being an early contributor to what's become known as experimental philosophy. And this is a project that I've undertaken not only from the perspective of, say, the Warsaw School, but also taking a really careful look at what was going on in the history of early analytic philosophy elsewhere. And I think that'll become apparent as I go through this particular talk. So eventually first I'm just gonna lay out some groundwork for what experimental philosophy is and maybe look at its long history. Also introduce you to experimental moral philosophy, which is kind of a sub-discipline beneath it. And then provide you with some evidence I think I found in Ossowska's work that makes me think that, in fact, her Science of Morals project, particularly ones that looked at human behavior and action, are actually fit very nicely, I think, within the paradigm of an earlier form of experimental philosophy. And we should think of Ossowska as an early contributor, an historical figure within experimental philosophy. So I answer this question: ought we think of Ossowska's Science of Morals as a precursor of contemporary experimental philosophy, who should be employed to form and shape future research in the area? All right, so experimental philosophy, for those of you who may not have been exposed to it, is something that Justin Sitzma, Chad Goderman, and I call philosophy, quote, with a little something extra. And what we mean by that is the following, is that experimental philosophers don't merely call upon empirical work of others, say in the sciences, mining the scientific literature for their evidence, but report the results of our own studies. So experimental philosophers do the empirical science as a part of doing philosophy. We lay out our views in this newly released, I guess now it's 2 years on, 2023, History and Philosophy of Experimental Philosophy, wherein we give a really comprehensive look at experimental philosophy from ancient philosophy to the present. I'm happy to share that if anyone's interested. The first place to look when you're thinking about experimental philosophy, at least historically speaking, are the early modern philosophers. Because in early modern philosophy, there was something called experimental philosophy, seen here in this
picture of an early book by, I'm going to botch this name, my apologies, I don't speak French at all, Desaguliers? Anyway, the similarities between what was going on in early modern experimental philosophy and experimental philosophy are the following. Early modern experimental philosophers were finished with speculations and theories about the world that were based purely on empirical claims, but didn't have the sufficient empirical evidence to support such claims. So the driving force behind the rise of XFI in 20th century was just that. It was dissatisfaction with speculative appeals to philosophers' own intuitions, which were often assumed to be widely shared and supposed to be highly reliable. Now, of course, we have to be honest here. And the way we have to be honest here is that when we think about the early modern philosophy version of experimental philosophy, we should note that early modern experimental philosophy was far broader in its ambition than what XFI and how XFI is done today. These early modern experimental philosophers can be seen as kind of providing a general approach to the study of nature, in the sense that they were asking and answering questions about what could be understood as natural philosophy, the kinds of things that we think about when we ask questions about, say, nature or physics or in biology and the physical sciences, such as the physics. So XFI today is far more modest in its aspirations than the early modern experimental philosophers. So this is kind of laying the groundwork for understanding some overlapping similarities and differences between different forms of experimental philosophy done in the history of philosophy. Here's just a brief list of some things that both we did as contemporary philosophers looking back at early modern experimental philosophy. I'm just going to go through a few. First off, we can look at Leibniz's observations on fossils collected from mountaintops as a classic example of a philosopher, Gottfried Wilhelm Leibniz, doing some form of experimental work, which figured prominently within his philosophic work. Let me skip down to the end, wherein what we did also in a search of 18th century collections online, a database, it turns up over 100 entries with the word experimental philosophy in the titles of the works alone. And even if we remove repetitions and irrelevant entries, that still leaves us with 30 distinct works on experimental philosophy. And interestingly, within that same data set that we had, we found the phrase experimental philosophy come up over 2,750 times. So clearly there's something going on within these works, or within this time period, that could be understood as experimental philosophy. Moving on ever so slightly to what, for lack of a better title, late modern experimental philosophy. We can look at the late modern philosophy as largely having taken place, say, in the mid to late 19th century. And when we look at that, especially if we look for experimental philosophy, not necessarily with the phrase, because that phrase had largely fallen into disuse. Instead, looking for works done by philosophers, or as the case would be, psychologists, because that was a much more married two disciplines at that point in time, obviously. What we find is actually there's a great deal of crossover occurring between, say, psychology or empirical studies and philosophy. Again, I list a bunch of observations here that we made by looking back at the literature. For example, we can look at Peirce and James. They published their own experiments in psychology journals, including the American Journal of Psychology, the Psychological Review, prominent journals of the time, and actually even today. Bergson's own first work, interestingly enough, Henry Bergson's first philosophic work, if you would, includes observations of hypnosis sessions. Now, below that, I also should note that there's a number of different studies that appeared in prominent journals, including Mind, early versions of the Journal of Philosophy, as well as the Journal of Speculative Philosophy, and a few others that were, I think, Philosophical Review as well, and Psychological Review for that matter. A number of different studies were actually published on aesthetics, belief and knowledge, an interesting corpus analysis of Heraclitus,
free will and foreknowledge, the differences between the two in Jastrow 1891, happiness, logic even was subject to a certain form of experimental study in a number of different works. And then, interestingly enough, too, at the very end, the longitudinal effect of teaching moral arguments to students. In other words, by teaching students moral arguments, do we or are we able to change their behaviors in a certain way? That was undertaken also by a philosopher in the late 19th century. So here's what's missing, I think, to a large extent, is the carry like her playful and just noticed my internet connection's unstable, so I'll stop. Okay, for some reason, the view has been that that there was little to no experimental work going on between, say, the late modern period and contemporary iteration of X-Fi. I found that unusual, and in fact have said in other places that there is in fact an historical story to tell that connects late modern with experimental philosophy. However, much of my work has been focused on Arne Næss in his 1938 Truth is Conceived by Those Who Are Not Professional Philosophers. And that came from, of course, a meeting that he had had, or at least my knowledge of it had come through a meeting that he attended, which is the Unity of Science Congress in Paris in 1935, which I think Jan had mentioned earlier. Because Tarski was in fact at that particular Congress and in fact mentioned his Arne Næss's work in his 1944 paper, so not the book referred to earlier, but rather the 1944 paper that appeared in Philosophy and Phenomenological Research, which is the Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics. So Næss is clearly doing this experimental work, and Tarski's aware of it. And so the thought is here, if we look at the early analytic philosophy and its various schools, and we divide it rather coarse-grainedly in the way I have in this pie chart, right? Obviously, the Warsaw School fits within this particular pie in some way. And the question is whether or not there were people working in the Warsaw School who were undertaking certain projects that could be conceived of as an experimental project. And I think that, to a large extent, I found something that very much aligns with it. When I talk about the Tarski postcard, that's just all a further observation that in 1944, Alfred Tarski actually had sent a postcard to Arne Næss, which actually still exists at the National Library of Norway, and Næss's files, wherein Tarski acknowledges the importance, or I think this is what it says anyway, this is the way it's been portrayed in the literature, that Næss's work is important for truth theory. I already mentioned that, so I can go on. Okay, so there's the kind of layout for the history of experimental philosophy. Let's drill down a little bit and think about experimental moral philosophy, because this is going to align with, I think, what some of Maria Ossowska's work is. So experimental moral philosophy can be understood by definition. Mark Alfano et al., colleagues, said that it's the experimental study of moral intuitions, judgments, and moral behavior where authors gather data using experimental methods, use these data to substantiate, undermine, reconcile, or revise philosophical theories of moral philosophy. So if we take that at face value, the kinds of work that goes on within the contemporary on experimental moral philosophy is something like the following. Jonathan Haidt, for example, determined that the extent to which people judged harmless violations such as eating a deceased pet or engage in consensual sibling incest to be wrong really dependent upon one's socioeconomic status. That's just one study. Many other studies, including Walter Sidney Armstrong's work, Schwarzschild and Cushman's work, have shown that moral intuitions are subject to normatively irrelevant situational factors, such as order effects or framing effects. And then famously, Joshua Green and others have actually used fMRI imaging to debunk deontological intuitions and in fact vindicate consequentialist intuitions in response to trolley cases. Again, these are just merely examples to give you a sense of what's going on in experimental moral philosophy within the contemporary sphere. So with that, let's
move on to Ossowska. When we look at the secondary literature on Ossowska's work, Lazary Pawłowska said the following: Ossowska felt more closely associated with the social sciences. Now that's telling because, of course, if Ossowska felt more closely associated with the social sciences, then some of the ways in which she might approach problems in moral philosophy or philosophy generally might be informed by a more empirical means, right? Might be informed by doing experimental work. And in fact, in the same article, there's some evidence that shows that Ossowska encouraged students to take an experimental approach to the study of morality. When we dig a little bit further and look at Ossowska's work on what she herself entitles Science of Morals, we see further evidence that Ossowska was doing experimental philosophy. In the Foundations of the Science of Morals, for example, Ossowska analogizes her ways of studying ethics to a botanist who investigates plants, or a linguist who investigates some linguistic phenomena. In this sense, even Ossowska admitting herself to having undertaken certain work or ways of doing philosophy that is more scientific than perhaps what we normally consider to be kind of proof positive of analytic philosophy within the Warsaw School. Now, there is a way in which we can, and to his credit, Rumsky actually has a nice division here of what's going on. Take this on board between language, the psychology of, and the sociology of morals. Okay, so having done that, let's go and drill down a little bit further. I'll pause as my internet connection is unstable. The language of morals asks questions like the following: what are the linguistic contours of moral evaluation and norms? Okay. This is seen quite clearly in the work Moral and Legal Norms that Ossowska had published in the Journal of Philosophy, and a special issue, I should say, of the Journal of Philosophy on Polish philosophy. Not on Polish philosophy, but rather that invited Polish philosophers to publish works in the Journal of Philosophy. Now, the case there is that something like the following, is that if the moral use of norms in evaluative terms could be distinguished from other utterances of non-normative character, then it would be possible to distinguish morality from legal norms, customs, rules of good manner, etc. It's the kind of exercise that we undertake when we're trying to discuss the differences between legal and moral norms in our classes we offer today. For example, a classic one I like to call on is the difference between, say, it's maybe legally impermissible to drive at a speed greater than the speed limit, but it's not morally wrong. These are kind of the classic examples, and we could go through a number of different others, right? The psychology of morals asks a different question. Instead of talking about the linguistic contours of moral evaluation, Ossowska asked about the conceptual sources of people's moral evaluations. It looks like the circumstances surrounding people's evaluations of morally loaded events may have, in fact, to do with an appreciation of human actions and motivations. So, in a certain sense, the way that people are built, motivated, etc., actually influences the way that we go about behaving. One thing that we could call upon here is the classic work which Maria Ossowska had done with her husband Stanisław Ossowski, The Science of Science. If we want to look at moral legal norms, the direct classic quotation to call upon, wherein it looks like Ossowska's looking towards empirical work. Right? She says, a claim can be considered valid not with reference to certain principles, but with reference to some socio-psychological fact, namely the fact of being widely experienced in the given group. In this case, a norm recommending action A would be legal when used by X if X felt not only the obligation to perform A, but also the pressure of claims on the part of his fellow man, these claims being sufficiently widely shared to be treated as justified and not as a matter of individual caprice. In this sense, it does look like we're looking at people's motivations for behavior in a kind of more experimental way. Elsewhere, interestingly, in the social determinants of moral ideas, in fact, this is a nice overlap between how Ossowska's approaching
morality with Ari Ness's work, wherein she calls upon Ness's work, The Objectivity of Norms, which I just said about, right? Ari Ness enumerates factors which work for an overestimation of similarities and those which work for their underestimation. Supplementing some of his suggestions with my own, I should like to count among the factors working for overestimation the tautological character of norms in their vague and general formulation, the egocentric and ethnocentric attitude of the researchers, who impute to others their own reactions and adjust concepts to their own conceptual repertory. Since she's calling out and objecting or challenging the ideas here. The tendency of the person interviewed to answer questions so as to please the researcher. Again, kind of interrogating the method by which Ness is working. So as factors contributing to the underestimation of similarities, I wish to point out, one, a tendency to see a difference of moral opinions in the difference of customs, although different customs may well be connected with an identity of moral attitudes. Thus, different habits of mourning are associated with a common belief that one ought to show grief after the death of one's relatives, right? An insufficient taking into account that the differences may lie in the strategy for reaching certain goals rather than the goals themselves. And three, and an insufficient taking into account of the possibility that the difference may be due to different beliefs. While looking for universally accepted moral values, we look for differences in spite of a common factual basis. So again, these are very interesting ways in which Ossowska seems to be looking at and otherwise employing a more empirical method within her own work. And definitely taking an experimental approach to scientific study of morality seriously. Finally, there's the sociology of morals, and under the sociology of morals, where I think Ossowska spent a great deal of her time in writing the sociology of ethics and the determinants of moral ideas. She asks things like, what factors determine the morals of social groups? What's the function of moral norms within social groups? And what theories and methods may be applied to specific questions of the sociology of morals? In this way, it looks like her approach throughout in the sociology of morals, as we might call it, looks to be emulating the kinds of things that are going on within contemporary experimental philosophy. In that same study, she identifies factors that determine a social group's morality. Things like, for example, the physical environment, biological, demographic, and economic factors. These would be otherwise called individual differences in today's vocabulary. Social differentiation, the political organization of society, and education level. And rather importantly, also she looks at religiosity and its influence upon a social group's notion or understanding of morality. She explores how moral norms function within these social groups by looking at the origin and development of moral norms by means of moral education and training, and the problem of universal moral standards. She's left with the question, or she leaves us with the question, what theories and methods may be applied to specific questions of the sociology of morals? She also evaluates moral norms, asking what are the specific traits of a moral norm or moral evaluation? Is there a specific moral sense of the words good and ought, kind of in a meta-ethical way? Are moral norms expressed only by means of these words? In this way, she engages in a form of psychological study where she tests the views that moral rules elicit a feeling of obligation. These feelings of obligations may arise individually, where the rule or norm may be seen as a guide for the person who experienced the feeling. Feelings of obligation may arise within a certain context, where a rule causes in us a feeling of obligation. And we can ask, is the feeling of obligation something that arises within certain situations? There's also the object of moral norms. What is the object of moral evaluation? Blame is a kind of resentment, and praise a kind of attitude. These are the sorts of things, in fact, we've seen discussed throughout contemporary experimental philosophy when it came to the Knobe effect, for example. Direct quotation. We would be inclined to regard intentions, decisions, etc., not as something that's evaluated, but as something with respect to which the evaluation is formulated. That's direct quotation. Again, looking very much like what you might consider an experimental approach. When someone is acting in a self-sacrificing way without knowing that what he is doing is regarded as good, his moral merit is more praiseworthy. Now, if I had time, I'd probably get into drilling down and thinking about this particular section of Ossowska's work in particular, because what it looks like is going on in this discussion that Ossowska gives is a lot like the discussion that had gone on
about the cases that Joshua Knobe had raised in his 2003 paper, which I'll just very briefly outline as an asymmetric difference in people's responses to questions wherein the only difference between the two vignettes had to do with, in one instance, the consequence being a harm, and in the other instance, the consequence being a help or something helpful occurring as a consequence. Otherwise, everything remained equal, but some people said that in the instance of the harmful consequence, that the person intended to harm the environment, and in the helpful situation, they did not intend or did not intentionally help the environment. So there's all, again, I think there's a lot more to unpack here with respect to Ossowska's work and its overlap with much of what's going on in contemporary experimental philosophy. I think there are some clear objections to this work already that I've been thinking about. Ossowska was a psychologist, a sociologist, a social scientist, one might just claim, rather than anything to do with philosophy, which means that her work aligns with experimental philosophy, but we could just relegate Ossowska to being one of these other, working within these other disciplines. And while it might be true that we associate some of her work with sociology, I think it would be a disservice to her and the tradition of the Lvov Warsaw School that we relegate her to one of these other disciplines. I think it was just that what was going on when Ossowska was working within philosophy is that these disciplinary boundaries were not nearly as so clear-cut, which allowed Ossowska to work in these other areas that we otherwise now would relegate to one of these other disciplines. And because of that, I think that we should reopen the case for Ossowska, thinking about the science of morals from a philosophic view, and show how she has done great service for us working in experimental moral philosophy today. Next, a concern that has been raised to me on several occasions, particularly in this work on history of philosophy, is, are you reading experimental philosophy back into an historical figure? And admittedly, this is a worry that I often have and often think about when I am reading these works of these historical figures, whether or not I'm coming at it with a bit of a lens looking for the work to be experimental philosophy. And while I don't not admit to I don't not admit to that. Sorry, that sounds bad. Let's try this again. I don't disagree with the object here. I just wonder why that's such a bad thing, to be honest with you. As long as I allow the historical figure to speak for themselves, then I think that it's more than appropriate to go back and check for whether or not Ossowska and others, for that matter, were early precursors to experimental philosophy. Now, I know that I'm about to end, but I want to say one last thing and conclude it in this way. I think there's deep connections between the way that experimental philosophy has been practiced across the history of philosophy and the contemporary form of experimental philosophy. I think it's wrong to say that, in fact, experimental philosophy lay dormant or wasn't effective before its contemporary incarnation, as I think some people, in fact, want to argue. I think that's not entirely correct. I think we need to be very careful when we make those kinds of claims. I think the contemporary form of experimental philosophy doesn't take place in a vacuum. And I also think that the contemporary form of experimental philosophy was perhaps in a more indirect way influenced by these historical figures. And I think it's important that we go back and look at these historical figures to look at them for what they were as precursors to experimental philosophy. And then finally, of course, Ossowska's views serve as an insightful foundation from which to undertake more expansive studies to interrogate the issues of moral norms and evaluation. Dziękuję. Kia ora, and thank you. Thanks a lot, Joe, for your new contribution to this idea of whether Ossowska and other members of the Warsaw School could serve as examples of early experimental philosophers. Let me open the discussion. Are there any comments, questions, please? Jan Woleński. First remark is historical. I am not an expert, but I would be
very careful with old meanings of experimental philosophy, particularly in English, because we have that theoretical physics was also called philosophy, mathematical philosophy, and so on. So, but anyway, one remark about Ossowska. She was very influential in Polish legal theory. A program of so-called multiplane legal theory was simply patterned on Ossowska's works. And what is interesting that if we agree that there is experimental philosophy, so legal cases are a very good example because are much more definite than even moral cases. Yes, you can take, for example, a sentence by a court and analyze language, motives, and social interactions. So, for example, almost all great legal films, American films, like, for example, 12 Angry Men, this is an example of experimental philosophy. That's excellent. Absolutely. Yeah, agreed. That's outstanding. I do want to say that I'm going to do a much deeper dive on, thank you, by the way. I want to do a much deeper dive on Ossowska on legal theory, because even within some of my recent work on action theory, what I'm finding is that there are these rich debates going on concerning things as mundane as insurance claims, to do with distinguishing between two different descriptions of the event that I think that must be very discussed within legal theory on matters, and so there's going to be an important philosophic component, because what you've come to discover, at least within the contemporary discussion on insurance claims, is if there's a flood, for example, did the flood did the storm that produced the flood, so if there was a large rainstorm, right, is the storm itself the causally contributing factor for the flood, such that that's covered by a certain piece of insurance policy, or is the flood itself separate and distinct from, say, the rainstorm that had been produced on the one hand? This is kind of getting into this the weeds, if you will, of legal theory, whether or not one is liable for the damage that was done to a particular piece of property. So, I mean, I imagine that there must be some very rich discussions that goes on within Ossowska's work on, obviously not something like I've just described there, but I think probably something that's a nearby relative to that kind of discussion. So I'm eager to get onto that. Great, thank you. Are there any other comments, questions to our speaker? Well, I have a very general reflection, but I'm not sure whether I'm ready to express it correctly now. But what is my general view of this new ideas considered by American philosophers as novelties quite often reveals to be something that already was present in the history of philosophy. And I think that's, and it's nothing, of course, it's nothing bad to find some antecedents of such movements. But I think that the reason that these new ideas are sold as something new is that history of philosophy is not so much taught in the United States as it is in Europe, particularly in Poland.
when I was a student, it was like 20 or 25 years ago, cognitive sciences was something new, cognitywistyka in Polish. And I participated to seminars by Professor Jerzy Perzanowski, who was one of leading cognitivists in Poland. And he already 25 years ago used to say that, you know, cognitywistica, cognitive science is another incarnation of psychologism, of 19th century psychologism. In the Warsaw School, it was the same, they only didn't have computers. You know, I didn't understand it 25 years ago, but I see it just like that now, yeah, from this perspective. And I think that's quite the same with this experimental philosophy. Those who invented it looked at the history of, I don't know, last 10 years or 15 years of making philosophy, maybe 20 years, because we are forced to refer to the newest studies, not so much to the history. And of course, if we look at the whole history of philosophy, from which various particular disciplines were separated, all of that was of course present there. And it's also the same with this conceptual engineering, yeah? Which at first was presented as something completely new. And now I see that they already agree that Carnapian ideas were a kind of conceptual engineering. And of course, the whole history of the Warsaw School were examples of doing that. So I think that it's good for these philosophers of America, of this new scientific centers. It's good for them that they don't hold this whole background of history, because they are able to find something which they see as something new, okay? For us, knowing so much from the history it is much more difficult. It's only very general impression. I don't know if you agree with me, but just to think about it. Yeah, that's great. That's a great observation, honestly. And you're right. There is a sense in which that if they were to pay so close attention to the history, that they might themselves lose out on, you know, finding something new and different, or they think so. I mean, that's true. But let me go back to the very first point, that, you know, I've as tragic the events were of 9/11, it was probably one of the most foundational moments in my philosophic formation. And I say that for the following reason, because only about I think it was 2 weeks following 9/11, the University of Memphis hosted a conference. And many people were too afraid to fly, particularly within the US or across the world for that matter. They were just kind of unclear as to what the threat level was, and these concerns, obviously. But what that permitted me to do, because I was actually in the area, I went to this conference, and it was actually the Spindel conference on the common origins of the analytic and continental traditions, wherein the people who were arriving, because we didn't have the option to have this kind of interaction then, the people who were there were, you know, people like Barry Smith, Dale Jacquet, Amy Thomason, all of these rather large figures we now think of as large figures within the history of analytic philosophy, who did show and did talk about this. So Michael Beanie was there, David Woodruff Smith was there, right? Sorry, I'm just thinking back, right? So because there were some people who didn't show, I was invited to all of these kind of private events that I would otherwise not have been able to attend. But since that very event, looking at the history of philosophy has been integral to all of my projects. And I find it, you know, I find it worrisome, and perhaps I think that many people may share this view within this room, virtual or otherwise, that you have to look at the history of philosophy to see where things maybe didn't get the uptake they did, and you have to kind of put that on a pedestal, because that's really what matters. Is like, look at the ways in which we can draw connections, and maybe it'll tell us ways in which we can develop out our views further. And I think Ossowska is a classic example here. Everything that I keep reading about is just like, man, this is so rich that I think I could see it being done in a future study, an X5. So I hope that continues. So sorry, that was just a comment on your comment, because I think is really appropriate for sure. And so
Thank you very much for all the feedback. And I just want to say one last thing, because I forgot to say that back to Jan. Yes, I have to be super careful using a term like experimental philosophy, especially from the early modern period, because yes, that does include things like mathematical, what we might call more mathematical, it was something of mathematics or physics or that matter. So yeah, I totally have to be very careful. Carefully is very tricky. Okay. Thank you very much. Thank you for joining us for this excellent paper. And now let me introduce our next speaker, Witold Płotka, Professor Witold Płotka from Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. Witold also joins us for the second time. He also participated last year, and he also is one of those members of the group who recorded films about particular members, female members of the Warsaw schools. So he also participated in the film project. And today he will present a paper entitled "What is it like to watch a theater play? Filozofówna and Blaustein on the theater spectators experience." Thank you. Thank you for this introduction. Thank you for organization, for inviting me. I'm very happy being here. Thank you for participation online, of course. So my paper will explore and discuss some issues raised by two members of the Lvov Warsaw School, Irena Schiller and Leopold Blaustein. In my paper, I use Irena Schiller's maiden name, which she used also in her text published in the 30s, Filozofówna. So, whereas Filozofówna studied psychology at the Warsaw University in the 20s and continued her research in the 30s under Władysław Witwicki's supervision, Blaustein was a student of Twardowski in Lvov in the 20s. What connects their theories is a solid background in descriptive psychology. It is a discipline of philosophical inquiries that can be understood as a form of today's philosophy of mind. In 1931-32, they both were engaged in an interesting exchange formulated in a series of short texts published by two important academic journals in Poland, Przegląd Filozoficzny, the Philosophical Review, and Polskie Archiwum Psychologii, Polish Archive of Psychology. The exchange concerned the object and structure of aesthetic experiences, as well as the methodological background of describing psychic life. In this paper, I will refer to the former by addressing the issue of what is it like to watch a theater play, or to phrase it differently, how shall we describe the theater spectators' experiences? So, suppose you're in the theater to see Romeo and Juliet. You see Romeo and Juliet conversing on the theater stage. You see a world that is real. But what is it that theater spectators see? Do they see Romeo, Juliet, and their world? Or do they rather see actors acting out the play scenes? It is natural to treat spectators' experiences of theater to revolve around the latter. That is to say, in its most basic form, theater experience involves basic presentation. The spectator attends to the theater's gestures, sound effects, etc. Naturally, they attend to these features in relation to actors, objects presented on stage. The ways in which spectators perceive the theater are explained by empirical psychology. However, what do
spectators do with the content of their perceptions? And this is a philosophical question. The formulation of theater perception in terms of natural perception implies that the latter's passivity extends to the former. In that case, Filozofówna and Blaustein are right in conceiving of theater experiences as being based on imagination. Adhering to its descriptive psychological simplicity, imaginative perception is a mental phenomenon in which a spectator simply perceives the theater's world, somehow involuntary. The presentation is imaginative, for it is to be distinguished from perceptual perception, where the perceived object is real. Nonetheless, the question raised earlier also affects Filozofówna's and Blaustein's accounts of imaginative presentations. It is safe to say that theater spectators do not merely perceive naturally. There is also the imaginative component. How should we account then for the imaginative in imaginative presentations? To put it in other terms, what does the spectator do with the content of their imaginative presentations? In my view, in order to provide an adequate answer to these questions, we need to look beyond what one experiences. To clearly see this distinctiveness of imaginative objects, we need to engage their ontology. In what follows, I will present a brief sketch of the debate between Filozofówna and Blaustein. As we will see, whereas Filozofówna argued for including suppositions, Meinungsannahmen, into one's perception of what is happening on the theater stage, Blaustein defended that so-called imaginative presentations are sufficient in describing this type of experiences. I will reconstruct Filozofówna's criticism, followed by Blaustein's reply to it. Against this background, I will address the question of the theater spectators' experiences. So, going further, Filozofówna critically assesses Blaustein's account of how one experiences a theater play. For Blaustein, theater spectators' experiences, just like all aesthetic experiences, can be regarded as a unity of presentations. By presentation, he understands a simple experience in which something is presented. Presentations function due to their content, which leads one to or refers to the relevant parts of the presented object. Within one's experience, presenting content can function as if an image of the presented object. However, the image can present its object either adequately or inadequately. Normally, our perception adequately presents the perceived object. The situation is different in theater. If we see actors on theater stage, we are perceiving them not as actors, but rather as fictional characters performed by the actors. Blaustein describes this presentation as quasi-adequate, and he calls it imaginative. To be precise, our intention is here dual. One perceives the object on stage adequately and the object represented by the object on stage, but only inadequately. In Filozofówna's assessment, Blaustein's account of this kind of experiences falls into a fundamental mistake. Namely, he confuses presentations with judgments. She specifies that Blaustein's analysis of theater spectators' experiences in fact takes these experiences solely as a complex of presentations. But, as she argues, he does not extract presentations, it is simple intentional acts, from complex acts which combine, among other judgments.
Consequently, he ascribes features typical for judgments to presentations. In her commentary, she writes, and I quote, Dr. Blaustein claims that in presentations, we grasp the presented object as such and as such and such. The related judgments or suppositions, which are connected in some cases with presentations, are the result of this and no other approach to the object due to the matter of the presentation, which is attributed already something to the object, yet less clearly. I suppose that this view came from the fact that there were also other elements besides presentations which were used into the analysis of the structure of presentations. They were not extracted from mere complex experiences which included them. They were not completely separated from judgments related to them. As a result, researchers consider presentations are attributed with such properties as ascribing features to the object, interpreting them, attributing features to the object, even thinking of it as such and such. It is suspicious for me to use these expressions, although not in a literal sense, to determine the functions of presentations. It is as if I wanted to describe the act of judging in detail and could not say it describes that in the act of judging I present something to myself. I think that presentations are qualitatively different from judgments, and they only present something, and only judgments grasp it as such and as such and such. Judgments can grasp something falsely or truly. These are the features of psychological facts called judgments. End of quotation. Indeed, Blaustein holds that an imaginative presentation intends its object as already equipped with certain properties. In the context of Romeo and Juliet, which was mentioned by me earlier, this description holds for both constituted objects, either concrete words and movements on actors on the stage, or the represented characters, say Romeo or Juliet. Thus, the object is presented as such and as such and such. However, presentation cannot present its object as such and such, only judgments do. For Filozofówna, therefore, while judging, one ascribes features to the object, or one interprets the object as being such and such. Blaustein's confusion stems from a vague way of describing judgments as presenting their objects. To justify her point, Filozofówna refers to the following example. We believe that we see our friend on the street, yet the person turns out to be a stranger. In both cases, it is at the very beginning of this experience and later, we have the same perceptual presentation and the same presenting content, but the content is interpreted differently due to different judgments. By and large, presentations are about their objects, whereas judgments grasp or apprehend them. With this in mind, Filozofówna holds that theater spectators' experiences should be understood as presentual presentations plus judgments. Let's assume that we know the cast of a theater play. For instance, we know that X plays the role of Romeo and Y plays the role of Juliet. At the beginning of the play, we can keep this judgment, as Filozofówna puts it, in the center of our consciousness. Additionally, perceptual presentations are at the fringe of
consciousness. Later, however, we assume fictive judgments. And this step changes our attitude towards the play. Now one does not comprehend X and Y, but rather Romeo and Juliet. This apprehension is possible because of fictive judgments and not imaginative presentations, according to Filozofówna. By claiming this, of course, Filozofówna implicitly accepts a version of Meinong's theory of assumptions, yet she understands that theory in a radical way. Assumptions are to be understood as fictive judgments that are necessary for experiencing judgment objects in theater. She goes even further to analyze the phenomenon of hallucination. For Blaustein, imaginative presentations are comparable with a hallucinatory experience, but it entails no thetic belief. By contrast, for Filozofówna, the difference does not lie in presentations, but in judgments. While hallucinating, one assumes fictional judgments, but they are at the fringe of consciousness. Here, hallucination equals our experience while being in theater, since we assume different fictive judgments, and for this reason, we can change our attitude to comprehend actors or fictional characters. In any case, Filozofówna concludes that the Blaustein's idea of imaginative presentation is simply useless, at least to describe theater spectators' experiences. Of course, Filozofówna's criticism resulted in Blaustein's reply. And in his reply to this criticism, Blaustein holds that Filozofówna's reading of his own theory is inadequate. And he believes that it is for 6 reasons. Firstly, he said that Filozofówna's thesis that the actor's matter is the main element that determines the intentional relation is wrong. Blaustein taxonomy is based rather on different relations between the presenting content and the object of presentation. Secondly, Blaustein's main idea cannot be reduced to the parallel between presenting apprehending and perception judgment. In other words, Filozofówna's main argument that Blaustein obscures the nature of imaginative presentation as founded on judgments does not take into account the difference in experiencing different objects. He holds that if we accept Filozofówna's view, we cannot understand the difference in experiencing, among others, a theater play. Blaustein states that differences here are unique, suggesting that they lie in different ways or modes of experiencing. These different ways of experiencing are evident and, as Blaustein puts it, evidently unquestionable. Thirdly, Filozofówna's position is problematic since if only judgments enable one to ascribe features to the object given in presentation, then one has to make an endless number of judgments before experiencing, because any object is attributed with all its features at the very beginning of experience. For this reason, presentations enable judgments, but not reverse. Fourthly, Filozofówna's view that one is directed towards something undetermined in its features and that only judgments determine these features is problematic. This would suggest that judgments are preceded by undefined and general presentations, but judgments are abstract rather than concrete presentations. Fifthly, presentations cannot be true or false. Only judgments can be either true or false.
Contrary to Filozofówna, presentations are adequate or inadequate, or they can also be quasi-adequate if one accepts this category. Finally, Filozofówna's example of the hallucinatory experience presupposes that image does not change, which is problematic. Moreover, it does not explain the motive for changing the judgment or the change of attitude. By and large, Filozofówna is wrong in Blaustein's eyes in claiming that judgments dominate in aesthetic experiences. Filozofówna's criticism can be clarified in a more technical language as follows. She confuses two forms of representation, the logical and the psychological. Whereas the former is a logical relation that the latter lies in a subjective experience. For instance, the judgment S is P can be either true or false, yet if we do not represent S as P or non-P, the judgment is incomprehensible for us. S is not given as P. Thus, paradoxically, if Filozofówna is right in claiming that experience is determined by judgments, we fall into the fallacy of logical psychologism, which consists in reducing judgments in a logical sense to mere psychic presentations. Blaustein, in turn, while emphasizing a clear distinction between logical and psychological representations, can abandon the charge of logical psychologism. Judgments, then, are made on the psychological basis of presentations, yet they are irreducible to presentations. Of course, presentations can justify judgments, yet they are not possible due to judgments. Now we can ask, is this position right? So I'm going to the last part of my talk. Roughly put, Blaustein's point is that theater spectators do not make true-false judgments about the objects constituting the imaginative world on stage. This leaves us only with presentations. In any case, Blaustein concludes that the example of the theater spectator may make the case for an experience that does not conjoin presentation and judgments. If the theater spectator does not judge the imaginative object world on stage, what is it they are doing? It is certainly not the case that they are doing nothing, in the sense that they are passive recipients of countless presentations. Invoking Meinong's concept, Blaustein argues that what the theater spectators does is not judging, but assuming that the imaginative objects on stage and their world are merely fictional. By holding this, Blaustein seems to be close to Filozofówna. Meinong's assumptions are conceived of as a distinct kind of mental phenomena placed somehow neatly between presentations and judgments, and which can account for the phenomenological interaction with imaginative presentations in the way that preserves the fiction-reality dichotomy. To elaborate, Blaustein's account of perception takes into consideration the nature of object perceived and their intentionality. Accordingly, two kinds of perception are emphasized: observative and imaginative. Observative perception is linked to everyday phenomena. Basically, real, mind-independent objects are observably perceived. Imaginative perception is peculiar, for it involves both strictly perceived objects and imaginatively perceived objects.
The strictly perceived object is the presenting content, and the imaginatively perceived object assumes the role of the represented object within a certain fiction. For instance, while watching Romeo and Juliet, our perception, strictly speaking, is directed towards the presenting objects on stage. It is actors qua natural persons, used to depict the play's scenes. Our interaction with Shakespeare's fictional objects can be explained in virtue of our imaginative perception of said objects, treating them as represented objects within the work world. We do not imaginatively perceive the natural persons acting out the play's scenes. Rather, we imaginatively perceive Romeo, Juliet, and their world being represented on stage. Blaustein's insights can also provide us with a solid framework for the presentationality of Romeo and Juliet and its relation to the perceiving subject. A spectator perceiving the imaginative objects within the play, it is Romeo, Juliet, etc., is situated within the work world. They see the actors fully in character, reciting the script of Shakespeare's play. In line with the two kinds of perception outlined earlier, the spectator's perception presents both the intentional object of the play as well as their relation to the represented object within. The spectator can be immersed in the play that they start to notice certain relations that connect them with the object represented on stage. For instance, as soon as Romeo walks to the front of the stage, the spectator may imaginatively characterize this move as denoting a special relation between them and Romeo. Romeo is getting closer to me, the spectator may notice. The imaginary wall that separates the spectator from Romeo's world appears to be lifted, in which case the wall seems to go only one way, restricting Romeo's interaction with the audience and allowing spectators, at least imaginatively, to establish special relations with the play's characters. The spectator's special relations to the play's world are peculiar. On the one hand, the spectator's body is genuinely related to the natural persons on stage, but when an actor edges closer to them, they do not say, "Oh, look, actor X is getting closer to me," right? Rather, the spectator perceives the actor's movements as being those of, say, Romeo. Accordingly, it is as if special relations obtain between Romeo and the spectator. As if is the key in describing the kind of relation that obtains between real and fictional objects, while the relation that obtains between the spectator and the actors qua natural persons is real. The one obtaining between the spectators and actor qua ficta is merely quasi-real. However, this description is still problematic. My point is that theater spectators do not judge the play as fictional, but they rather assume that it is fictional. In this sense, probably Filozofówna is closer to our intuitions regarding the state of experiences. So I'm going to conclusions. The main task of my paper was to analyze the discussion between Filozofówna and Blaustein on what is it like to watch a theater play.
The central disagreement concerns if this type of experiences can be accounted for as a combination of presentations or a combination of presentations and assumptions, or judgments. I juxtaposed both positions by arguing that whereas Blaustein puts emphasis on the directedness of the theater spectators' experiences, Filozofówna argues for the opposite view. Moreover, as I argue later, Blaustein goes too far in thinking of assumptions as judgments. Filozofówna's position as classifying judgments as given at fringe of consciousness seems to be more adequate in this respect. Luckily, while being in the theater to watch Romeo and Juliet, we can just enjoy the play and be immersed in our experiences without solving the Filozofówna-Blaustein issue. Thank you for your attention. Thank you very much, Witold. As you see, we moved from logic and methodology of science through theory of action to aesthetics. So very broad areas of interest of the women from the Warsaw School are presented today in the morning. And let me open the discussion. If you have questions, comments, it's the right time to put them. Aleksandra Gomułczak, please. Ola. Yes, thank you very much for this talk. You have to unmute yourself because we cannot hear, or perhaps it's the problem with my. I am unmuted. I will say it's perhaps I. We on the internet here. Okay. Please try once again. Yes, can you hear me? Yes, it's okay now. Thank you. All right. So thank you very much for this fascinating talk, as always. So I wanted to ask about the like one notion which pops up in Blaustein's writings, because sometimes he uses, when he describes imaginative presentations, he uses this notion of projecting when he tried to describe how we perceive the works of art as like all the qualities, etc. So I was wondering, given what you said today, is because Blaustein uses this term, but he doesn't elaborate on it. How actually it happens? He says that it happens kind of automatically. We are not aware of it. That we are projecting our bodies, as he says, into a work of art, whatever, a painting or probably a theater play as well. So when you talk about this as that the spectator does not judge but assumes that he is seeing ficta. So I am wondering whether there is any relationship between this this assumption and projection in what's in Blaustein's theory. Thank you for this question. It's great, and I'm also thinking about this and considering still this problem, how to understand this phenomenon of projection. So I will start maybe with surprising connection. Bernard Williams, in one of his texts, he also considers that this problem of projecting your own self into the work of art. He considers over there the problem of identity, whether I can understand movements, for example, when Romeo
commit suicide, whether, and I see this in theater, but I never saw someone who is committing suicide, right? So I'm seeing at the same time something which is seen and unseen at the same time, because I never saw somehow who committed suicide. And this is, of course, the fake suicide. So Bernard Williams said that I somehow occupy in the work of art neutral point of view. And I think that maybe Blaustein, if you are asking about how to understand projecting one's point of view into the work of art, maybe can be understood in this context, namely that you are projecting not only this unconsciously or intuitively, but there is, and in Williams, it's absent, the experience of the body, right? Because the point of view, the idea of point of view and projecting this point of view, it's not neutral as suggested by Williams, for instance, but it is rooted or embedded in one's body. And if you are asking me about this phenomenological part, so how can we describe experiences of projecting one's own body into the work of art as a point of view within the point of work of art? The same is not only in theater, but also in film and in painting, the same, right? So I would say that, of course, we can try to argue for contributing or using Blaustein's idea in this context, but whether, and this is your second part of your question, whether assumptions are really at play over there, that's a very good question, because of course in Blaustein you have the idea of quasi-real and establishing this object as so-called distant object of relation. But ontologically speaking, it does not fit. It's really hard to explain the ontological structure of the object of experience without this background. So probably, maybe I would like hypothetically claim that probably we can use the idea of assumption, but maybe, and this is historical hypothesis and historical idea. So in the 90s, in 19th century, when Meinong and Twardowski corresponded about early text of Meinong, in which he didn't use at that time the idea of assumption, there was the idea of imaginative presentations, Fantasievorstellungen. And he used this idea to explain, for example, fantasy emotions. That, for example, I see Romeo is committing suicide and I'm sad about this, right? But of course, the actor X does not commit suicide. I hope, at least. He does not commit suicide, but I'm still sad. So Meinong believed that we have Fantasievorstellung, which is the basis of our fantasy emotion. And later, in exchange with Twardowski said that you have also in this experience additional presented judgment. And presented judgment is added to presentation, this intuitive presentation. And at the beginning of the next decade, when Meinong published on assumptions, so assumptions occupied precisely this place of presented judgments. I remember that in one of the last issues of Przegląd Filozoficzny, there is a great article of Vincenzo Raspa about this connection between Meinong and Twardowski. And if you
maybe if you use this line, if you go this line further, yes, yes, yeah. We have few copies here for you, so if you want to join us, there are still few copies. Maybe this line is a missing link in understanding imaginative presentations, but this is only hypothesis. So not assumptions per se, but probably this early idea of Meinung adopted by Twardowski as presented judgments and used by Blaustein in the idea of imaginative presentation. So because Blaustein probably would protest that there are no assumptions. Assumptions can arise independently of your experience in theater, right? When you want to judge and say something, oh, I like the play of the actor who acts as Romeo, for example, and there is this assumption for Blaustein, and he would be skeptical, I think, about including assumptions to explain the phenomenon of projecting. This is rather direct experience, and for this reason, it has presentational character rather than representational, as in the case in assumptions. Once again, thank you. Thank you. Thank you very much. Before announcing a break, I will only make one methodological, very general comment. I was curious because when we're talking about these various conceptions and this discussion between Filozofówna and Blaustein, you used such expressions as "we experience such and such in such and such way," "we judge in such and such way," "we present in such and such way." And what if various people present different things, judge differently, and experience theater plays completely differently? So imagine that Filozofówna, Blaustein, Twardowski, and Meinung go to the same theater play and experience completely different things. And I mean, what are kinds of argumentations in such discussions? You know what I mean? Who is it the case that only one of them had to be right? What do you think about it? Yeah, it's a very good question, and I think it comes back in the history of philosophy time and again. So I suppose that if we have this, very bright audience in the theater, and they would start to, argue or describing their own experiences. So there is this level. So the philosophical analysis starts with describing these experiences, not only experiencing them. So one would say, for me, this experience was intentional, for example. So one of them would ask, what does it mean? So by intentionality, I understand this and that. So, yeah. Of course, you're right, but in order to describe, you have to have this conceptual scheme, very deep conceptual scheme, to understand what is intentionality. And as far as, and I know that for analytical philosopher, it's something standard, but for a phenomenologist, if you have to have these all reductions, can you still describe these experiences in such a theoretical way? I think so. Because of course, experience is not rigid, is not solid as something we can see, we can touch, right? But it doesn't mean that we cannot do science about it. We cannot do philosophy about those objects. And of course, there are some methodological problems. So as you said, if you want to be guided by experience and not by conceptual scheme, right? So language becomes fluid, right?
But this is not, of course, the end of the analysis. As such, I remember Ingarden was repeating this all the time, that philosophical analysis is open. It cannot be, fixed once and for all. And if philosophy wants to do analysis of experience, it has to be open, and maybe even a rigid and very solid language, conceptual scheme to describe something like, I don't know if you know the scholar Edward Marbach from Switzerland. He uses a kind of formal analysis of experiences. Basically, it looks like, formalization of logical proof. But anyway, it's only, formal differences within experience and content, namely what is the most interesting point in experiencing, is missing over there, right? So maybe such a rigid language, solid language, somehow limits us rather than to open more possibilities of analysis. So I would say that rather than it is something what was done, this is rather thing to do for philosophers as such. And of course, subjective differences cannot, in my opinion, reject an attempt to understand and to describe those experiences, right? I would even say that the fact that they are subjective and as such they are hardly accessible makes experiences so interesting for philosophy. Just like, ideas, there are no ideas in the world, right? And why we are talking about ideas? We are talking about ideas just like about experiences. And I think those descriptive differences, of course, have different status than definition. But that's another problem, methodological problem. Thank you very much once again. Thanks for this answer. It clarifies a lot. Thank you very much. Yes, Professor Pakshis, dear Professor, if we can hear your question, Okay. if you would Okay. like. Thank you very much. I would like to ask you about the very beginning of your presentation, namely when you presented Irena Filozofówna adding Schiller. Yeah. Yeah. Why not Schillerova then? Because Leon Schiller was her husband. So Schillerówna would mean that she was not Schillerówna, of course not. Schillerova. I'm asking about this because, I remember my talk with Janina Kotarbińska. I've asked her about Irena Filozofówna too, and that I was aware of the relationship barely between Filozofówna and Schiller, the very well-known drama director, etc. And she told me, well, they haven't, this was not a marriage. This was a relationship, liberal or something like this. So I realized that you are using this additional name of Schiller in this form, not in, as we have in Poland a habit to mark this belonging of women to a man. Thank you for this commentary. As far as I know, indeed that they were engaged in a relationship during the war, so there was no institutional possibility to formalize this marriage. But later, I don't know what was the end of the story, whether they formalized.
the fact is that later Filozofówna used name Schiller, right? So I don't know whether this was legal. It doesn't matter. Yeah, it doesn't matter. Yeah, but thank you for this comment. Still, I was curious when talking with Kotarbińska, and perhaps she was wrong. This is also possible. But I cannot judge if she was, just convinced about this. But she suggested something like this, so I just bought this. Thank you very much. Thank you. Thank you. And now it's finally time for a break. We will meet in 20 minutes at 12 for the next part of our session. Thank you very much. Okay, hello, welcome at the second part of our English session, the Warsaw School and the problem of, sorry, it's today, women from the Warsaw School in Philosophy, Logic and Mathematics. Our next speaker is Professor Andrzej Skowron, but the paper he presents was prepared by two authors, Andrzej Skowron and Andrzej Jankowski, two professors and students of Helena Rasiowa. And the title of the paper is The Personality and Scientific Achievements of Professor Helena Rasiowa, a personal view from the perspective of influence Professor Rasiowa on our personal life, scientific and professional development. Okay, so thank you very much. First of all, I would like to express our great appreciation. It is a great privilege for us and also pleasure to have a chance to present our, let's say, experience with Professor Rasiowa. In our opinion, this is one of the most important persons in terms of achievements, scientific achievements of, let's say, Polish community. Especially, there are a lot of, let's say, consequences of her school for current development, even of artificial intelligence and the most important topics in, let's say, our technology today. So I would like to stress many, many important points. What is the key point of our presentation? That we would like to present our perception of personality and scientific achievements of Professor Rasiowa, especially having in mind her, let's say, influence on our personal life, scientific and professional achievements. So once again, thank you very much for this invitation, and I hope this presentation could show how important is Professor Rasiowa. From our point of view, when we're trying to prepare this, let's say, presentation, we started to think it over what kind of the biggest values provided Professor Rasiowa for us. And after a discussion, we decided that the most important was, let's say, the three lessons, namely, she helps us how to find the methods for the just three answers which are critically important for our life, for us and our scientific achievements and professional activities. So the questions more or less are following. First of all, how can we support a personal, scientific and professional development and good cooperation among people, especially in extremely difficult situations? So this is a very, very important, having in mind our personal life. We had a lot of very bad experience, and sometimes it was very difficult to manage this kind of activities. The second is related to passion of Professor Rasiowa and power. So how we can develop AI technologies. By AI, of course, I mean artificial intelligence, and their applications using algebraic logic and new computational models and reasoning about the models, about the computations in the models. And the third one is very, very practical, namely, how can we apply in practice, especially in complex IT projects,
achievements of mathematical logic, especially algebraic methods in logics, and let's say achievement in IT foundation. So as you see, in our opinion, this is the most important what she has provided for us. And I would like to present you our, let's say, answers for the questions. So let's start with the first question. So how can we support personal, scientific, and professional development and good cooperation among people, which is extremely important, especially cooperation among people, especially in extremely difficult situations? So her answer was quite simple. Namely, when we try to say her, for example, that we have this and this kind of problems, then she typically used some examples from her life. Maybe it's not known, but from our point of view, it was quite, let's say, surprising how difficult and extremely dangerous was her life, especially during Second War, the underground education, during Warsaw Uprising, and especially when she was very ill by the end of her life. So she has provided us some principles how to manage in normal, let's say, using some normal principles in order to manage some, let's say, very difficult circumstances which follows the difficult external ideological conditions. Basically, I have in mind communist time, and also for her, let's say, German occupation. The second, she had provided us some, let's say, recommendations how to, let's say, manage personal life and professional activities. In her case, it was very, very, let's say, good example. She had 2 children, and also she was very active in scientific areas, and also very active in many managerial areas. For example, she was dean of Faculty of Mathematics and Mechanics, and next Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics at Warsaw University, about, let's say, 14 or something about this year. So also she was extremely active as a researcher, and she was also very active in Polish Academy of Science. And next is how to manage various areas and directions of scientific activities and to achieve really very brilliant results. However, probably from the scientific point of view, the most important was her vision of the future development of applications of logic in, let's say, artificial intelligence, and I will discuss this a little bit later on. So at the beginning, having in mind her examples, what I would like to say that she started to prepare her, let's say, master degree under supervision of Professor Łukasiewicz and Sobociński. Unfortunately, this paper was lost during the Second War, during Warsaw Uprising, and after the Second War, it was reconstructed, and hopefully she has, let's say, published this. So from the point of view, scientific point of view, the title and this, let's say, scientific area, I'm talking some kind of algebraic approach to logic, was starting from the beginning until the end of her life very, very important for her. And also starting from the beginning, I'm talking about Warsaw Uprising, and also about her last years, it was prepared, it was done in some kind of very difficult constraints related to war or martial law during, let's say, communist time, and also, as I mentioned, during the last years when she was really very sick. So I would like to make aware of you that the, let's say, underground education during the Second War was extremely, let's say, stressful. I mean, discovery by Germans meant death or concentration camp for teachers and students. So it was really, really
very, very dangerous. What is maybe not very well known, she had a very bad experience during Warsaw Uprising, namely, she spent, let's say, a few days under completely demolished building in a cell and in ruins. So it was extremely, extremely bad experience for her. She was alone. However, after a few days, she saw her mother, and the mother did not recognize the daughter because Professor Rasiowa was wholly covered by dust. So this is some very not very well-known experience from her life. Hopefully she survived, and she is very, very, she was next very, very active. But it is very important that during this very difficult time, she was very, let's say, active in her activities related to research and so on, starting from the very, very beginning. And lesson for us was more or less following independently on the, let's say, circumstances. It is possible to find a way to do, to make some research and to achieve really very good results. From my personal point of view, it was a little bit, let's say, surprising that after so bad experience, after Second War, she started a very close cooperation with Germans. So during, let's say, 60s, 70s, it was not very popular in Poland to establish close cooperation with Germans, even with East Germany. But she clarified, she explained us that we have to cooperate, we have to establish, we have to start common projects. And she started a lot of very interesting projects. One of the most important was, let's say, a conference which was organized by Humboldt University and Warsaw University. It was the conference took many, many decades and produced many very interesting papers about concurrency, specification of programming, and so on. So this is, in some sense, it was a little bit shocking for me that after so bad experience, she pushed our team and our group for the cooperation with Germans. However, after many years, I have recognized that this is really, it was really very important direction. Of course, right now we have a completely different perception of this situation because both countries are in European Union. But believe me, during this time, it was not so obvious for many persons. She was also very active in many directions. She had many, many friends, which are very well-known persons. You see her, Professor Pawlak, Professor Rauscher, Professor Trachtenbrot, and his wife on this picture. So this is a very important table because it was table of the meeting, her with students, with Professor Skowron, and myself sometimes. So this is very, very important table for, let's say, discussions about logic, computational models, and logic of programs, and development of new, let's say, approaches to artificial intelligence. But what I would like to stress very strongly, that she had a lot of friends. Some of them are very important, very big persons. Some of them are very simple persons, but she was very, very active, starting from the early morning until late night. And it was also a very good example for us how to manage our life. So this is very, very important for us. So in other words, we had a lot of lessons from Professor Rasiowa, and she provided us probably the most important is the principle striving in the most normal possible ways in order to manage some duties related to, let's say, scientific activities, management activities, family activities, and many, many others. So believe me, it was very important. She was also active in the Franciscan territory. So she was
third order member. So it is also not very well known fact from her life. So what I would like to say that from my personal point of view, for example, I had a lot of very important for me discussions with her during martial law in Poland, because it was in some sense devastating time for our, let's say, lives and our conditions. So she supported us how to survive in this very difficult, psychologically very difficult conditions. So believe me, she was very, very important for us. I'm talking mainly about personal, our lifestyle of life, and how to be good independently of the constraints and let's say surrounding very bad hierarchy of values. So this is really very, very important. But of course, it is not the main point of her position in scientific world. In our opinion, the answer for the second question, namely how we can develop AI technologies and their applications using algebraic logic, new computational models and reasoning about their computations is the most important, her, let's say, impact for our life, and also impact for development of, let's say, some branches of artificial intelligence, in our opinion. I will explain in a few minutes what do I mean by this. And also, it is important for our school of mathematical logics and applications in artificial intelligence, which was established by her and also by Professor Pawlak. So we call this AI school, Rasiowa Pawlak AI school. I mentioned about this a few minutes later. But let's start to discuss this, the answer for these very important questions, especially right now, important for our, let's say, conditions right now, especially during, let's say, time of artificial intelligence, chatbots, and so on. I would like to establish some links between her research and our achievements of our civilization today. So in order to clarify this and in order to have a good understanding of what's going on, it is necessary to start with some motivations and inspirations of Professor Rasiowa, and also for most of the logicians from the school, at least in Warsaw. So probably one of the most influential person was, I'm talking about some of my discussions with Professor Rasiowa and also with other very famous logicians like Professor Mostowski. Very important for them was, let's say, idea which was probably the first time established by Leibniz, namely the idea of solution of problems using some kind of calculation. So his dream was to formalize a language and prepare some kind of, let's say, calculus for this language in order to solve any kind of problems instead of, let's say, arguing. So his very famous condition was, let's calculate instead of, let's say, the concept of calculus. So this is very, very important concept. And basically the concept is quite old, but it has a very, very big impact for development of logic, even in my opinion, for computer science and for the artificial intelligence. This idea was extremely important. For sure, the key persons from her point of view were the top persons from the Warsaw School. I'm talking especially by Professor Łukasiewicz, Professor Leśniewski, Professor Tarski, and also the students, many students, which had impact for her, let's say, preparation of master thesis and for preparation of her, let's say, approach to solving some problems, scientific problems in logic and application of the logic. But what is not very well known, also there are some links to inspirations from
Banach and Mazur. For her, I would like to mention about, let's say, some notes which were published by Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, which is related to very interesting concepts developed by Banach and Mazur before Second War. It was a concept of computational analysis, and Professor Mazur provided some lectures during 1949, 1950, and the notes from these lectures were prepared by Professor Rasiowa and Professor Grzegorczyk. The notes are published in Polish. This is really very, very exciting because it was some kind of attempt how to build, let's say, concept of computability, how to develop constructive analysis, and how to create some kind of framework for constructive functional analysis and very advanced mathematical concepts. And as I know from discussions with Professor Rasiowa, it was very, very exciting for her. And I mean, these lectures had very big impact for both of them. I'm talking about Professor Rasiowa and also Professor Grzegorczyk, who also was very exciting about these lectures. He developed many very interesting results in recursion theory, because at this time the recursion theory was the main approach to the concepts of computability. So I would like to stress that her, let's say, inspirations from Dwóch Warsaw School is not only directly from logicians, very famous logicians. I'm talking about top logicians in terms of the 20th century, but also from the top persons in mathematics like Stefan Banach, like Stanisław Mazur. So this is really very, very important. So from our point of view, I'm talking about Andrzej, Skowron, and myself. It was a great privilege to cooperate with her. And as I remember, the first classes provided by Professor Skowron at Warsaw University were classes related to functional analysis, to lectures given by Professor Mazur. So this is very important from our point of view to pass some experience and knowledge about Dwóch Warsaw School for next generation. So this is really very important. So let's come back to the main topic about Professor Rasiowa and her influence for artificial intelligence, for our interest, how to, let's say, develop AI technologies and their applications. First of all, what is really a big surprise maybe for many persons which don't have knowledge about this, let's say, environment, research environment, was that since we met Professor Rasiowa first time, in the case of Professor Skowron, it was in 1963. In my case, it was 1972. She strongly believed that the pivotal role of artificial intelligence would be very big for the future of civilization. She believed it is the key point for the next steps of the development of the whole civilization. So she put a lot of attention, and it was the top priority for her research and all research activities to develop, to make more advanced artificial intelligence. Of course, during this time, we didn't call this artificial intelligence. This concept has been created in the 60s, something about late, let's say, 50s. But of course, the first probably important paper related to artificial intelligence, paper prepared by Alan Turing in 1950. This is Can Machines Think, or what? And it is the paper in which is defined the concept of Turing test. So at the beginning, we primarily understood AI as automated reasoning and problem solving for practical problems. So it was really very big
priority for us, having in mind all her activities. So the activities in logic programming, in approximation logic, in algebraization, and geometrization of logical concepts. So it was really very, very important for her. So she particularly believed that future of AI, I'm talking about, let's say, 60s, 70s, so it was many, many decades ago. The main points are more or less following. The appropriate algebraization and geometrization of logic in order to use calculation on geometric calculations on the concepts from the logic, and development of computational models that utilize appropriate algorithmic logic to provide rigorous reasoning methods about the computation. So this, I mean, this is the main area of activity and top priorities for her, let's say, research activities, and for her, let's say, school which was created with some close collaborators like Professor Sikorski, Professor Pawlak. Both of them were very, very close collaborators. What I would like to emphasize that this thought, which was completely, let's say, it's at the beginning, we treated this in some sense like science fiction, right now is quite popular. As you know, having in mind the opinions of the top persons in technology, for example, CEO of Google and Alphabet company, right now there is very popular citations. His citation that he always thought that, let's say, of AI, artificial intelligence, as most profound technology which humanity is working on, more profound than fire and electricity or anything that we have done in the past. So this is, in some sense, when I see many similar statements done by the top persons in technology, I remind many discussions with Professor Rasiowa from 70s, 80s, that we tried to achieve some progress in this area. So this is really very, very exciting. But let's try to understand what's going on right now in the artificial intelligence and what is the main source of the success of AI today. So the main, let's say, success is that computers have ability to process textual meaning and carry out different types of reasoning and conduct natural conversations, also developing some, let's say, multimedia features. I'm talking about image processing and sound processing. So this is very, very interesting. But this is possible basically because of the representation of the meaning, I mean semantics, using some analysis of the properties of the text. So basically, our today's technology is based on the extraction of some semantic structures from syntax. So this is extremely important for the some similarities between activities of Professor Rasiowa and her collaborators and her school, let's say, and today's technology. So basically, as I said, the key point is appropriate representation of reasoning and semantic aspects of language using algebraization and geometrization of the language structures. Of course, the space is generated from the syntactic properties, but without any direct interactions with the, let's say, physical world. So in order to better understand this, let's try to understand this idea from the logical point of view. So let me present very briefly the history of the concept, the main achievements in the direction of semantic representation and reasoning
in mathematical logic using algebraization and geometrization. Of course, as I mentioned, the first idea was done by Leibniz. Next, of course, famous works by Bohr, Gödel, Tarski, Lindenbaum, and some other persons. I'm not going into details of this table. However, this table is very, very simplified. But the turning point was the Rasiowa-Sikorski lemma, which provided an algebraic framework for study of models in predicate calculus, particularly through Boolean canonical models. So it was turning points in order to construct geometry of semantics for the modern mathematical logic, by which I mean, let's say, predicate calculus. Of course, there are some other developments in this area, like, let's say, application of similar methods for non-classical models and some other issues. But the turning point was also, let's say, 10 years later, published a book which is called The Mathematics of Metamathematics. This table is a very big simplification. So if you have a knowledge about logic, so please forgive me for this simplification. Just for you, I have prepared a little bit more detailed paper where I include very big impact of Frege, Schroeder, Levenheim, and Skolem in order to create, let's say, semantical structures from the syntax. But right now, I don't like to go into details. We don't have time. But the similar methods, I'm not talking about just Stone space and, let's say, representation of Boolean algebras, but a little bit different, but similar approach to extract from syntax semantics is done in the area of natural language. Initially, it was, let's say, done by Salton in the 60s. He has produced so-called vector space models. So we have a vector of statistical features of, let's say, language. And next, this model was, let's say, developed in many, many ways in order to construct models for today's artificial intelligence. And the main idea of reasoning is very simple. Just we define the concept, how close is one concept to another one concept. And basically, using this, we try to understand and, let's say, make some kind of reasoning about the features, about how to solve the problems, how to produce, let's say, answers. So this is very similar. So we have an AI perspective, then we have a vector, which is a representation of pieces of text, and we have, let's say, some features assigned based on analysis of the syntax, let's say, analysis. And this is also similar to the concept of canonical Boolean models via, let's say, some representation of, let's say, syntactic consequence. So both approaches use semantic extraction of semantic structure using syntactic rules. So this is very important. So the key intuition is more or less following. In order to solve a problem, we try to find similar problems or similar statements in a ball or which is sufficiently close in the vector space, and also we can consider balls in space of all models, which let's say represent a semantics of theory expressing predicate calculus. So this is very, very important. However, there are some differences, namely, basically, the models which are a little bit more formal, I'm talking about algebraic logic, basically are discovered by humans. So this is a little bit strange. This is in some sense artificial concept, but it is discovered by humans. And in this, let's say, part, we have a similar concept, but reverse. We have an artificial, let's say, concepts which are, let's say,
discovered we have by, let's say, AI. So this is very, very exciting. And as I said, the main conclusion is that AI and algebraic logic have similar concepts, namely syntactic analysis, construct structure, semantic representation, which could be used for knowledge manipulation and, let's say, some kind of reasoning. Of course, this is very reasoning. So this is, in our opinion, I'm talking about Professor Skowron and myself, it is very important from the point of view of new paths for better understanding and development of artificial intelligence. So our personal, let's say, conclusions from this lesson, which in some sense is inspired and done by Professor Rasiowa for us, is more or less following that she demonstrated how to develop geometric space related to semantic concepts, and the distance is a representation, let's say, of how close one concept is to another one in order to solve quite difficult problems. And we have a similar situation in the vector space. However, there is one difference in terms of our, let's say, conclusion for the future. In our opinion, this is opinion of Professor Skowron and myself, both concepts use some kind of data, which is data given by a language structure, which is not sufficient for really artificial intelligence, which is based on perception. By perception, we mean interactions with physical environment. So in other words, it is necessary to extend this concept by the concept of, let's say, wisdom technology and interactive granular computing. So the turning point, as I mentioned, for her achievements was a book published together with Professor Sikorski. And this book was basis for many new developments in logic and mathematics. In particular, the Boolean models have been applied by Scott and Solovay to, let's say, very elegant proofs for the independence of continuum hypothesis and axiom of choice. So there are a lot of logicians which believe that it is one of the best and most important book in logic in 20th century. I would like to mention about Rasiowa-Pawlak school very briefly, because I see that time is going on. So first of all, what I would like to say that this school was very active. We had a lot of inspirations from the, let's say, mathematics. From the mathematics, it was mainly geometry, algebra, as I said, of course, logic, and some biological inspirations. In the school, we have published plenty of papers, especially this corner is very important. We are talking about multi-agent systems, communication systems, and so on. Of course, I'm not going to, I don't like to go into details right now. One of the most important journals for our team was, let's say, international journal, which has been created by Professor Rasiowa together with Professor Pawlak, Fundamenta Informatics. So it was some kind of, let's say, analogy of Fundamenta Mathematica for the school before Second War. It is very difficult to mention, to list all students and persons which were influenced by Professor Rasiowa and Professor Pawlak, but I have listed here some of the names. Probably if you have links with this environment in these persons, you can recognize many persons which are known. Having in mind the interactive calculation, which I have mentioned before, and this is the second, our very important conclusion, more or less the idea is following that we try to, our idea, I'm talking about Professor Skowron and myself, is to treat concept of wisdom, in particular wisdom in terms of artificial intelligence, as an aggregation of interactions, adaptive judgment, and knowledge. By interactions, I mean interactions with real environment. So we treat this computational
unit, we call this, let's say, complex granule, which has some kind of imagination, some thoughts, and links to the external environment. So this is more or less the concept of the C granule. And this concept basically could be represented as something which has a soft part, link part, hard part, and simply saying this is generalization of the main computational elements which are known in our technology. This generalization of logical gate, computer processor, decision table, decision tree, rule-based classifier, fuzzy control, neural net, and so on. So this is, and the brain, because we are treating this as some kind of physical component. So the simplest probably example of this, let's say, neural, of this complex granule is just a decision table. So we have input signals from the external environment, and we change the attributes. This is typically online. We have some decisions. We select some decision based on judgment, adaptive judgment, and next we make a modification of our decision table and action of the environment. Of course, this is just one of the components, and in our experience, the most important was development of hierarchy of C granules, which we have applied in many applications. So the last part of my talk, so I have just, I guess, 1 or 2 minutes, is related how we can apply in practice the, let's say, recommendations of Professor Rasiowa. The most important, let's say, conclusion from her was that if you wish to solve the very practical and very complex problem in terms of applications in using artificial intelligence or in general IT, then first of all, you have to decompose this problem into simpler ones. However, you have to remember that you have to develop very flexible ontology, because it is very difficult to predict the changes in the future. And based on this ontology, you have, let's say, try to solve the problem. So it is maybe very simple rule, but it was very difficult to apply this in practice. In our, let's say, team group of persons, we have developed many important problems. Let me mention just a few of them. From my personal point of view, the most important, the most difficult was the management, designing and management, the biggest project in Poland, IT project, which was implemented in 20th century. I'm talking about Poltax. So we have designed the system. However, I have used the main recommendation of Professor Rasiowa to build very flexible ontology. I have built very flexible ontology for representation of all possible changes, legal changes in tax system. Before, during 80s, we didn't have any computers in Ministry of Finance, and using some models from, let's say, many countries, the top countries in the world, we have developed very abstract, very big model, very flexible ontology. And after, let's say, 30 years, this system, the kernel of the Poltax system, still is running, despite we had something about 5,000 of changes in our legal systems for the tax system. So this is just an example. Another one, automated trader, rescue system for children, unnamed, let's say, some, let's say, helicopter, and many others. So there are many examples of projects which were implemented by our team using advices and, let's say, suggestions of Professor Rasiowa, which are very important. What I would like to emphasize at the end of my talk, that the advices are still very open, very important for future development of artificial intelligence, especially having in mind extension of the concepts of let's say, geometrization and algebraization, including the concepts of perception via, let's say, interactions with environment. So
this is, there are many papers which are published about Professor Rasiowa. You can find more detailed, let's say, our experience. So this is the summary. I try to provide you how she had taught us methods of finding answers for the following 3 questions, which had great importance in our life of each of us. So it was great privilege and let's say pleasure for Professor Skowron and myself to have a chance to present you our perception of let's say Professor Rasiowa, her personality and scientific achievements. So please forgive me a few minutes. I'm a few minutes late. Okay. Thank you very much, dear Professor. Yes, I'm particularly grateful to you for including few things into this paper. Firstly, about this first part, about how she managed to create interpersonal and scientific relations. Her effort into create a society, research groups. It was really something interesting and important in her life, as I see, and it confirms to some degree my hypothesis that women are, from the Warsaw School at least, are much more concentrated on creating and sustaining the environments, okay, the societies, and they are involved in it. And Helena Rasiowa is a perfect example of such kind of a scholar. And secondly, I would like to thank you for including into this paper so many connections with the Warsaw School. Of course, we know about Łukaśewicz and Sobociński's connections, and that she wrote her master degrees paper under their supervision. But there are so many other connections that you presented, that you informed us about. It's really incredible. Thank you so much for this paper. And we are a little bit after the time, but I think if there is one short comment or questions, please, you are encouraged to ask. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, jest. Jestem Keita, greeting from Germany, Munich, afternoon. I have few questions for them because I have read, I will turn on my camera. I have read this book. If you wrote that about the chapter of Helena Rasiowa in this book, I think. And I think personally, or as far as I remember, that Rasiowa opposed to the segregation or separation of mathematics and philosophy at the time of Polish People's Republic, PRL. But it seems that she stands in the point of the pragmatics in mathematical logic, as far as you, Professor Jankowski, described about her lifestyle or cooperation with the people, or the logical application in informatics. Is that the idea which can oppose each other, or can these ideas withstand? Okay, if I correctly understood your question, the question was her, let's say, dream to create common environment between, let's say, persons from philosophy and mathematics and computer science. It was this dream basically was based on the main factor of success of Polish logical school. Namely, if you have a chance to read early papers by Łukaśewicz, in his opinion, the main inspirations for the development of logic, in particular non-classical logics, were discussions with persons which are experts in physics,
especially quantum physics beginning, it was early development, about a non-deterministic approach to perception of the world, and he has created the concept of, let's say, third value using example, Jan will be next year in Warsaw. So it is very difficult to assign this true or false at current moment. So basically the main inspiration of the development of logic and mathematics, according to other persons like Professor Mazur, were from the discussions among many persons in the society which cooperates together. However, during communist time, it was very difficult to cooperate with philosophy persons because if someone was not directly in the line, then typically he was cancelled from the Institute of Philosophy. However, we had some connections and links, but it was very difficult. But another one point is which the idea which has been emphasized by Professor Brożek, namely, it is very difficult to build, let's say, environment of cooperating persons in our time when we don't have time, we have a lot of activities, we are very busy and so on. And in my opinion, I fully agree with this observation and statement. It is much easier for women to construct such environment and also to develop some very, very strong teams for development of huge ideas. So it is very, very important. Unfortunately, right now, at least this is my observation, maybe I'm wrong, we don't have such women in our environment, and the environment is very, very atomized. So this is very bad. But in future, for sure, it should be some cooperation. For example, having in mind the previous lecture, I was surprised that there are a lot of ideas from contemporary artificial intelligence which were presented about the perception, imagination, and so on, in my opinion, which are very crucial for the future development of artificial intelligence. So if we have a chance to discuss this and develop more deeply the ideas, it is open way to create new, let's say, concepts and so on, especially right now where we have a lot of problems with hallucinations and some other topics. But in my opinion, this kind of integration is really very important. But still, we don't have persons which could integrate the environments and so on. I'm not sure if I correctly answered for your question. Please let me know if I understood your question. Thank you. That is appropriate what I asked for you, and I think I fully agree with you. I think the situation or incorporation which is failing in our society or our academic society, it is seemingly done by Professor Brożek. Yeah. But yes, right. You're right. And also, as you are from Germany, I would like to emphasize this point, turning point for the relationships with Germany. In my opinion, she was absolutely right that we have to develop very close links in the scientific, let's say, research activities and personal activities. For example, right now, I developed some AI, quite advanced projects together with my friends from Hamburg, and we have extremely good cooperation. And it seems to me her approach was very, very good. However, after the Second War, it was quite difficult to accept this after Second War. But I'm pretty sure that you understand. But I would like to emphasize once again what said Professor Brożek. She was excellent in terms of development of society. I would like to ask also Professor Skowron for some additional comments, because as you noticed, he met her first in 1963. I am correct, Andrzej? Yes, can you hear me? Yes. I would like to say only a few words. Of course, we can say that Professor Rasiowa was not only Andrzej, great. we don't see your face. Please change a little bit
camera. Yes, We see the face, but please, Professor Jankowski, if you could stop sharing the screen so that we could see the whole list of participants. Okay. Oh, yes, thank you. Yes, now. You're very welcome. So she was not only the great scientist, but also the great human being. And summarizing what you have presented, we can say that she was teaching us how to behave to not lose the sense of common good. It seems that nowadays, not only in Poland, but also over the world, we can observe that unfortunately we are going very often to the wrong direction. And this is not only dangerous for the peace, but also this is dangerous for the development. This is the reason that, especially in Poland, we cannot create large projects which can support the development of the country, because everybody is fighting with everybody. And Przepraszam, czy to jest już dyskusja? No bo niech panowie używają naturalnej inteligencji, żeby trochę czas szanować. Skończyłem, panie profesorze, dziękuję bardzo. Okay, yes, thank you once again for the discussion and for the paper by professors. Thank you very much. We are a little bit late, but let's continue. And now let me announce our next speaker, Dr. Zuzana Rybarikova from University of Ostrava, who is now visiting our University of Warsaw for scholarship. And her paper is entitled Denying the Death of Philosophy, Łuszczewska-Romahnowa's Utilization of Ajdukiewicz Ideas. Okay. Thank you. Yes, I will need the microphone. Thank you very much for the introduction. I'm very grateful to be here. I also like to thank Miłośniczki Center that supported my research study here in Warsaw. And this talk is one part of my research here. And in the I'm sorry. Some technical issues. Great. And in the talk, I would like to introduce one specific contribution from the women of the Warsaw School, namely paper written by Łuszczewska-Romahnowa. And the paper was written in Polish, and its Polish title is Czy filozofia obumiera? I hope that hopefully my English translation is correct. It's philosophy dying. It's my translation. And this paper actually isn't very, usually the clarity was cherished in the Warsaw School, but this paper is not very clear, and the answer is not clear neither. It's not because Łuszczewska-Romahnowa was not a clear writer. The issue is somewhat different. It's the fact because the paper is the answer to previous popularization interview given by Leopold Infeld, which was a famous Polish physician, and she didn't answer it directly, but she used the paper also as a kind of advertisement of the book that was published these years, and it was collective book of Kazimierz Ajdukiewicz paper. So she answered or she discussed the issues mentioned by Professor Infeld using or utilizing, Ajdukiewicz work. So the plan of my presentation is as follows. I would like to firstly introduce this interview given by Infeld and what he had against philosophy, or what he mentioned to accuse philosophy, and what he thought that philosophy is actually dead at that time. And then I will focus on two kinds of answers Łuszczewska-Romahnowa given, namely she firstly focused on the state of questions in philosophy, and then how and if philosophy could deal with issues that appears in it. And finally, there is a part that she wrote about how would
probably Ajdukiewicz answer to Infeld. So let's start. I already mentioned that it all starts with Leopold Infeld and his interview. The interview originally was Zmiar filozofii, czyli rozkosze poznania bez metafizycznych treści. Mam nadzieję, że I hope that it was like, okay. My translation is the twilight of philosophy or the pleasures of cognition without metaphysical shivers. I mean, it's my translation, so hope that it match all more like this interview that appears in news or newspapers of Polityka and was held by Krystyna Nastulanka, was actually meant as a popularization of philosophy. Popularization of physics. And the thing is that this attack on philosophy, or also on religion and art to some extent, that appears in the interview, it's just one third or maybe even less part of this interview, but it's so controversial that it was adapted by the journalist. I suppose it was the case where it appears in the title of the interview, because the majority of interview is actually devoted to the popularization of physics, and the main aim of Infeld is to show that physics is the issue. It's better than religion. It's better than art. It's better than philosophy. You all should do physics because you will be pleased by that. What he accused philosophy? He claimed that nowadays philosophy is an empty vessel. In the history, there was several issues. There were several disciplines that was covered by philosophy, but nowadays all these interesting disciplines are separate, and the philosophy now it doesn't have anything interesting inside. In addition, there are some dubious concepts. There are some questions that are unsolvable. I will discuss this issue more profoundly in a few minutes. And even the history of philosophy isn't worth discussing, because there are just some speculative thinkers like Kant or Hegel or Schopenhauer. So we should not bother with the history of philosophy either. And we are talking about philosophical issues. According to Infeld, there are two kinds. Either those issues were already been solved by some empirical disciplines, some sciences, or they are unsolvable at all. And philosophy cannot deal with any other of these issues. So it doesn't have sense to have it at all. And that's his conclusion in the article. So, as I told you, Łuszczewska-Romahnowa discussed this article profoundly by using papers or works of Ajdukiewicz. Firstly, she focused on the questions and the kind of philosophical questions. Infeld proposed as a typical philosophical question, a question, is there a world beyond? And he thought that this question is a nice example of how these philosophical questions cannot be solved, because there can be an answer to this question. Łuszczewska-Romahnowa used a paper of Ajdukiewicz, zdania pytanie, interrogative questions in English, to analyze this claim. And she said, it's not proper, because if you have these questions, we can answer it yes or no. Of course, we can give a similar improper answer as Infeld, but it doesn't have any answer. But in any case, if we are philosophers, we have to justify our conclusion. And this Infeld conclusion is very controversial, because majority of people, and in a case, I guess, a majority of philosophers would say yes. And if you say no, for instance, like Berkeley, or if you say we cannot solve this, you have to justify your claim. And Infeld didn't do that. He just say it's unsolvable, and that's it. So it's not a good dealing with questions. And philosophy, as Łuszczewska-Romahnowa pointed out, when we are talking about issues in philosophy and the methods, how they are used, she mentioned in the paper that nowadays analysis of language is quite often used as a method how to deal with philosophical issues. And she also demonstrated this by, sorry, I was too quick, by using Ajdukewicz's work
Firstly, she focused on the problem of universals. And if we are talking about universals, this was discussed in an interval period by Ajdukiewicz, and he compared the problem of names, that there are names that require articles and there are names that didn't require articles in some languages. And so the problem is that if we analyze them, even if we use some formal framework for the analysis, we could see that there could be several different analyses based on the language you can use as your base language. For instance, if we use predicate logic, we probably base our analysis on some languages that require articles, for instance, English, German, but Woleński ontology, on the other hand, didn't require this dealing. So, and it is a problem, for instance, with the problem of universals. For instance, his colleague, Kazimierz Ajdukiewicz, was proponent of a nominalism and want to demonstrate that the notion of universals doesn't have any, is pointless, but in other languages, according to Ajdukiewicz, this argument would not work. So he claimed that this specific problem is unsolvable because we just use different frameworks for its analysis. But it's not always the case. You may know, because this is quite famous contribution from Ajdukiewicz, that he attacked transcendental idealism several times. There are a series of papers that discuss transcendental idealism. And as it is well-known problem, I will not went into detail because we are just somehow, we have time problems. So if you want to discuss it, please ask me in the discussion. But he showed, Ajdukiewicz demonstrated based on analysis of language and also based on a logic, and he also utilized some features of Woleński's ontology, and he showed that there are very problematic parts of transcendental idealism, and there are even some contradictions in their claims. So transcendental idealism and its claims is untenable if we analyze it either by logic or by analysis of language. I mean ordinary language or natural language in this case. So if I go to Ajdukiewicz hypothetical response to it, in fact, Łuszczewska-Romahnowa claims that there will be some agreement between them. They both would agree that Kant, Hegel, and Schopenhauer are speculative philosophers. Łuszczewska-Romahnowa even claimed that maybe Ajdukiewicz will be even more harsh to them, because he said they are also obscurantists. They don't want to delude you. And he would also agree, and because it's obvious that there are different disciplines that separated from philosophy over time. And in here period, it was namely logic, and she also claimed that maybe methodology will separate from the philosophy in a way. But as I tried to mention briefly, he would not agree that that philosophical questions are unsolvable, and that although that philosophy doesn't have tools for solve their issues. It's actually not the case. If I'm talking about methodology, in the end of a paper, Łuszczewska-Romahnowa, and now she is not quoting Ajdukiewicz, it's her claim, she tells that maybe methodology will become an independent discipline over time, and she will not be part of philosophy. But if this will cause that scientists, and in her meaning of science, it's of course empirical scientists, will discuss more their methodology, they will focus more on the methodology, it won't be a problem that philosophy will disappear at all. So that's why I said her answer is not clear yes or no. I would say it's more like not yet. And to her, if the scientists will actually focus on a philosophy of science and their methodology, she would not regret the death of philosophy at all, especially that she claimed in her paper. And as for me, and this is, I'd say, last 2 minutes of my talk, it's of course a strange choice of Łuszczewska-Romahnowa to choose to argue based on someone else's talk, someone else's papers, not to use her own
ideas on her papers, because she will be able, she'll discuss also similar things like Ajdukiewicz. She definitely will be able to provide similar answers. But to me, what is quite important is the fact that maybe there were some, it was a kind of popularization of this great traditional Warsaw school that was not this part of philosophy like Infeld address. It was not even close to Hegel or Schopenhauer. It was scientific philosophy that was based on clarity, on critical thinking, on logic, and this is something which should not die, which is important even nowadays. And the problem maybe here was the kind of popularizations of philosophy, because if you are going on the street and ask a layman who is a philosopher, they would mention Hegel or Kant or Socrates or Aristotle. I guess not many of them would mention Ajdukiewicz, for instance, or Łukasz or Łuszczewska-Romahnowa. And and this is my conclusion. I think it's great that we have this conference and there are many attempts for popularizations of this tradition, because I believe that it's important to spread this tradition among lay people. So thank you very much. And I hope there is some time for discussion, because this is quite important for me. Of course. Yes, thank you very much, Zuzana, for this very short, concise, but very instructive presentation of Łuszczewska-Romahnowa's paper on Ajdukiewicz philosophy and general attitude of the Warsaw School towards philosophical problems. And let me open the discussion. We have some time for that. Yes, Keita Fuse, please, Keita, you can start. Can you see me or not? Yes, we can see you. Thank you for your presentation, Professor Rybarikova. And I think personally that from this book, from about Łukasiewicz, wszystkie prace Jana Łukasiewicza, I think that the main idea of opposing that the idea of philosophy is dead comes from in Poland Łukasiewicz. As I read about that book, in that book, he wrote in his perspective that the tradition of the Kant or Hegel or another people from the history, these people are not essentially scientific enough in Polish context, and the philosophy is dead when these traditions are still continued as the teaching book of for the students, or I don't know how to say about that, but I think personally that is their significant connection with the idea of Łukasiewicz in context of denying that philosophy is dead. Thank you very much. Thank you. Thank you for your question. I would agree with that, and I think it was the idea of in the Warsaw School. There are greater experts than me that in this Brentanian tradition, it was against German idealism, which Hegel and Kant are greater representatives. So I would say that it will be in the all the members of the Warsaw School. If they discuss those guys, they were not very kind to them. Thank you. Professor Woleński. I remember a meeting in Poznań in which Professor Łuszczewska-Romahnowa participated. It is a good example how philosophical problems
were, so to speak, taken from concrete examples. We discussed the problem of the status of linguistic expressions. And she gave an example, pre-war example of Ajdukiewicz, this red rose, and further the word is red. So, and she asked, is a linguistic expression or not? There's a combination of the real object and words which describe a property. There's, you know, several such cases can be showed from tradition of Warsaw School. The essential idea was that there are concrete philosophical problems, but great systems are very, very suspicious and so on. So this concrete analysis was something which, you know, she, because I met her several times in Krakow, for example, and it was also the same. We have a concrete problem, and independently whether you are Kantians, Hegelians, and so on. And I think that it was also idea of Ajdukiewicz in this book, introductory book, Problems of Philosophy, Zagadnienia I kierunki filozofii. She was a very faithful student of Ajdukiewicz, one of the most closest to him. Thank you, Professor, for your question or rather comment. I would add something to it. I'm not sure whether you read the paper, this Polish one, Filozofia Umiera. She actually also discussed this in the paper, and she was not very much in this just answering this small problems. She also, and I didn't mention it in my talk because it's something which is slightly beyond it. And she also discussed in the paper that philosophy should also answer, I would say, these great questions, because she in this paper opposed Twardowski, from whom I suppose this idea that we should follow properly just these simple particular questions came originally. But she also what she mentioned in the paper is that sometimes answering these particular questions, we had to touch these global questions anyway, and we should solve them also. So in this paper, I'm not sure, maybe she changed her mind later, but in this paper, she was not, she demonstrated her answers in this way, but on the other hand, she also told us that we should also construct, or we should also go in this way of this global, more important questions, if I understand her properly. But thank you for your comment or question. I think that the problem of idealism, which was analyzed by Ajdukiewicz, and she referred to this analysis, is a kind of great philosophical problems, and the problem of truth and so on. So I think that the Warsaw School members were concerned with both small and big problems because they are always connected somehow. Yeah. But the starting from the small ones was something typical for them. Okay, thank you once again for this great talk and for saving some time also. And now let me introduce the next speaker and the last speaker in this English session, Aleksandra Gomułczak from Adam Mickiewicz University of Poznań, but also from University of Warsaw, because Aleksandra cooperates with us in preparing an encyclopedia of the Warsaw School, and she is involved this year strongly in this project. And the paper is entitled Eugenia Ginsberg-Blaustein, From Formal Ontology to Pedagogy. Yes. Hello, thank you for this introduction. I have a presentation, so I don't know if I can present it here. Okay. Yes, of course, please. Screen. Is it on? Great. Yes, it works.
Okay. Okay. So, so my talk is about Eugenia Ginsberg-Blaustein, who belonged to the last generation of Kazimierz Twardowski's direct students. And her teachers were also Kazimierz Ajdukiewicz and Roman Ingarden. And her early research concerns Husserl's part-whole theory, which is a branch of formal ontology. And she was actually one of the two Lwów Warsaw School members who wrote their doctoral dissertations on Husserl's philosophy, and another one was Leopold Blaustein, whom we've heard about today already. However, after receiving her PhD, her interest actually shifted towards psychology and pedagogy, especially the field of child psychological development. So last year, during the conference on women in analytic philosophy here in Warsaw, I got a great opportunity to talk in detail about Ginsberg's Blaustein research on Husserl. But today I've decided to focus also on the second side of her activity, which is still, I think, scarcely recognized. So this is the plan for my talk. So first I will say some biographical remarks, because I feel that she is still an unrecognized figure. I will sketch like these main ideas behind the analysis of Husserl's part-whole theory, because I think it is important for her future research. So I will talk a little bit about the significance of this work. And then I will move to the shift of her interest towards child psychology, because I think we can spot where it happened. And then finally, I will talk about her works on psychological development of a child, especially one paper entitled The Emotional Life of a Child in a Preschool Age. All right. So Eugenia Ginsberg-Blaustein was born in 1905 into Jewish merchant family. And in 1923, she entered Jan Kazimierz University in Lwów, and she studied mathematics and philosophy. She obtained her PhD based on the dissertation entitled On Existential Independence and Dependence, which was supervised by Kazimierz Twardowski. And then she went to Berlin, where she attended lectures by Karl Stumpf, Kurt Lewin, Max Wertheimer, and Wolfgang Köhler. She published her first paper actually in German. It was the paper entitled Zur Recherchenlehre von den ganzen Unteilen, and it was part of her research, which from doctoral dissertation, and she discusses, analyzes, and criticizes Husserl's theorems about the relations between parts and wholes from the third logical investigations. And then she passed exams to be a teacher in philosophy and mathematics, and it was normal for Twardowski students to do so. In 1930, she married her colleague, also and then the Lwów Warsaw School member, Leopold Blaustein. And in 1931, she published the second paper on Husserl, entitled On the Concepts of Existential Dependence and Independence. And in 1931, she also passed teaching qualification exam, which was like supervised by Twardowski and Stanisław Łępicki. And from this moment, she started to publish like papers and reviews mainly in Przegląd Społeczny, sociological review, I think we can translate it, which was, and the papers were devoted to a child development and education. And she tragically didn't survive the Second World War. She died in Lwów ghetto with her husband Leopold and son Ludwik, and here's the picture which I found in Yad Vashem. So this is Eugenia with her son Ludwik. All right, so this is for the biographical, a very short biographical introduction. So now I want to move to this part about the main ideas behind her analysis of Husserl's part-whole theory. So her treatment of Husserl's theory from the third logical investigation consists generally from very rigorous and even dry analysis of definitions and theses formulated by Husserl. And those analyses, which I tried to show before, can be described in terms of the analysis and construction of concepts, which was research thoroughly by Professor Rojek. So because she found Husserl's definitions of concepts of dependence and independence erroneous, and she provides definitions which she argues are free of errors, so she tries to improve on his framework.
And I think it is also important to point out that she is actually not that interested in Husserl's phenomenology. And sometimes she is called a phenomenologist, but I think it's not accurate to call her that way. But what is important about this research of hers is what we could say a global aim of her analysis, because she argues that part-whole theory provides a useful framework that can be applied in various scientific disciplines. So she says, and this is the quote, "The most precise of all possible definitions of the concept of existential dependence and independence can be used either for the purpose of creating a science that treats dependent and independent objects, or they can be applied in many different areas of philosophical research and in other fields. We find the beginnings of an eventual deductive system in Husserl, who formulated a series of assertions concerning dependent and independent parts and wholes." So I think she points out like three important things here, that part-whole theory is a theory on its own, but it can also be applied as a certain framework for different scientific fields, and that this framework may be formulated as a deductive system. And in concluding remarks to her work, she says that after determining the definitions of the concepts of independence and independence, it will be interesting to turn our attention to the application which these concepts find in the most diverse areas of inquiry. And she names several areas of which we can find the application of those concepts. So the idea behind, so I would say that the idea behind her research on Husserl is to improve on Husserl framework to be able to apply it in some sort of future research. So these are the areas which we can find those concepts, like the area of sense contents, the psychic realm, the area of meanings, which was actually applied by Husserl, and she points out that he uses this framework in the fourth investigation. She also names the mutual relations between acts and products, so Twardowski's distinction, features of the objects in which a feature inheres, etc. And I think this is also really interesting that in current research on part-whole theory, for example, in the research done by Alexis Delamer, the similar thing is pointed out, because Delamer says that part-whole theory has an intrinsic value within formal ontology, an important piece of knowledge itself, as well as instrumental value, for it helps Husserl to deal with various problems, and especially the problem of abstraction. So I think that this remark of hers, that this framework is can be used in different analysis and research, is quite important. So regarding the significance of her work, so she was actually discovered by philosophers from the UK, the so-called Manchester circles, or Barry Smith, Kevin Mulligan, and Peter Simons. And they translated her paper on the concept of existential dependence and independence, and published it within the monograph entitled Parts and Wholes, Parts and Moments, from 1982. And especially Peter Simons discusses the results of her analysis. And he observes that the Husserl's part-whole theory was neglected by both phenomenologists and ontologists. And the same is stated recently by Delamer, that this theory is still neglected in phenomenology. And the last remark about her work on Husserl. So in 2018, her paper, the second paper, Zur Husserlschen Lehre von den ganzen Unteilen, was actually translated into Norwegian by Peter Sandstad. And but we still do not have neither Polish nor English translation of the paper, actually. And this is here a list of several papers which discusses her work, but I don't want to go through that today. Just wanted to point out that she is more recently, she gained more attention. All right.
So let's move to this shift towards psychology and education. And I think it is revealed in her correspondence with Twardowski. So the letters she wrote to Twardowski in 1928, when she was in Berlin, so quite early, like even before the publishing of her papers on Husserl. So in the letters, she describes the lectures she participated in during her stay in Berlin, and she writes extensively about Kurt Levin's lectures on experimental psychology. And she admits that she learned, quote, a lot of new things about psychology of a child and higher entities, end of quote. And she also describes Wolfgang Keller's lectures, and she learned that, and she says that she learned a lot about Gestalt psychology and its applications. And she also makes some interesting remarks regarding different various experiences, and her criticism is very direct of some things she encountered, but this is anecdotal and I don't want to spend too much time on it, so I will skip it. So let's move to this, the core of today's talk. So her works on psychological development and upbringing of a child. So I want to maybe start with the remark that I don't have an experience as a psychologist or I don't know, education. I'm not an educationer. I don't work in education in terms of education of a child and things like that. So my background is philosophical, but I try to well, I tried to describe it to the extent as I was capable of. So I cannot assess like the value of those works of her, but I wanted to present it because I think it's interesting that she like moved to such an area. So between 1932 and 1936, she regularly published in Przegląd Społeczny, the sociological review. It was the journal of the Society of the Protection of Jewish Orphans in Poland. And the journal was dedicated to social work and healthcare. And from the works of hers, we can discern, I would say, two like main and connected areas of interest. So child psychology and upbringing. And also she puts emphasis on the responsibility of caregivers. So when we want to qualify what kind of works those are, so I would say that we can say that we have two papers where when she presents her views and discusses them. So one is upbringing environment of a Jewish child, and the second one is emotional life of a child in a preschool age. But most of those works are reviews, but they are all circle around this same area. So the relationship between stepmother and stepdaughter, psychological development of adolescents, mother and daughter. So they are all reviews of books that are devoted to the child development and the relationship between caregivers and children. She also wrote a paper like we can qualify as popular science from current research on the psychology of animals. Here she describes actually what she experienced in Berlin. She describes experiments done by Wolfgang Köhler, for example. And she also published a recollection on Kazimierz Twardowski. So now I would like to talk about this paper on emotional life of a child in a preschool age. And I would say that probably some of the views she presents in those papers may seem outdated because 100 years passed and there was a huge development in research in pedagogy and education of a child and stuff and psychology and stuff like that. But I think that she makes some remarks and observations about child development and upbringing, which today are vividly discussed also like by doctors and educators. So I think it's some of her remarks are very up to date, I would say. So in this paper, she makes references to works by Bertrand Russell and other Polish researchers like Jankowski and Grzegorzewska and others.
but she doesn't state that she conducted any research on her own. So probably like her views presented in the paper are based on the literature she read. So first, she argues that the first years of life, as well as adolescence, are the periods which shape human character. And she provides a definition of human character, which is important here, I think. So she says that by human character, we call the entirety of his emotional and volitional dispositions that cause him to act in a certain way. And I think that the fact that she defines human character as an entirety of his emotional and volitional dispositions is important in the context when we think about this framework of part-whole theory, because entirety is a certain whole. So probably the framework may have been applied here. However, I cannot see like the definite relations between the framework and its application here. I think she didn't do that. Only with we can see that in this definitions that she sees it in this way. So she says that emotional dispositions are shaped in a preschool age, and here this is what interests her the most, and volitional dispositions a little bit later. So she observes that children express their emotions more sincerely, spontaneously, directly, and intensively than adults. So I think this is nothing, not a secret that it happens. And she also states that the emotions of a child are often transient and can change rapidly from one extreme to another. And next, she makes like a very interesting remark from my point of view, that a child who is constrained and cannot express his or her emotions freely becomes shy and introverted. And those unexpressed, and we could say repressed, emotions sink deep into the child's soul and leave traces in the form of a lasting trauma. And of course, this is not and discovering, because we find some things like that, I think in Freud already, like this notion of repressed emotions and consequences of that. But regarding children development, I think it was interesting that she already like observed something like that. And next, she generally the paper in her paper she provides some sort of classification of the most important emotions and tendencies that are experienced by small children, and she describes those emotions and tendencies. So she names fear, anger, cruelty, ambition, vanity, sense of pride, shame, love and sympathy, hatred and aversion, compassion, jealousy and envy, moral feelings, religious feelings, and what is interesting, aesthetic feelings. I will not go through all of them, there's no time. So I chose two which I find important from the contemporary, let's say, point of view. So she argues that fear takes three forms. It can be instinctive, so a fear of, I don't know, a scary animal based on previous experience. So this is a fear which is rare in child because according to Ginsberg-Blaustein, a child cannot reason properly, have a short-term or only short-term memory. So the child cannot infer from previous experiences to like what happens now. And the third form of a fear is caused by social environment. And the last one actually occurs quite often because children are susceptible to the suggestions of their social surroundings, and especially adults. For example, and this is example which she gives, fear of being taken away by the witch. And she says that adults use such suggestions to gain child's hearing, so to make children to behave in a certain way. And what I found interesting, she argues that this way adults, and this is a quote, take path of least resistance to the detriment of the child. So she says that adults scare children to make them behave, but this is not good for the children, and this is only the easy way. They do not put effort to actually sit down with a child and talk with them or whatever. So I think that remark was for me really interesting. And she also observes that the influence of fear can be positive and negative, because it can be positive if it awakens active energy, creative initiative, develops courage, etc. And caregivers should try not to stir up the negative fear, the negative kind of fear.
And another emotion which I found interesting, or her descriptions is interesting, is the emotion of anger, because it is kind of similar to fear. Anger takes two forms. It can be passive when it's helpless and hidden, and active when it is expressed in a fierce movement, for example. And she argues that hidden anger is often stuck within child's soul and ruins his or her life and the relationship with loved ones. But she observes that fear is not only a symptom of negative dispositions, for it can be a peculiar form of defense of child's personality from humiliation and the only way to its expressions, to the expression of a child's autonomy. So she says that a child who cannot satisfy the needs, who is excessively constrained, defends him or herself with anger. And she argues that such behavior is actually healthy for a child, because a child who passively abides by everything grows out to be submissive and dependent. And such feelings, such repressed like anger, poison the child's soul, as she says it. So she concludes by emphasizing that emotional development is as important as intellectual and physical development and should not be neglected. And I found that especially the remarks on anger and considering anger as actually an positive in some sort of way emotion, interesting from contemporary point of view, because contemporarily we have a lot of research on child development that is focused on the importance of allowing children to express negative emotions, of what we think are negative emotions, and to express them in healthy way, to regulate emotions. This is the term that is used today. For example, in research done by psychiatrist Bassel van der Kolk on trauma and the causes of trauma and repression of anger can cause various sorts of trauma, and it is discussed even today. So I found that very interesting from the contemporary point of view. However, those remarks are generally, I would say, of historical value. So to conclude, her Ginsberg-Blaustein shift from formal ontology to pedagogy seems not to be accidental, because she, in her research on Husserl, she emphasized the instrumental value of part-whole theory as a certain framework that can be applied in various disciplines. So maybe she was already interested in something else and she wanted to prepare some sort of framework to use it. And the main aim of her analysis of Husserl was to improve on this framework. And this is important, that the fact that this theory was neglected by both ontologists and phenomenologists, and it's still valid. When she obtained those teaching qualifications, however, we don't know whether she worked as a teacher, but she was interested in the topic, and she makes several significant remarks regarding the role played by emotion in child psychological development, especially. I found that interesting from contemporary point of view. However, well, I'm not a psychologist again. So, and this is the last remark, a pure speculation and maybe worthless, but those papers, when you read through those reviews and those papers of hers, they all look kind of like preparatory work for some kind of comprehensive research, but we will of course never know because of her tragic death. So thank you very much for your attention. Okay, thank you very much. Thank you very much. Sorry for this change, but Professor Brożek had other obligations, important obligations at the time, so I will start the discussion. Thank you once again, great talk. So I very happy to open the discussion, and I see already one hand is raised. Professor Woleński, please feel free to ask. I have one question and one comment. Did she refer to ballet? Who was, he moved to Warsaw in 1928, but she represented this kind of psychology oriented to development of
children, or there is no reference in her work. I didn't find any reference to ballet actually. There she reviewed, for example, Mieczysław Kreut's book, so another representative, but I don't recall any references to ballet actually. Okay. So comment is that, you know, I studied in Krakow with Ingarden, and he never mentioned her paper about Husserl. So it was neglected on also by him, but he was very, very sensitive to all mentions about Husserl in Poland. For example, he wrote I think the address to Blaustein, his book on Husserl and presentation and so on, quite critically. But do you have any explanation why? Because what is interesting that he had a group of students, and we can even speak about Lvov or Lviv phenomenological circle around Ingarden. Well, I don't have explanation why Ingarden didn't mention her, because they shared interest in those topic. Like Ingarden also wrote on the theory of objects, and he discusses the issue of the relationship between, like the issue of dependence and independence. And right now, I don't remember whether in his book on the recent, it was several years ago translated by Professor Płotka, his work on object. But I don't think he quotes her in this work, and I don't know why he didn't. Maybe he didn't like because she criticizes Husserl. And this criticism is sometimes, Peter Simons is also like, for him, it is not correct what she did. So maybe Ingarden didn't value this work for some reasons. I don't know. Thank you. Are there any questions? Maybe here, also. If not, I will. I also have one short question about this notion of dispositions. Because in descriptive psychology, so probably this tradition from which in which Ginsberg-Blaustein is rooted, in Lvov Warsaw School, the idea of dispositions was taken from Meinong, but I'm not so sure. Do you have any ideas of history or of the background of this idea of disposition? Because disposition is not an act, right? So it's not intentional. It's somehow which is imposed or we lived through, but involuntary, right? So do you have any ideas from where can we what is the context of this concept in the Lvov Warsaw School? Thank you. Yeah, thank you for this question. Well, I actually didn't give it like a lot of attention yet, like this psychological side of her. So this is the first time I have an opportunity to talk about it. But I think it's fascinating because like the problem of disposition, the concept of disposition in the Lvov Warsaw School, because if I remember, for example, that Ajdukiewicz in his works on theory of meaning, for example, also
like uses this concept. He abandons it, but still he discusses it. So it was used in various areas in the Lvov Warsaw School. However, what are the roots of it? That I cannot tell right now. But I think like this is really, well, I didn't think about that before, that they actually use it in various fields. So it is something to look at, I think, or to research. So thank you. Yeah, another possibility is to push forward this idea in direction of virtue ethics, where the notion of character and the idea of character is one of the crucial. So maybe it can be also read in this context, but this is only rough idea. We have another question. Short comment, because we have to and have some break. But I think that the concept of character was taken from Twardowski. I think that the definition you cited is quite similar to the definition of Twardowski, for instance, in his lecture on free will. Please look at it. It was about 1905, but he surely repeated it in his lectures on ethics. That's the first thing. But and the concept of disposition was present already in Twardowski, for instance, in this lecture on free will. But also it was everywhere in Witwicki's textbook on psychology. So probably also this source is possible. Thank you. Thank you. Yes, of course. Regarding the notion of disposition, I want to note that it doesn't come from Meinong, but rather from Hoffler, with whom actually Meinong did write the textbook. But in Twardowski, it is present both on the content, but the most it is most visible in the action and products work, and there is a direct citation to Hoffler when he uses the notion of disposition. So yeah. Thanks. Thank you. Are there any last comments or questions? If not, thank you once again for the paper. And now we will have a lunch break, so you can join us here in Warsaw, of course. And we will restart in 40 minutes, right? 40 minutes? Yes, in 40 minutes at 3:30. Thank you. At 2:30, sorry. Szanowni Państwo, witam na kolejnej sesji naszej konferencji Miłośniczki mądrości, kobiety z kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Wracamy do języka polskiego i tę właśnie sesję zatytułowaną przez nas Sylwetki i dorobek kobiet ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej rozpocznie pani profesor Elżbieta Bakrzys z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Pani profesor jest jedną z pierwszych, a może po prostu pierwszą osobą, która zajmowała się kobietami ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, ich dorobkiem i uczyniła z tego zagadnienie, które my teraz staramy się tutaj podejmować, kontynuować. I pani profesor tytuł to Ocalona, profesor Seweryna Łuszczewska-Romahnowa 1904-1978 w Poznaniu. Bardzo proszę pani profesor. Dzień dobry wszystkim Państwu. Czy jestem słyszana? Tak, słyszymy, tylko nie widzimy jeszcze. Gdybyśmy mogli... Tylko nie widzimy pani profesor. A co mam zrobić? Może kamerkę udałoby się włączyć? Kamerka. Aha, wideo. Dobra. Tak. No. O, teraz widzimy, tak. Już widać? Idealnie. Bo ja siebie nie, także... Bardzo mi miło tu Państwa gościć, po raz zresztą drugi. I chciałam najmocniej przeprosić, ale nie mam gotowego tekstu na tyle, ponieważ czas był zupełnie morderczy dla mnie, żeby
temat, który chciałam podjąć, czułam się jakoś zobowiązana, by go podjąć, by opracować ten temat. No, tekst jakoś powstał, ale nie nadaje się do pokazu. Natomiast no, zrobiłam fatalny błąd, zgłaszając już rzutem na taśmę po prostu ten mój temat, bo przerobiłam, jak wszyscy właściwie to, czy jak to często się zdarza, nazwisko mojej bohaterki, to nazwisko drugie, zapominając o literce H. A Seweryna Łuszczewska-Romahnowa, bardzo szanowana osoba w mojej uczelni, bardzo dbała o, właściwie praktycznie używane było to drugie nazwisko. O tym, że ona ma jakieś panieńskie Łuszczewska, to właściwie dowiedzieć się można było tylko z literatury. Tak mówiło się w Poznaniu profesor Romahnowa. Faktycznie przeżyła w Poznaniu, no nie całe życie oczywiście, tylko 32 powojenne lata. I ja muszę powiedzieć, że ja się nigdy z nią nie spotkałam. Nasze drogi rozmijały się, ponieważ kiedy ja kończyłam pierwsze swoje studia biologiczne i zabierałam się za filozofię, to było w roku 1973-74, ona właśnie przechodziła na emeryturę. Ale była jednak obecna w opowiadaniach, jakichś szczątkowych wspomnieniach swoich uczniów, którzy stali się moimi znajomymi, czy też moimi nauczycielami, którzy ponadto pamiętali dzieje polskiej, poznańskiej logiki i filozofii, a byli wśród nich jej uczeń, pan profesor Tadeusz Batuk, który był moim nauczycielem logiki, jego asystent Romek Murawski, który mnie ćwiczył w tym kierunku, i był też pan doktor chyba Marian Jarosz, z którym spotkałam się w tym samym zakładzie w latach filozofii, w którym pracowałam już w latach 80., 70., 80. Pamiętam, że byłam na pogrzebie doktora Jarosza. Dopiero jednak podjęte przed wielu laty, bo jak policzyłam, to zaczęłam się na dobre zajmować, właściwie przygotowywać do podjęcia problematyki obecności kobiet w szkole lwowsko-warszawskiej. To było na przełomie lat 1992-93. Byłam wtedy na stypendium Fulbrighta w Stanach Zjednoczonych i uznałam, że jest to jedyny moment, kiedy mogę wolna od dydaktyki po prostu poświęcić się temu tematowi, który gdzieś tam we mnie kiełkował, ponieważ był ewokowany przez moich znajomych, przyjaciół, jak tutaj wspomnianego wczoraj profesora świętej pamięci Władysława Krajewskiego. W spotkaniach, w których brałam udział, także w seminariach, które on prowadził, no, a zwłaszcza w takich bardziej towarzyskich spotkaniach, no właśnie pojawiał się ten temat, że było tyle kobiet w tej szkole lwowsko-warszawskiej, o której ja w tamtym czasie nie wiedziałam nic albo prawie nic, no ale kropla drąży skałę. I te napomknienia, te uwagi jakoś wzbudzały we mnie no, ten znak zapytania. Jak to było możliwe? Dlaczego tak się stało? No i wtedy, będąc w Stanach, tęskniąc za krajem, uznałam, że no nie, no muszę coś zrobić. Zwłaszcza, że znalazłam się w towarzystwie wspaniałych kobiet, które mnie tam przyjęły, bo ja byłam na stypendium, można powiedzieć, feministycznym, żeby badać pozycję kobiet w Stanach Zjednoczonych i znaleźć porównania z sytuacją kobiet w Polsce. To taki był dla mnie filozoficzny temat. No i
jak na którymś seminarium zgłosiłam, że my tutaj w Polsce to mamy takie dziwne zjawisko wielu kobiet w naukach filozoficznych, to powiem brzydko, ale wielu tam to były młode jeszcze osoby, więc szczęki im nie opadły, ale były bardzo, bardzo zaskoczone, że to w ogóle gdzieś tam się zdarzyło w świecie. No ale powiedziałam też, że no jakoś nie wiem, jakbym miała ten temat potraktować, jak się do niego zabrać, bo no właśnie, jestem tutaj za oceanem i co? No to one powiedziały no, natychmiast, przecież ty możesz tutaj do Biblioteki Kongresu pojechać. Jest shuttle. Ja byłam w University of Delaware, to niedaleko. 2 godziny drogi taksówką po prostu. No i na wiosnę 93 roku wykonałam kilka takich wycieczek. One były fundowane przez uniwersytet, bo oni tam zawozili różne dokumenty do Waszyngtonu, a ja i parę innych osób, które miały taką potrzebę, no albo do laboratorium, a ja do Biblioteki Kongresu, a w Bibliotece Kongresu wiadomo jest wszystko. No więc uzyskanie kseromateriałów dotyczących szkoły lwowsko-warszawskiej nie stanowiło w zasadzie problemu. To była idealna sytuacja, żeby zdobyć te materiały. To była ta historia. Ale no, potem wróciłam oczywiście do kraju i zabrałam się za sprawę, no i wydanych zostało ileś tam książek i między innymi ciągnęłam ten temat, bo on mnie coraz bardziej fascynował. I właściwie ostatni mój tekst dotyczący kobiet ze szkoły lwowsko-warszawskiej to był tekst, który się ukazał w zbiorze tutaj współredagowanym przez pana profesora Jana Woleńskiego w 2019 roku. I tam przedstawiłam sytuację kobiet i w ogóle filozofów polskich w kontekście zagłady, której ponury cień odcisnął się także na życiu, zwłaszcza w okupacji, na życiu mojej bohaterki, czyli profesor Romahnowej, która choć uszła cało, no, w powojennym Poznaniu musiała się borykać z pamięcią, z prześladującymi ją koszmarami, etc. A pod koniec ubiegłego roku, czyli w 2024 roku, dość przypadkowo, ale rozpoznałam fotografię profesor Romahnowej na wystawie zorganizowanej po raz pierwszy przez nasze uniwersyteckie muzeum. Otóż my jesteśmy stosunkowo młodym uniwersytetem, bo została Wszechnica Polska założona w 1919 dopiero roku i nie tak jak Uniwersytet Jagielloński, no w ogóle nie toniemy w tych, prawda, złożach przeróżnych archiwalnych czy muzealnych, chociaż archiwum musiało działać od początku. Ale idea powstania Muzeum Uniwersytetu pojawiła się no, w związku z rocznicą 100-lecia Uniwersytetu, a dokładniej 105-lecia, którą to rocznicę właśnie święciliśmy w ubiegłym roku. No i teraz muzeum po raz pierwszy, słyszałam o jego organizacji i po raz pierwszy zrobiło taką prawdziwą wystawę swoich zbiorów. No i ja jestem na tej wystawie, proszę Państwa, i cóż ja widzę? Na planszy ja widzę znajomą twarz, jeszcze nie wiem, co to jest za znajoma twarz, ale no, zorientowałam się, że chodzi o profesor Romahnową. A tam legitymacja, identity card albo Ausweis, 3 te nazwy wymienione, numer A68. No więc pełne zaskoczenie. I ta sytuacja
ożywiła moje nadzieje na znalezienie nowych, jakichś zupełnie nieujawnionych dotychczas materiałów dotyczących losów profesor Romahnowej, o których oczywiście wiedziałam i słyszałam wcześniej, bo także o niej pisałam w tym ostatnim rozdziale ze zbiorowego tomu. Po angielsku zresztą wyszedł. I ten dokument stał się takim zasadniczym impulsem w moich poszukiwaniach podjętych. No teraz, jak już dostałam to hasło o wczorajszej, dzisiejszej konferencji, no to po prostu wiedziałam, że muszę coś zrobić, bo jeżeli nie zrobię tego teraz, no to po prostu nie zrobię tego nigdy. A wiedziałam, że jest ta legitymacja, czy ten Ausweis i coś trzeba znaleźć, co się za tym kryje po prostu. W efekcie domina zaczęłam poszukiwania w archiwum UAM, no, które jest przepastne oczywiście, no ale jeśli chodzi o profesor Romahnową, to znalazłam tam tylko jedną, nie za grubą zresztą, teczkę formatu A4, więc przejrzenie dokładnie wszystkich listków no, zajęło mi dobre 3 godziny, muszę powiedzieć. Ale także ta kwerenda no, poprowadziła mnie w kierunku innych źródeł, które i wyniki tych poszukiwań pragnę przedstawić dzisiaj. Widzę, że rozgaduję się, a tutaj czas płynie. Niezwykle cenną okazała się jakże dyskretna, zawarta w niewielkiej notce, dosłownie na świstku papieru, informacja w tej teczce archiwalnej o związkach rodzinnych Seweryny Łuszczewskiej-Romahnowej. Ona dotyczyła, jak się okazało, jej siostrzenicy, którą była nie kto inny, tylko Izabela Cywińska, słynna reżyserka, a także minister kultury w swoim czasie. Zmarła w 2023 roku, urodzona w 1935. Doprowadziła ona do książki autobiograficznej właśnie Izabeli Cywińskiej. Ta książka została wydana w roku 2015 i tytuł brzmi Dziewczyna z kamienia, wydane przez Agorę w Warszawie 2015 rok. I sięgnęłam oczywiście po tą książkę, której nie mam tu, bo zalega ona w moich stosach w Bibliotece Uniwersyteckiej. I okazało się, że jest tam jeden z rozdziałów po prostu poświęcony ciotce Cywińskiej. Ciocia była nazywana w rodzinie Runią. Runia, od Sewerunia, tak myślę. Ta druga część imienia, zdrobnienie takie utworzono. Oraz w tym rozdziale pisze Cywińska o wujowi, bardzo ciepło się wyraża o obojgu wujkowi, pisze o wujku Edpu. Pisze zatem o obydwojgu Romanach. Zamieszczona tam wcześniej fotografia, to jest na stronie bodaj 12-13, przedstawia, ja nie mogłam zrobić żadnych skanów, bo po prostu było za mało czasu, ale możecie Państwo to sprawdzić. Jest tam fotografia przedstawiająca 3 małe dziewczynki, tak w pionie stojące. To są siostry. Najstarsza Jadwiga, średnia Seweryna, najmłodsza Elżbieta. Są to siostry łuszczewskie, potomkinie ziemiańskiego rodu. Ród ten ma herb, który się nazywa Pierzchała. Nie bardzo wiem, co to znaczy, no ale to jest wszystko do sprawdzenia, znalezienia. Lata świetności mający za sobą zbiedniał na tyle, że ostał się zasadniczo w majątku Kamień koło Opola, lubelskiego zresztą Opola. A jego członkinie, zwłaszcza członkowie, myślę jednak, uważali się za inteligencję pracującą, a nie ziemian takich z prawdziwego zdarzenia i przestali parać się służbą
publiczną, co miało miejsce w wieku XIX, bo Cywińska sięga do tych swoich korzeni i tam bardzo już kompetentnie pisze o tych swoich przodkach, którzy urzędy państwowe jak najbardziej obejmowali. Lecz łuszczewscy zajmowali się pracą folwarczną, w szczególności pracą na młynach. Seweryna Łuszczewska urodziła się jeszcze w lepszych czasach, na Podolu. Mszanie koło Zdborowa to jest województwo tarnopolskie w przedwojennej Polsce i było to dnia 10 sierpnia 1904 roku. Jako drugie dziecko z czworga, bo jeszcze był najmłodszy brat Bronisław, który dziedziczył nazwisko, dzieci kształcona najpierw w systemie domowym, na ogół z dobrym, choć trudnym do przewidzenia skutkiem, następnie w szkołach powszechnych w Jazłowcu i Jarosławiu, a także w gimnazjum w Krakowie. W każdym razie Seweryna ukończyła gimnazjum w Krakowie, chociaż no, wyniki takiej edukacji mieszanej domowo czy w szkołach publicznych no, były trudne do przewidzenia, ponieważ najstarsza Jadzia, nie lubiąca nauki, wcale nie zdobyła jakiegoś wykształcenia. Najmłodsza Elżbieta, zwana w rodzinie Lili, to późniejsza matka Izabeli Cywińskiej, jak pisze córka, cytuję, studiowała prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie. Myślę, że nie poszła na prawo z miłości do prawa. Nie. Jej wybór miał raczej charakter towarzyski. Dla tak zwanych panien z dobrego domu, a to były panienki z dobrego domu, rzadko kiedy naukowa pasja, chęć zdobycia wiedzy i możliwości pracy zawodowej były prawdziwymi motywami ich studiów. Tak uczyła się starsza siostra mamy, późniejsza filozofka, ciocia Runia. Koniec cytatu. Cywińska ciepło wspomina ostatnią wizytę wujostwa Romanów w Kamieniu, tym lubelskim, gdzieś na początku wojny. Wydobywa z pamięci dziecka, bo miała jakieś 6-7 lat, myślę, postać wuja Edzia w dworze, który na tarasie, gdzie jeszcze, zdaje się, nie było elektryczności, w letni wieczór snuł piękną baśń z 1001 nocy o Aladynie i jego lampie. No i ewokuje całą tę sytuację i rozwija już w kontekście pasji zbierania lamp przez swojego męża, Cywińska. Po maturze w Lwowie średnia panna Łuszczewska, Seweryna Maria, to drugie imię było bardzo rzadko używane, ale się zdarza je spotkać, podejmuje studia filozoficzne pod kierunkiem profesorów Twardowskiego, Ajdukiewicza, Romana Ingardena, Wartenberga oraz studia matematyczne pod kierunkiem także profesorów Hugo Steinhausa i Stefana Banacha. Wszystko to na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie. I są to lata 1922-1925. Kończąc je w 1927-28 roku. Jeden rok przerwy spędza Łuszczewska jeszcze jako nauczycielka prywatna we Francji cały rok, więc szlifuje język, a właściwie języki, bo zna ich kilka. Cały ten etap studiów poświadczają udostępnione w postaci skanów przez Muzeum UAM, które zadziałało fantastycznie, tylko ja miałam bardzo dużo materiału, żeby to wszystko jakoś odczytać i pozbierać. Są tam 3 książeczki, 3 legitymacje wydane przez Uniwersytet Lwowski o kolejno numerach. Pominę już to, bo nie mamy czasu. Zawierające wpisy zaliczanych przedmiotów, oceny egzaminacyjne, na ogół bardzo dobre i celujące. Do wglądu uzyskałam również 16 świadectw, tak to się nazywa, to są druki wypełnione i to są świadectwa zdanych egzaminów oraz ocenianych kolokwiów. Tam są tytuły podejmowanych w ramach tych kolokwiów tematów przez Sewerynę Łuszczewską. Po ukończeniu
studiów Seweryna Łuszczewska podejmuje pracę pedagogiczną w różnych innych placówkach, po czym, jak można sądzić, w następstwie uczestnictwa w seminariach profesora Kazimierza Twardowskiego, no tutaj były prezentowane te zdjęcia, na których właściwie w każdym, prawie w każdym konfiguracji jest obecna ona. No, w następstwie chyba tych spotkań jednak uzyskuje doktorat na podstawie pracy o wyrazach okazjonalnych i ten doktorat jest obroniony 3 grudnia 1932 roku. W związku z czym zostaje w roku następnym zatrudniona jako asystentka w Katedrze Filozofii I kierowanej przez profesora Kazimierza Ajdukiewicza. W 1934 roku poślubia Edwarda Edmunda Ksawerego trojga imion Romana z tym właśnie Haniemym, który urodził się w roku 1900, więc jest starszy te 4 lata od małżonki. To był obiecujący nauczyciel, jak pisze Cywińska, szkół średnich oraz badacz, chyba logik, na pewno logik, pozostający w kręgu filozoficzno-logicznej szkoły w Lwowie. I zmiana tego nazwiska, czyli dołożenie nazwiska po mężu, stąd dzisiaj miałam pytanie tam w sprawie Filozofówny. No, jest odnotowana w jednej z legitymacji uniwersyteckich. Wraz z wybuchem wojny zaczyna się dramat. I tutaj idę głównie za relacją Tadeusza Batoga, ucznia Seweryny Łuszczewskiej, który pozostawił notę żałobną po jej śmierci, wydaną w Studiach Filozoficznych nr 1 w 1979 roku. Z wybuchem wojny Seweryna Łuszczewska-Romahnowa zostaje, jak wiele innych, usunięta z uniwersytetu. W 1939-1940 roku podejmuje pracę w szkołach średnich różnych w Lwowie, uczy matematyki, a także astronomii w języku ukraińskim, albo przebywając w Kamieniu, czyli w majątku szwagra, utrzymuje się z udzielania lekcji prywatnych. W 1943 roku zostają wraz z mężem zaaresztowani, przetrzymywani przez 3 miesiące w więzieniu Gestapo w Lwowie, po czym przekazani, że tak to ujmę, do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie we wrześniu tego roku, 1943, zostaje zamordowany lub umiera na tyfus. Nie wiem, co jest tutaj właściwe, czy co jest lepsze. Edward Roman. Seweryna, pozostając w kontakcie z siostrą Elżbietą, czyli matką Izabeli Cywińskiej, w grypsie obozowym opublikowanym przez siostrzenicę, bo właśnie w tej książce autobiograficznej Cywińska reprodukuje skan tego grypsu, pisze, jak dowiedziała się o śmierci męża, bo przecież w obozach kobiety i mężczyźni byli rozdzieleni, i jednocześnie prosi, żeby nie pytać ją o to, ponieważ ona nie jest w stanie o tym korespondować. I to jest gryps, w którym no właśnie pojawiły się te choinki, o których mówiłam wczoraj i które są dla mnie świadectwem wiarygodności wczorajszej prezentacji naszej ostatniej, pani no, z Kanady, czy tam ze Stanów, pani doktor Śliwy. Rzeczywiście ona wspomina w tym grypsie, że tutaj szykuje się Wigilia, wszyscy już czekają, przywieźli nam choinki i tak dalej, i tak dalej. W innym grypsie, udostępnionym tym razem przez Muzeum UAM, potwierdza wiadomość o śmierci, bo nie będzie grobu Edwarda, oraz jest świadoma, że czeka ją dalsza wywózka, najpewniej do KL Ravensbrück. Jednocześnie przypuszcza, iż będzie wywieziona no właśnie dalej do tego obozu pracy
Kolejny list, który znalazłam też w tych skanach, na formularzu, pierwszy raz coś takiego widziałam, na formularzu obozowym, pisany po niemiecku, datowany maj 1944, choć słabo bardzo czytelny, pozwala określić jej miejsce przeznaczenia. Z Ravensbrück zostaje przewieziona do Buchenwaldu koło Lipska. Był to najpewniej jeden z podobozów, największy podobóz kobiecy organizowany przez Hasag, taką niemiecką firmę metalową, mającą swoje lokalizacje także w Polsce. Znalazłam te lokalizacje, to jest Skarżysko-Kamienna, Częstochowa, no i tam te kobiety były zapędzone do roboty. Wszystkie te wydarzenia streszcza niejako dokument wyjściowy, ten, do którego dotarłam, a więc ta legitymacja czy Ausweis numer A68, której skany uzyskałam tylko do wglądu, więc mowy nie ma, żebym mogła cokolwiek reprodukować, na razie powiedzmy. Na wewnętrznej stronie zdjęcia jest zdjęcie w okularach Seweryny Łuszczewskiej-Roman. No, wszystkie dane, urodzona i tak dalej, wszystko się zgadza. Marit, wyznanie rzymskokatolickie, Marit single nie, wolny, czyli wdowa, narodowość polska, uwięziona w obozie koncentracyjnym 29 maja 1943, przebywała w obozie pod numerem Majdanek 485, Ravensbrück, brak numeru, Buchenwald, Lipsk, numer 4100. Zwolniona z obozu dnia 17 kwietnia 1945 roku i dopisek odręczny ucieczka. Końcówki żeńskie dodałam ja. Wiarygodność powyższych danych stwierdzają na tym dokumencie świadkowie, dokładnie dwie świadkinie. Jedna, jej koleżanki z tego podobozu w Buchenwaldzie, ich numery, dane, nazwiska, numery bardzo bliskie numeru 4100, tego, który z Buchenwaldu nosiła Romahnowa. A więc ucieczka z ostatniego etapu obozowego, najpewniej z tak zwanego Marszu Śmierci, kiedy to naziści rozpędzali jeszcze żywych więźniów, zacierając ślady swoich zbrodni. Co się dzieje dalej? Ja nie wiem, czy ja jeszcze mam czas. Pani profesor, jeszcze jest 10 minut około na pani profesor wystąpienie przeznaczone. Więc No to ja powinnam dać radę. Dobrze. W odkrytym wśród akt osobowych Seweryny Romahnowej w archiwum podaniu o pracę w Uniwersytecie Poznańskim na stanowisku adiunkta, to taki bardzo obszerny druk, bardzo szczegółowo badający kandydatkę, wypełniony własnoręcznie, datowany, to jest pierwsze jakieś takie tego typu podanie, które tam znalazłam, datowane na 5 kwietnia 1950 roku. W punkcie 30, tam jest jeszcze więcej punktów, ale ten był ważny. W tym punkcie pytania są takie. Zatrudnienie lub sposób zarobkowania, miejsce pobytu i środki utrzymania po uzyskaniu niepodległości i obecnie. Co tam czytamy? Nordheim koło Hanoweru, pracodawca UNRWA. Wszyscy starsi wiekiem wiedzą, czym była UNRWA w powojennej Polsce. Rodzaj zajęcia, stanowisko, urzędniczka, czasokres, lipiec 1945, październik 1946, przyczyny zwolnienia, powrót do Polski. Przejęta przez amerykańskich aliantów z biegłą znajomością kluczowych języków francuski, niemiecki, angielski, biegle ukraiński, także, bo uczyła, rosyjski, napisała gdzieś tam rozumiem. Znalazła pracę w działającej tam Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw rozwoju i odbudowy. Tak tłumaczy się
UNRę. Ta agencja działała od 1943 roku do roku 1947, więc musiała być likwidowana w 1946 i Romahnowa zwijała żagle, bo wraca do Polski. Gdzieś się zgubiłam. Gdzie wraca do kraju, do Poznania, musiała być korespondencja w tej sprawie, gdzie znajdzie opiekę swojego ostatniego mistrza, a więc profesora Kazimierza Ajdukiewicza. Ponieważ ten pełnił od 1945 roku funkcję kierownika Katedry Teorii i Metodologii Nauk w Uniwersytecie Poznańskim, a następnie to już lata 1948-1952 piastował funkcję rektora. Z pewnością ta funkcja wysoka Ajdukiewicza była rękojmią bezpieczeństwa tego powrotu. Po przeniesieniu się zaś profesora Ajdukiewicza do Warszawy, co było w 1954 roku, obejmuje ona, czyli Seweryna Romahnowa, kierownictwo katedry, gdzie wytrwa do 30 września 1974 roku, kiedy to przejdzie na emeryturę. Podupada bowiem na zdrowiu, umiera w Poznaniu 27 czerwca 1978 roku. Siostrzenica Izabela Cywińska z podziwem, ale i z troską pisze o swojej uczonej ciotce, której potrzeby życiowe wydają się jej niezwykle ograniczone. Pomieszkując u niej czasami, zwłaszcza na początku swoich studiów, bo studiowała na Uniwersytecie Poznańskim, to jeszcze nie było UAM, bo chciano temu uniwersytetowi sprezentować imię Stalina, ale szybko wymyślono, że przecież mamy takiego ważnego poetę, to może się zgodzą i dostaniemy jego jako patrona. No i to się udało. A Cywińska w latach 50. studiowała, jeszcze nie było pewne. Obserwuje brak własnego mieszkania i całkowite niemal skupienie na pracy zawodowej. Istotnie. Seweryna Romahnowa mieszkała najpierw na pokoiku u profesorostwa Ajdukiewiczów, następnie dłuższy czas w domu profesorów na ulicy Libelta 22. To jest w eleganckiej, śródmiejskiej lokalizacji pomieszczony piękny budynek i właśnie w związku z tymi obchodzonymi rocznicami została tam ufundowana tablica pamiątkowa przedstawiająca wszystkich mieszkańców tego domu. Przez te 105 lat, proszę Państwa, uzbierało się 40, bo tak w rzędzie jest 8 razy 5 to 40, jak pomnożyłam. I wśród tych 40 ona jest jedyną kobietą. Są tam fotki, no więc łatwo rozpoznać. Tak wyglądała sytuacja, można powiedzieć, ten parytet płci w uniwersytecie moim przez czas długi. Dopiero pod koniec życia, w latach 70., znajdujemy jej ostatni już adres inny, na ulicy Słowiańskiej 16, mieszkania 7. To jest dość niedaleko ode mnie ta sama dzielnica Winogrady. Należałoby podjąć na koniec tej biografii, skróconej oczywiście bardzo, kwestię osiągnięć badawczych profesor Romahnowej w Poznaniu. Oceny takiej dokonał jeden z jej nielicznych uczniów, Tadeusz Batuk. Miała w ogóle tych uczniów 4, sami mężczyźni, który w tej wspomnianej tutaj nocie żałobnej, cytuję, przedstawia najobszerniejszy, bo liczący 25 pozycji spis jej publikacji. Zamieszczone jest to w studiach filozoficznych już tutaj przypomnianych. Dzieli on ten dorobek na 3 grupy: prace logiczno-matematyczne, 2 artykuły metodologiczne, artykuły z zakresu historii, logiki i metodologii.
I czasu nie było, więc sięgnęłam tylko do przynależącego do grupy ostatniej, niezwykle obszernego tutaj działu, a właściwie dzieła. Otóż, proszę Państwa, Seweryna Łuszczewska-Romahnowa przetłumaczyła na język nasz polski słynne dzieło Antoine Arnauda, Pierre'a Nicola, Logika, czyli sztuka myślenia. Tak to brzmi po polsku tytuł. I to dzieło liczące 531 stron zostało wydane w Bibliotece Klasyków Filozofii w roku 1958. A więc w 10 mniej więcej lat po powrocie do kraju. Przetłumaczyła, opracowała, opatrzyła wstępem. Można mniemać, iż była to praca na miarę idei logoterapii Wiktora Frankla. To też słynny więzień chyba Auschwitzu. Podjął pracę psychologiczną i właśnie przedstawił swoją logopedię. To taka idea poszukiwania sensu po zagładzie. Dziękuję bardzo. Zmieściłam się. O. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo pani profesor. Ja sobie tutaj pozwolę pokazać, co pani zrobiła. Tutaj jest Łuszczewska, ona była rzeczywiście chyba największą pięknością, a wśród przedstawicielek Szkoły Warszawskiej tutaj jest jej siostra, czyli mamy projekty reprodukowane tutaj w naszym albumie. Chciałam zapytać, czy pani profesor może potwierdzić tę hipotezę, że Łuszczewska i jej mąż Roman zostali aresztowani prawdopodobnie dlatego, że jej mąż przed wojną publikował pisma antyfaszystowskie. Zdaje się, że on był autorem takich dość mocno krytykujących Hitlera tekstów i obawiam się, że on już był na liście, bo to było tak, że jak Niemcy wchodzili tutaj do polskich miast, mieli przygotowane już listy po prostu osób, bo oni zostali aresztowani bardzo szybko po powrocie do tego mieszkania, z tego co pamiętam. Czy pani profesor coś wie na ten temat? Ja nic na temat działalności małżonka profesor Romahnowej nie wiem, poza tymi danymi, które tutaj przedstawiłam. Wiem z noty profesora Batoga, skąd się wzięło to H nieszczęsne, które najczęściej wypada, bo my piszemy Roman po polsku, a to jest nazwisko zgermanizowane. Się miał ze szlachty tutaj północno-mazowieckiej, właściwie z Warmii, która w czasach tam XIX wieku, czyli czasach intensywnej germanizacji, no właśnie dostała taką wersję nazwiska, no i potem tak to poszło. Niewykluczone, że nie chcieli podpisać Volkslisty, bo nazwisko wskazywało no, na jakieś tutaj koneksje, ale nie chciane. I znalazłam w teczce w archiwum i to mam spisane, ale już nie miałam siły, żeby to jakoś wpleść, tylko jedną wypowiedź Romahnowej, w której ona pisze, że zostali z mężem posądzeni o przynależność do jakiejś niewłaściwej organizacji i za to znaleźli się w obozie. I to jest wszystko, co mogę powiedzieć na temat. I to ja chciałam tylko... Tak, chciałam pani zbieżny z pani sugestią. Aha. Chciałabym tutaj jeszcze pani profesor uspokoić, że w ostatniej korekcie udało mi się tę literówkę poprawić. Ja nie miałam siły już prosić, bo po prostu już w ostatniej było mi głupio. Nie, to przecież jest normalne. Czasami też automaty poprawiają te nazwiska, więc to nie. Ale w każdym razie już tutaj w oficjalnym programu jest właściwa forma. Dobrze, myślę, że mamy czas jeszcze na jedno krótkie pytanie lub uwagę. Bardzo proszę, czy ktoś chciałby? Bardzo proszę, Zuzanko. Dziękuję panią za piękną prezentację. Przepraszam, nie będzie może poprawnie po polsku. Wiem, że w dziennikach Twardowskiego jest także o Romahnowie, właśnie o ich mężostwie i ona
wydaje się, że Twardowski nie był zupełnie zadowolony właśnie z jej mężem. I właśnie byłam zdziwiona, kiedy pani powiedziała, że on jest także szlachcicem, więc chciałabym pani zapytać, jeżeli nie wie powodu tego, że Twardowski nie był zadowolony, że ona weszła za mężem z Romanem. Dziękuję. Nie, zupełnie nie mam pojęcia o tych sprawach. Nie, ja nigdy się jakoś nie dokopałam, no może nie kopałam dość głęboko w tych takich sprawach romansownych bardziej. Ja myślę, że no, to był spory fart, że kobieta osiągająca przed wojną wiek około 30 lat, bo ona miała właśnie, dochodziła 30, że się udaje jej wyjść za mąż, bo bez tego ani rusz. Proszę Państwa, w tamtych czasach to nie było żartów, żeby tam jakimś się zasłaniać rodowym własnym nazwiskiem. Tam trzeba było mieć męża. To nie ulega dla mnie kwestii. Inaczej jest dzisiaj. No, ale ja nic nie wiem, żeby mistrz nie życzył sobie tego orzenku. Skoro rodzina się godziła, ja się raczej, muszę powiedzieć, spodziewałam jakichś pikantniejszych szczegółów. Brzydko to wygląda, ale tu plotkujemy. No niestety u Cywińskiej, że ona rąbka tajemnicy jakoś uchyli i coś na temat tego Romana tam napisze. A ona napisała piękne słowa, że pamięta tego wujka Edzia, który siedzi na tarasie i opowiada baśń o Aladynie i jego cudownej lampie. Ja oczywiście natychmiast rzuciłam się na tę baśń, którą tam z dzieciństwa wszyscy znamy, mam nadzieję nadal, bo są setki adaptacji disneyowskich, nie disneyowskich, coraz bardziej koszmarnych, ale ja sięgnęłam oczywiście po takie źródłowe, ponieważ Bolesław Leśmian napisał takie klechdy sezamowe i to w moim dzieciństwie była lektura, bo myśmy czytali książki, proszę Państwa, albo nam czytano. I tam jest baśń o Aladynie i o lampie cudownej i jest to wspaniała baśń, polecam, długa. Ciężko tam odnaleźć główny sens, ale on jest. I Cywińska, jako wiadomo, no to doświadczona, wspaniała reżyserka, wiedziała, co robi, żeniąc to opowiadanie, to wspomnienie małego dziecka z pasją swojego męża, bo pan mąż, to jest też znany, znakomity aktor, nie pamiętam, Kazimierz może Michałowski czy coś takiego, on ma pasję, bo on żyje i zbiera lampy. No i tak to było. Tak to jest. Bardzo proszę zajrzeć do tej dziewczyny z kamienia, bo tam naprawdę ze smakiem Cywińska sprawy wyłuszcza, ale nic więcej nie wiem. Może się dowiem. Dziękujemy bardzo. Tutaj tak, jeszcze widzę, że pan profesor Domański, ale bardzo prosimy króciutko, bo już jesteśmy troszkę po czasie. No to króciutko, to nie wiem, dzień dobry Państwu, bo mam tutaj akt ślubu Cywińskiej i Romana, co może być zabawne. I jeżeli To jej Państwo drugi mąż. jeśli Państwo są zainteresowani, to mogę spróbować to rzucić na, ale żeby to było. Ale Cywiński czy Łuszczeński? Znaczy nie, przepraszam, Łuszczewskiej i Romana. To bardzo prosimy. Bardzo prosimy. A ja tu w międzyczasie powiem, że Twardowski miał zastrzeżenia chyba dlatego, że po prostu nie znał tego Romana. On przyjechał do Lwowa jakoś niedługo przed tym ślubem i natomiast Łuszczewska to była bardzo blisko związana z Twardowskim osoba, ponieważ ona była przecież wnuczką Dzieduszyckiego. Z Dzieduszyckim Twardowski się przyjaźnił. Dzieduszyckiego był nauczycielem. O proszę, mamy. Ślub się odbył w takiej małej miejscowości Zarzecze. Jak widzimy, świadkami był Andrzej Cywiński, Hares Bonorum, czyli właściciel ziemski, i Ludwik Grodzki, także właściciel ziemski. Jeśli chodzi o pana młodego, Edmund Ksawery, dwóch imion binominic Roman, profesor gimnazjum, syn Gustawa i Heleny Rębielińskiej, urodzony w Chełmnie 31 stycznia 1900, panna młoda, że tak powiem, Seweryna Marianna Binominum też, czyli dwóch imion, Łuszczewska, asystentka uniwersytetu, córka Konrada i Marii Antoniny,
Antoninu chyba. Antoniny, tak, z Dzieduszyckich. Z Dzieduszyckich, urodzona w Szanno, parafia Zborów. No, 10 sierpień 1904, tutaj jest jako miejsce urodzenia. Zgadza. Zgoda parafii świętej Marii Magdaleny z Lwowa na to, żeby w tym małym kościółku w Zarzeczu ten ślub Anno Domini 1934, 19 julii, czyli 19 lipca mógł się odbyć. To tak jako ciekawostkę. Przepraszam za zabranie czasu. Wesele bez huku. Bez huku, tak. Jako ciekawostkę to sobie No nadzwyczajnie. Wielkie dzięki. Tak, pan profesor Domański jest niesamowity, na każdą okazję ma jakiś akt ślubu przygotowany. Tak. Bardzo dziękuję. I tym samym przechodzimy dalej. Następnym naszym Dziękuję. prelegentem jest, bardzo dziękujemy jeszcze raz pani profesor. Naszym następnym prelegentem jest pan profesor Ryszard Mordarski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i pan profesor opowie o Irenie Panenkowej. Mam tam włożyć, tak? Tak, to jest. Mogę ci tutaj wymieniać te slajdy. A, dobrze. To gdzie mam stanąć? Tutaj, tak. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, moja prezentacja nie będzie dotyczyła przede wszystkim życiorysu, choć ta osoba, o której ja będę mówił, to miała bardzo bujny życiorys. Ona jest o tyle ważna, pani Irena Panenkowa-Jawicówna, dlatego że to jest pierwsza doktorka Kazimierza Twardowskiego. Urodziła się w 1879, zmarła w 1969, 90 lat żyła, bardzo długie i bogate życie. Króciutko biografię. Urodzona w Warszawie w 1879, studiowała na Uniwersytecie Lwowskim 1895-905. W 1905 roku praca seminaryjna o teorii sądów przeczących, którą napisała pod kierunkiem Kazimierza Twardowskiego, została uznana za pracę doktorską. Po studiach odeszła od filozofii, poświęciła się głównie publicystyce politycznej, pracy dziennikarskiej, takiej działalności niepodległościowej. Z jej życia ważna data to jest 11 listopada 1941 rok, gdy została aresztowana i była więziona w obozach w Ravensbrück, Majdanek, Auschwitz, aż do 1945 roku, czyli ponad 3 lata. Więc to doświadczenie obozowe tutaj tych kobiet, prawda, to jest kolejna, która miała bardzo długie doświadczenie obozowe. Po wojnie pracowała jako dziennikarka w pismach katolickich, zmarła w przytułku zakonnym w Górze Kalwarii w 1969 roku, pochowana tutaj w Warszawie na cmentarzu powązkowskim. Aktywność intelektualna bardzo bogata i rzeczywiście tutaj taka biografia, gdyby ktoś napisał, można powiedzieć, taką biografię jej życia, to myślę, że ona byłaby pasjonująca. Otóż ja wyróżniłem tutaj kilka takich dziedzin, w których ona była aktywna. No, w filozofii do doktoratu i to jest ta praca Sądy przeczące i twierdzące, która była jej pracą doktorską. To jest krótka praca, właściwie artykuł, ale taki bardzo gęsty, zwarty, dobrze napisany, taki bardzo rzeczowy. Później dziennikarstwo w bardzo różnych dziennikach, tygodnikach, takich lewicowych, bo to było związane z taką walką o niepodległość, ale również no, na przykład Bluszcz, to było takie pierwsze takie kobiece feministyczne czasopismo w Polsce i po wojnie właściwie do końca życia pracowała jako dziennikarka. Publicystyka niepodległościowa. To są takie prace w formie książek, mniejszych tekstów, większych tekstów, które były związane z różnymi kwestiami, no takimi w tym okresie, gdy Polska uzyskała niepodległość, były różne dyskusje dotyczące
no na przykład jak traktować, powiedzmy, tam pewne ziemie, właśnie Wołyń, prawda, czy Galicję i tak dalej, więc ona zabierała w tych kwestiach głos i miała pewne propozycje. Pisma polityczne wprost, co najmniej dwa takie są ważne. To jest ta legenda Piłsudskiego, czyli taka praca, która właściwie pierwsza praca, która była krytyczną pracą względem Piłsudskiego w 1922 roku napisana, jeszcze pod pseudonimem, bo można powiedzieć, no obawiała się, prawda? I druga praca w 1929 od Cezara do Wilhelma, studium o cezaryzmie. Za chwilę więcej o tej książce powiem. Pisma pedagogiczne, inspirowała się taką, można powiedzieć, nową pedagogiką, która była rozwijana przez kobiety, co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych, i ona próbowała to trochę w Polsce jakoś implementować. Miała pewne sukcesy, bo zrobiła szkołę dla dzieci, właściwie dla takich nastolatków w Starej Wsi, i to był taki projekt właśnie tej nowej edukacji. Prawda? No, działalność pisarska i taka poetycka. Jest jedna jej powieść, taka trochę oparta na wątkach autobiograficznych. Bardzo ciekawy, taki patriotyczny dramat w 4 aktach Łukasiński i wiersze obozowe, które zebrała wiersze obozowe, co ciekawe, kobiet właśnie więzionych w Ravensbrück, i opublikowała w 59, o ile się nie mylę, może teraz się mylę. No i działalność translatorska, głównie z języka angielskiego, tłumaczyła książki, co najmniej 3 książki, są takie dosyć grube książki, przetłumaczyła, poświęcone edukacji, wychowaniu, kształtowaniu charakteru człowieka, więc takie, można powiedzieć, no, mające pewien charakter pedagogiczny. Proszę bardzo. Krótko, bardzo krótko, bo to już przedstawiałem tutaj u pani profesor Brożek na seminarium nawet 2 razy, więc bardzo krótko o tej pracy doktorskiej, sądy przeczące i twierdzące. Otóż to była praca, która tam właśnie w środowisku Twardowskiego, ta dyskusja o sądach, prawda, to była w tym okresie taka bardzo żywa. I ona tą swoją pracą właśnie podważyła tą taką klasyczną ortodoksję, która twierdziła, że sądy twierdzące są ważniejsze właśnie z tego powodu, że zdania przeczące dowodzone są zawsze za pomocą zdania twierdzącego. Więc to była taka od Arystotelesa idąca tradycja, aż do takiego logika Zygwarta, niemieckiego, takiego neokantysty, który w latach 60. XIX wieku napisał taki podręcznik do logiki, i Panenkowa głównie z nim dyskutowała w tym swoim artykule. Otóż on twierdził podobnie właśnie jak Arystoteles i cała ta tradycja, że sąd twierdzący jest pierwotny i niezależny, a sąd przeczący jest pochodny, czyli właśnie taki niesamoistny, ma sens tylko w odniesieniu do zdań twierdzących. Stąd przeczenia nie da się zdefiniować, gdyż one mają taką funkcję prywacyjną, czyli właściwie same w sobie nie istnieją. Prawda? Są brakiem, właśnie negacją twierdzenia. Więc w przeczeniu zachowane są wszystkie elementy sądu twierdzącego, do których dodana jest tylko negacja. Prawda? Proszę dalej. I Panenkowa krytykuje tą tezę z 3 punktów widzenia. Z psychologicznego, logicznego i teoriopoznawczego. Z psychologicznego takie podaje argumenty. Sądy twierdzące i przeczące są równorzędne. Następnie teoria o prywacyjnym rozumieniu sądu przeczącego nie da się utrzymać, gdyż ujemne stany psychiczne są takimi samymi faktami świadomości jak stany dodatnie, te pozytywne stany. I po trzecie, skoro przeczenie jest czynnością umysłu, to musi być czymś pozytywnym, co stwierdzamy w doświadczeniu wewnętrznym. Jako aktywna czynność zarówno afirmacja, jak i negacja nadaje sądzeniu równoważny czynnik przekonaniowy.
To były te argumenty psychologiczne. Z logicznego punktu widzenia też 3 takie główne argumenty. Twierdzi, że zachodzi odpowiedniość, niezależność logiczna sądów twierdzących i przeczących. Logiczna analiza sądu pokazuje, że kompleks przedstawień jest stosunkiem podmiotu do orzeczenia, połączonych łącznikiem jest. I tutaj polemika z Sigwartem, jeżeli w łączniku tkwi istota sądu, a więc że przeczenie dotyczące łącznika jest sądem o sądzie, to musielibyśmy również przyjąć, że twierdzenie dotyczące łącznika też jest zawsze sądem o sądzie, a ona twierdzi, że tak nie jest. Stąd absurdalne wydaje się założenie, że przedmiotem sądu przeczącego jest zawsze sąd twierdzący. I z teoriopoznawczego punktu widzenia tutaj miała najwięcej wątpliwości, mówi tutaj najtrudniej jest jak gdyby to pokazać, że sądy przeczące są autonomiczne, ale uważa, że wartość sądów twierdzących jest wyższa od przeczących, gdyż w działalności wiedzotwórczej poszukujemy twierdzeń o rzeczywistości właśnie wyrażanych w sądach twierdzących, więc nie w przeczących, tylko w twierdzących. Ale sądy przeczące na przykład przez wykluczenie pewnych twierdzeń zwiększają prawdopodobieństwo natrafienia na prawdziwy sąd twierdzący. Wprawdzie nie rozszerzają wiedzy, ale konstatują przynajmniej naszą niewiedzę. Więc to pierwsze by było. Drugie, w każdym przeczeniu, gdy wykluczamy jakąś cechę, to albo wskazujemy na inną cechę równoważną z sądem twierdzącym, albo wskazujemy na cały szereg prawdopodobnych sądów twierdzących, które wykluczają tę jedną cechę. I po trzecie, pomimo tego, że przeczenia fałszywych twierdzeń nie składają się jeszcze na naszą wiedzę, to sąd przeczący stwierdzający, że jakiś sąd twierdzący jest fałszywy, mylny, jak ona to nazywa, jest całkowicie równowartościowy sądowi twierdzącemu, bo ma dla naszej wiedzy to samo znaczenie. Prawda? Więc ergo z tego by wynikało, że sądy przeczące mają autonomiczną wartość podobną jak sądy twierdzące. No, co było do udowodnienia w tej krótkiej pracy. Przejdę teraz, proszę Państwa, do tego studium o cezaryzmie, dlatego że chciałem jak gdyby pokazać coś, o czym się mało mówi w szkole lwowsko-warszawskiej, to może jest trochę tak na uboczu szkoły, mianowicie filozofia polityczna. Otóż w 1929 roku ona napisała taką krótką, niespełna 100-stronicową pracę, która była poświęcona studium cezaryzmu. Taka kwestia, która była dyskutowana wtedy w parlamencie polskim, no dotyczyła tego, jak Piłsudskiego potraktować, czy to demokratycznie, jak gdyby uchwalić konstytucję, czy też no, dać jakieś takie szczególne uprawnienia temu, powiedzmy, temu władcy, który by miał jak gdyby takie ekstraordynaryjne pewne możliwości wydawania różnych decyzji politycznych. I tam był taki poseł Hołówko z bezpartyjnego bloku współpracy z rządem. Zresztą zabity przez Ukraińców w 1931 roku w Truskawcu. I on był wielkim orędownikiem tego, żeby Piłsudski miał jak gdyby jakieś takie szczególne plenipotencje, tak? Takie ponaddemokratyczne. I Panenkowa, można powiedzieć, no, trochę w polemice, uczestnicząc w pewnej takiej bieżącej polityce, napisała bardzo ciekawe studium, które moim zdaniem jest takim no, jednym z pierwszych w ogóle w XX wieku, takim studium tyranii, prawda? Bo ten cezaryzm, o którym ona mówi, to właśnie ona go rozumie jako właśnie taki polityczny autorytaryzm, despotyzm czy tyranię. Uważa, że twórcą cezaryzmu był Juliusz Cezar, no ale tam oczywiście w książce innych wymienia Aleksandra, Napoleona, Wilhelma, Lenina nawet, no jeszcze nie znała Stalina, prawda, Hitlera, bo pewnie też by ich dołączyła. Otóż jakie są te źródła cezaryzmu, czyli tej takiej autorytarnej władzy? Gdy ona analizuje jak gdyby początki w starożytnym Rzymie, tak jak Juliusz Cezar przejmuje władzę, to ona wskazuje takie elementy, że rodzi się ze zwyrodnienia demokracji w demagogię, zachowuje jednak formę ustroju demokratycznego, ale bez treści, wypłukuje treść. I jest związany genetycznie z demokracją, bo jak gdyby z niej się jakoś wywodzi, ale zmierza, ona to twierdzi, z nieubłaganą logiką do teokracji,
jako takiej naturalnej, nieuniknionej konsekwencji, dlatego że to jedynowładztwo Cezara tak było rozumiane, że on posiadał jak gdyby takie atrybuty boskie, prawda? Czyli właśnie wszechwładzę, nieomylność, wszechwiedzę i tak dalej. Prawda? Jakie były te cechy cezaryzmu właśnie Juliusza Cezara, czyli tam u źródeł? Ona bardzo pozytywnie wypowiada się o Juliuszu Cezarze. Mówi, że to genialny polityk, ale tam się zaczyna jak gdyby pewna taka deprawacja systemu parlamentarnego i demokratycznego i ona później toczy się w całym Cesarstwie Rzymskim aż do upadku cesarstwa. Cechy cezaryzmu. Otóż zdobył władzę dzięki armii. Uważa, że to jest jak gdyby taka, można powiedzieć, zdobycie władzy niedemokratyczne, ale później usunął armię z życia politycznego. Nie zawsze to kolejni Cezarowie robili. To, co najważniejsze, złamał powagę władzy demokratycznej w ten sposób, że upokorzył, zniwelował Senat, czyli parlament, prawda, jako właśnie taki czynnik autonomiczny i niezależny. Ona to nawet nazywa skundlenie Senatu, prawda, takim określeniem. No i to spowodowało w ogóle zniszczenie sumienia obywatelskiego, myśli niezależnej, właściwie takiego niszczenia najlepszych, to co Panenkowa nazywa, że to takie prawo tyranów. Zawsze to tak działa. Jakie były skutki? Zahamowanie postępu poprzez taki permanentny konflikt między władzą despotyczną a interesem ogółu. Prawda? To zawsze jak ten konflikt w państwie narasta, to hamuje się postęp. Co to powoduje? Pesymizm w myśleniu o przyszłości, niechęć do działania wśród elit, sfery wykształcone uciekają w estetyzm, w prywatność, a lud w zabobon, magię, wróżbiarstwo. Niszczy się geniusz, talent, pojawia się taki serwilizm, korupcja, upadek poziomu życia, zniszczenie wolności sumienia obywatelskiego. Prawda? Ona uważa, że Rzym właśnie poprzez 300 lat takiego cezaryzmu całkowicie swobodnie uległ barbarzyńcy. To, co jest najważniejsze, cezaryzm a prawo, jak taka autorytarna władza traktuje prawo państwowe. Otóż fikcja legitymizacji władzy, dlatego że Cezar zawsze był narzucony przez armię, a Senat nadawał post factum dopiero jakąś taką prawną postawę. Panenkowa pokazuje, że w 235 roku cesarz Maximus w ogóle już zrezygnował z tego potwierdzenia wtórnego Senatu, ale to jeszcze gorzej było, bo to doprowadziło do wojen domowych i dużych niepokojów społecznych. Druga rzecz, powstaje nieusuwalna sprzeczność pomiędzy nieograniczoną władzą Cezara, a ograniczoną normą prawa. Więc zawsze będzie to albo Cezar, albo prawo. Prawda? Ta dychotomia zawsze się będzie pojawiała. Jeżeli chcemy mieć rządy prawa, nie może być rządów Cezara, jeżeli będzie Cezar, nie będzie rządów prawa. Ta zasada lex de imperio, czyli władca absolutny może po prostu wszystko robić, może zawsze odwołać swój podpis, prawda, wcześniejszą ustawę. I władza absolutna, to jest ta zasada taka, można powiedzieć, stała w filozofii polityki. Władza absolutna korumpuje absolutnie. Ona tu podaje, że nawet Marek Aureliusz, taki filozof, bardzo porządny, szlachetny cesarz, nie oparł się temu, żeby swojego syna właśnie na tron wprowadzić, a wcześniej zawsze ci cesarze byli wybieralni, prawda? On już usiłował jak gdyby takie rodzinne, prawda? Że nawet tego najbardziej szlachetnego władcę nie udało się, prawda, u niego, musiał te rodzinne, prawda, koligacje wykorzystać. Powstaje coś takiego jak kult Cezarów, czyli w takiej władzy despotycznej zawsze pojawia się jakiś element kultu tego władcy. Prawda? Dlaczego? Jeżeli upada Senat, to wzrasta autorytet tego władcy aż do pewnego takiego charakteru religijnego. Czyli kult człowieka zastępuje zasadę prawną, ustrój państwa, prawda, klasyczną ideę ojczyzny.
zwłaszcza na prowincji, Panenkowa mówi, zwłaszcza na prowincji w Cesarstwie Rzymskim, to ten kult był traktowany poważnie. Może jeszcze w Rzymie to tam z przymrużeniem oka, ale na prowincji już traktowany był poważnie, dlatego że w kosmopolitycznym środowisku pojawia się taka potrzeba. Jeżeli nie ma jakiejś takiej ostoi prawa, to pojawia się potrzeba, żeby budować pomniki Cezara, prawda? No ale ona mówi, to nie tylko jest w starożytnym Rzymie. Ten kult jednostki, ona właśnie Lenina podawała jako przykład, prawda? Więc ten kult jednostki się przejawia zawsze w systemach despotycznych. Tak? Natomiast samych Cezarów prowadzi to do pewnej takiej nieobliczalności. Ona to nazywa szał Cezarów, prawda? Czyli poczucie nieograniczonej potęgi i władzy. Tak? Jakaś taka degrengolada moralna najbliższego otoczenia władcy, bo to zawsze jest takie, można powiedzieć, takie serwilistyczne środowisko, które schlebia temu władcy, prawda? Czyli nie jest krytyczne. To powoduje u władcy wzrastającą pogardę dla poddanych, no i to się przejawy takiego szału. To my wiemy w starożytnym Rzymie u Kaliguli, prawda, Nerona, komediantstwo, nieobliczalność, obłęd, takie fantazyjne działania, jakaś taka rozrzutność, prawda, i tak dalej. Tym, co postawiło jak gdyby pewną tamę temu rozwojowi cezaryzmu w starożytnym Rzymie, było chrześcijaństwo. I Panenkowa podaje takie powody, dlaczego chrześcijaństwo jak gdyby miało polityczną ważność wtedy, prawda? Dlatego, że chrześcijanie rezygnowali ze sprawowania kultu władcy, nawet narażając własne życie, czyli oddawali własne życie, a nie chcieli. Wielu pisarzy rzymskich, historyków, prawda, oni się bardzo dziwili, dlaczego ci chrześcijanie są tacy naiwni, że tam nie złożą ofiary, prawda, bo rozumieli religię jako taki pewien akt polityczny, prawda? A chrześcijanie inaczej rozumieli religię i dlatego odmawiali tego kultu władcy, co jak gdyby stanowiło pewien taki publiczny jak gdyby manifest. Prawda? Poza tym akcentowali bardzo powagę sumienia i godność człowieczeństwa, co w systemach autorytarnych, dyktaturach zawsze jest czymś takim, można powiedzieć, niedogodnym. Prawda? Wyznaczenie granic władzy politycznej, czyli to, co ta biblijna zasada, oddaj to, co Jezus mówił, oddaj Cezarowi to, co należy do Cezara, a to, co do Boga, oddaj Bogu. Prawda? Krytycyzm, który w związku z tym powstawał, czyli pewien krytycyzm władzy politycznej właśnie z perspektywy takiego porządku duchowego, czyli wewnętrznego, prawda? I ustanowienie Kościoła jako równoważącego absolutyzm władzy, czyli instytucji pewnej, która równoważyła ten absolutyzm władzy politycznej. Taki przykład, który Panenkowa podaje, że biskup Ambroży, prawda, w Mediolanie nie wpuścił cesarza Teodozjusza do katedry za karę za rzeź, którą on dokonał wcześniej w Tesalonice. Prawda? Czyli jak gdyby miał taką siłę, że mógł się przeciwstawić. Prawda? Panenkowa mówi tak: antidotum na cezaryzm jest system parlamentarny. I jakie system parlamentarny musi mieć cechy, żeby był, można powiedzieć, takim dobrym przeciwstawieniem się autorytaryzmowi. Czyli musi realizować ideę kompromisu i pojednawczości, czyli taki właśnie równoważyć tradycję i postęp, prawda, wśród obywateli. Ideę praworządności i lojalności, czyli ta zasada właśnie legalizmu, jak gdyby zaufania do prawa i podporządkowaniu się prawu, i zasada fair play, czyli że to wszystkich dotyczy. Prawda? I idea rzeczowości, praktyczności, zdrowego rozsądku, czyli dzisiaj na przykład jest w polityce, prawda, bieżącej, że się odwołujemy do zdrowego rozsądku. Prawda? Więc czegoś takiego, co można powiedzieć przeważa takie bardzo teoretyczne rozważania.
5 minut, to tak, to wyrobi się. Ustrój republikański jako alternatywa dla cesaryzmu. Określona konstytucyjnie wybieralność wszystkich organów władzy, nie może być fikcyjnej wybieralności, to partyjniactwo, to Twardowski, prawda, też to o tym pisał, prawda, i równowaga władz, prawda, czyli rząd musi być odpowiedzialny przed parlamentem. Dobrze. I zagrożenia, jakie, że tak powiem, pojawiają się współcześnie, takim współczesnym cesaryzmem. Ona wymienia dwa: komunizm i faszyzm, prawda? Pamiętamy, to jest 1929 rok, gdy ona pisze, prawda? W obu tych nurtach tak uważa, że wszechwładza państwa jak gdyby jest właśnie takim zagrożeniem dla wolności osobistej, tworzy tą psychikę niewolniczą. Polska myśl republikańska, którą ona uważa, że jest taką, można powiedzieć, wzorcową w Europie, to jest taka myśl, która właściwie pomiędzy tymi skrajnościami takimi, z jednej strony tego despotyzmu, a z drugiej strony tej takiej samowoli, demagogii szlacheckiej powinna się rozwijać, i tutaj miała taki rys romantyczny, no to wśród tych autorów nawet właśnie w szkole, wychowana w szkole warszawskiej, jednak się nie oparła temu. Poproszę. I podsumowanie krótkie, żebyśmy się wyrobili. Podsumowanie tej filozofii politycznej panenkowej. No przynajmniej takie 4, myślę, że tak się nasuwają, takie 4 cechy. Otóż przedstawiła historyczną, strukturalną analizę systemów autorytarnych, no jeszcze przed Popperem, Hannah Arendt i tak dalej, prawda? Więc wprawdzie krótszą, ale bardzo gęstą, taką zwartą, dobrą analizę. Po drugie, wskazywała ustrój republikański jako właśnie tą jedyną alternatywę dla tych systemów despotycznych. Opisała podstawowe cechy republikanizmu polskiego właśnie jako wolnościowej alternatywy wobec tych alternatywnych dwudziestowiecznych systemów komunizmu, faszyzmu, i podkreśliła rolę religii chrześcijańskiej. To jest ciekawe, prawda? Rolę religii chrześcijańskiej w obronie przed tymi systemami absolutystycznymi, dyktatorskimi, jako tej wewnętrznej wolności, prawda? Że tylko religia, chrześcijaństwo daje tą wewnętrzną wolność i prawdę sumienia. Tutaj mam jeszcze cytat, ale to możemy pominąć i to by było wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. No, bardzo ciekawie to wygląda, ale mamy niewiele czasu, więc może poproszę o jedno jakieś pytanie lub komentarz do pana profesora tekstu. Bardzo proszę. Tak. Pan profesor mówił, że tutaj antidotum na ten autorytaryzm są idee chrześcijańskie. Chciałabym zapytać, jak rozumiane jest to chrześcijaństwo? Jako to chrześcijaństwo takie pierwotne, czy jako pewne struktury Kościoła? Dlatego, że jak patrzymy na historię Kościoła, to tutaj mamy, no też samo chrześcijaństwo przed autorytaryzmem nie ustrzegło, tak? Zwłaszcza papieże renesansowi, każdy papież stawiał sobie za cel postawienie swojego pomnika, tak? Więc jakby tu rozumieć to chrześcijaństwo? Jako ideę, czy jako szerzej historię? Tak, króciutko. Ona rozumie chrześcijaństwo jako ideę, czyli jako coś takiego, co daje właśnie tą wolność wewnętrzną, i to, można powiedzieć, jest podstawowym motywem, żeby się opierać autorytaryzmowi, ale Kościół chrześcijański, czyli instytucja, jest również instytucją, która, można powiedzieć, równoważy, bo jest pewną inną instytucją, która, że tak powiem, no, obok autorytaryzmu jest taką przeciwstawną instytucją. Prawda? Więc i tak bym powiedział, ale no, proszę. Dziękujemy bardzo i teraz przejdziemy do naszego kolejnego odczytu, który wygłosi pani doktor Magdalena Matusiak-Rojek z Uniwersytetu Łódzkiego. I tematem wystąpienia jest postać Janiny Kotarbińskiej. A w szczególności tytuł brzmi: Janina Kotarbińska, zarys postaci w 3 perspektywach. Sekundkę, tutaj wszystko przygotujemy.
Tak, i jeszcze teraz musimy sprawić, żeby się udostępniło to. Dobrze. Jak to zrobić teraz? Może przypnij sobie. Jeszcze sekundkę. Escape. O właśnie, tylko teraz. Aha, teraz robimy tak. Teraz niestety stale z tym jest mi się taki kłopot. Dobra, zrobimy tak. Przestawia się posprząt, samo istnieje jakby ten. Najpierw chyba, o teraz będziemy mieć to samo tu i tu. Najpierw udostępnimy, a potem damy dopiero. A wiem, już pewnie tak. Już jesteśmy blisko, drodzy Państwo. Teraz patrzymy F5. Chyba działa. Także bardzo proszę. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tą konferencję i chciałabym się tutaj troszeczkę usprawiedliwić, bo dla części Państwa, zwłaszcza filozofów, to, co będę mówiła, nie będzie stanowiło jakichś wielkich nowości, natomiast z racji na to, że konferencja ma charakter interdyscyplinarny, to mam nadzieję, że tym Państwu, którzy z filozofią nie jesteście związani, uda mi się chociaż po części postać Janiny Kotarbińskiej przybliżyć. Zacznę tutaj od slajdu tytułowego, gdzie bohaterką uczyniłam Janinę Kotarbińską, ale równie dobrze na tym slajdzie mogłoby się znajdować Dina Steinberg, Dina Starbieżanka, Dina Steinberg czy Janina Kamińska, bo wszystkie te personalia nosiła w czasie swojego życia Janina Kotarbińska. Zdecydowałam się na tą formułę, tutaj w przerwie dyskutowaliśmy czemu tak. Generalnie przyjęło się, że we wszelkich opracowaniach encyklopedycznych to właśnie jako Janina Kotarbińska jest prezentowana, stąd tej konwencji będę się trzymać. Kiedy chcemy opowiedzieć o jakimś człowieku, możemy o nim powiedzieć przez pryzmat historii, czyli konkretnego miejsca i czasu, w którym przyszło mu żyć. Z drugiej strony za punkt odniesienia możemy uczynić relacje, w jakie dana osoba wchodziła, jakie wspomnienia pozostawiła po sobie w pamięci innych ludzi i z trzeciej strony można spojrzeć na drugiego człowieka przez pryzmat jego wytworów, czyli w tym przypadku naukowej działalności. I te trzy płaszczyzny będą osią mojego wystąpienia. Zacznijmy więc od historii i takich dat nakreślających ramy ludzkiej egzystencji, czyli daty urodzin i śmierci. Dina Steinberg przyszła na świat 19 października 1901 roku w Warszawie, zmarła w tymże też mieście 2 stycznia 1997 roku, więc mamy tutaj kolejną filozofkę, która żyła stosunkowo długo, tak? Więc jest coś w tym, że wielu filozofów sędziwego wieku dożywa, nie tylko mężczyzn, ale też kobiet. Kotarbiński też żył tyle samo lat co Kotarbińska. I pierwszym takim wydarzeniem, które wpłynęło na jej życie, wydarzenie z historii światowej, była I wojna światowa, która skłoniła jej rodzinę do wyjazdu na Wołyń i tam też Janina Kotarbińska skończyła szkołę średnią, tam też podjęła studia na Uniwersytecie Kijowskim na Wydziale Historyczno-Filozoficznym, które z powodów finansowych bardzo szybko przerwała. Drugie wydarzenie z historii powszechnej, Polska odzyskuje niepodległość, tworzy się w Warszawie, odnawia się Uniwersytet Warszawski, na którym Dina Steinberg podejmuje studia filozoficzne i tutaj nawiązując do tego, co było mówione wczoraj, stwarza się
klimat, który sprzyja rozwoju naukowemu kobiety. Tak? Kobieta zdobywa tytuł doktora w 1927 roku, a w 1934 roku uzyskuje tytuł doktora habilitowanego. Podaję tutaj w archiwach czasami mówi się, że to jest rok 1935, natomiast ta obrona odbywała się w grudniu 1934 roku. I trzecią taką chyba najmocniej odcisnającym piętno na Janinie Kotarbińskiej wydarzeniu jest oczywiście II wojna światowa, ponieważ jako osoba pochodzenia żydowskiego w początkach wojny zostaje umieszczona w getcie. Dzięki pomocy przyjaciół z aryjskiej strony udaje się z tego getta wyjść razem z matką. Ukrywa się pod nazwiskiem Janina Kamińska, natomiast w getcie pozostaje jej siostra wraz z mężem i dzieckiem i oni w tym getcie giną w 1942 roku. Mimo trudnej sytuacji Janina Kamińska nie przerywa swojej pracy, prowadzi zajęcia z logiki na Podziemnym Uniwersytecie Warszawskim i przypadkiem trafia w ręce Niemców, bo znajduje się w mieszkaniu, które było obserwowane i trafia najpierw do więzienia, a potem do obozu Auschwitz. Obozu, w którym nie wykryto jej pochodzenia żydowskiego, więc ten obóz przeżywa, ale choruje w nim na tyfus plamisty oraz na ciężką chorobę serca, która do końca życia będzie dawała o sobie znak. W Auschwitz przebywała do stycznia 1945 roku, potem była przenoszona do kolejnych obozów, aż w końcu wyzwolenia doczekała w obozie Malchow, skąd trafiła na rekonwalescencję do Szwecji, a potem wróciła do Polski. I znów tutaj włącza się historia, ponieważ już wróciła do Polski Ludowej i pracuje, co również niosło za sobą szereg konsekwencji i tutaj należy podkreślić taką niekonformistyczną postawę filozofki wobec powojennej władzy i za przykład może tu posłużyć chociażby jej seminarium w roku akademickim 1948-49 namysłu nad książką Lenina Materializm a empirokrytycyzm. To odważne posunięcie jak na tamte czasy i był to merytoryczny, to znaczy krytyczny i wolny od takiego narzucanego gloryfikowania pewnych treści. Władysław Krajewski zauważa z kolei, że chociaż jeszcze przed wojną zdarzyło się Janinie Kotarbińskiej przytaczać w swych pracach autorów radzieckich, na przykład w rozprawie poświęconej przypadkowi. Tam jest bardzo dużo odniesień do radzieckich filozofów, o tyle po wojnie nie robiła tego już nigdy. Tak, więc tutaj ta postawa nonkonformistyczna. Losy powojenne Janiny Kotarbińskiej to najpierw Uniwersytet Łódzki, potem powrót na Uniwersytet Warszawski. I jestem ciekawa, jaka była relacja do tych czasów już po 1989 roku. Tutaj nie znalazłam informacji i taki ukłon w stronę pani profesor Pakrzysz i tego wywiadu, który był przytaczany i w zeszłym roku, i wczoraj się gdzieś pojawił, że byłoby bardzo miłe i wartościowe z punktu widzenia mojego pokolenia badaczy, żeby ten wywiad był dla nas również w jakiś sposób dostępny, bo byłby na pewno źródłem bardzo, bardzo cennych informacji. Okres czas powojenny to też czas, kiedy Janina Kamińska, wcześniej Dina Sztarbek, staje się Janiną Kotarbińską, ponieważ z Kotarbińskim wiąże się związkiem małżeńskim, ale zanim do tego doszło, to trochę krótka historia tej znajomości i tutaj mała ciekawostka. Jest bardzo mało zdjęć samej Janiny Kotarbińskiej, natomiast można znaleźć sporo zdjęć, gdzie są oboje i co ciekawe, na wszystkich tych zdjęciach Janina Kotarbińska się uśmiecha. Tak? Natomiast we wspomnieniach zwykle ludzie, którzy ją znali, mówili, że była taką zdystansowaną, oszczędną w uśmiechu osobą. Przy Kotarbińskim zawsze widzimy, że tutaj ten uśmiech się pojawia. Poznali się na Uniwersytecie Warszawskim. Tadeusz Kotarbiński był jej nauczycielem, promotorem doktoratu, a w końcu stał się współpracownikiem. Wpływ Tadeusza Kotarbińskiego można dostrzec już w temacie rozprawy doktorskiej filozofki, który brzmiał pojęcie wyjaśnienia Eugena Stuarta Milla i Emila Masona, bo przecież Kotarbiński również o Millu swoją rozprawę doktorską pisał, czyli Utilitarianizm w etyce Milla i Spencera.
Można więc przypuszczać, że zainteresował swoją doktorantkę właśnie tym filozofem, notabene, który stał się jednym z jej ulubionych na dalsze lata. Jeśli chodzi o rozprawę habilitacyjną, zagadnienie determinizmu na terenie fizyki współczesnej, biologii i nauk humanistycznych, tutaj już tej korelacji nie zauważamy, tutaj już Kotarbińska poszła własną drogą naukową, ale wcześniej jeszcze w roku 1929 ukazał się podręcznik Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, podręcznik Tadeusza Kotarbińskiego, gdzie we wstępie filozof, tutaj mają Państwo cały ten wstęp przytoczony na slajdzie, ja pozwolę sobie z racji na oszczędność czasu ten cytat pominąć, ale tutaj właśnie Kotarbiński docenia wkład swojej współpracowniczki, która służyła mu radą, dokonywała wszelkiego rodzaju korekt i nawet posługuje się takim sformułowaniem, że jest to ich wspólne dzieło, tak, że nie poczuwa się do tego, że to jest tylko jego i wyłącznie zasługa, ale tutaj widzi ten ogromny wkład. I docenienie tego też przyszło w roku zaraz po wojnie, tak? Dlatego, że tutaj widzicie Państwo na slajdzie takie pismo ponaglające. Kotarbiński bardzo chciał, żeby zaraz po wojnie Janina Kotarbińska wróciła, wtedy jeszcze Kamińska, wróciła do Polski i podjęła pracę na nowo powstającym Uniwersytecie Łódzkim, mojej macierzystej uczelni. I co więcej, objęła kierownictwo Katedry Teorii Poznania, Logiki i Metodologii Nauk. Była pierwszą kobietą. Ossowska swoją katedrę dostała później, więc gdzieś dopiero w 1946, natomiast Kotarbińska była pierwsza. Dlaczego Kotarbiński sam tej katedry sobie nie przypisał? Dlatego, że był rektorem był naszym pierwszym rektorem tego uniwersytetu i dwóch funkcji jednocześnie pełnić nie mógł. Tak jak wspomniałam, Kotarbińscy tu również z archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, akt małżeństwa, dzisiaj już był jeden akt małżeństwa, teraz będzie drugi, akt małżeństwa Kotarbiński, odpis tego aktu, związek małżeński zawarli 20 października 1947 roku. I tutaj pozwolę sobie jeszcze posłużyć się cytatem, co o swojej żonie pisał Kotarbiński, że jest osobą o wielkiej, wyjątkowej wartości moralnej, prawa, uczynna, pracowita, współczująca, jest dobrym fachowcem w swoim trudnym fachu, jest bardzo wyrobiona intelektualnie i dobra jako doradczyni w życiu. Tutaj ta kwestia doradztwa w życiu była w tamtym okresie Kotarbińskiemu bardzo potrzebna, dlatego że sytuacja polityczna była trudna i rola rektora w tamtych czasach była dość wymagająca i wymagająca takiego wchodzenia w dialog z władzą i opierania się pewnym wymogom, które były wtedy narzucane. Co ciekawe, wojnę przetrwała także matka Kotarbińskiej, Anna Kamińska, i to ona zajmowała się domem państwa Kotarbińskich. Tak więc Kotarbiński nie zyskał nie tylko żonę, ale także teściową, którą cenił za to, że ten dom prowadziła. Natomiast relacje syna Kotarbińskiego i jego wnuka z Janiną Kotarbińską były już bardziej skomplikowane. Tutaj wiem, że wchodzę na taki obszar plotkarski, ale zarzucali, że ciocia wymaga powagi, tak? Że gdzieś tutaj, że na przykład kiedy spotykano się w szerszym gronie i była Janina Kotarbińska, to nie można było rozmawiać o sprawach błahych. Tak? Natomiast wnuk wspomina w takim wywiadzie, że on lubił się spotykać z dziadkiem sam, bo wtedy można było porozmawiać o rzeczach takich mniej poważnych. Tak? Natomiast przy cioci no niekoniecznie. Z kolei tutaj w 1951 roku małżonkowie powrócili na Uniwersytet Warszawski. 10 lat później Janina Kotarbińska przejęła po mężu kierownictwo w Katedrze Logiki, a w 1962 uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. Janina Kotarbińska przeszła na emeryturę w 1972 roku, poświęcając się opiece nad coraz bardziej schorowanym mężem, a potem troszcząc się o właściwe rozumienie jego spuścizny naukowej, a niejednokrotnie broniąc jego dobrego imienia. I tutaj jeździła na różne spotkania związane z tym, gdzie nadawano imienia szkołom, imienia Kotarbińskiego. I tutaj odnosiła się, na przykład tłumaczyła ideę
etyki niezależnej i spolegliwego opiekuństwa, w które bardzo, bardzo mocno wierzyła, chociaż nigdy tekstu na ten temat nie popełniła, takiego naukowego. Tak? Gdzieś z takich przekazów raczej słownych jest, że była wielką zwolenniczką tej właśnie idei i tutaj, ponieważ gdzieś były wątki pedagogiczne podczas naszej konferencji, tutaj w dyskusjach o spolegliwym opiekuństwem pojawia się i postać doktora Korczaka i ojca Kolbego. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć wspomnienia pana profesora Jadackiego, w których pokazuje, że Janina Kotarbińska widziała między czynami ojca Kolbego i Janusza Korczaka kluczową różnicę, uważając Korczaka za bardziej wpisującego się w spolegliwe opiekuństwo. I tutaj pozwolę sobie na cytat. W czasie jednej z wizyt rozmowa zeszła na kanonizację ojca Maksymiliana Kolbego. Profesor Kotarbińska porównała czyn ojca Kolbego z czynem doktora Janusza Korczaka. Pierwszy dobrowolnie zastąpił jednego z członków grupy więźniów wyznaczonych przez niemieckich oprawców na śmierć i zginął w bunkrze głodowym Auschwitz. Drugi rok później dobrowolnie poszedł ze swoimi wychowankami z żydowskiego domu sierot do obozu zagłady w Treblince. Z tych dwóch czynów profesor Kotarbińska wyraźnie wyżej stawiała drugi. Postępowanie doktora Korczaka, mówiła, przewyższa moralnie postępowanie ojca Kolbego, bo doktor Korczak poszedł ze swoimi sierotami do Treblinki z własnej woli, a ojca Kolbego do Auschwitz wywieźli Niemcy. Ale, oponowałem, postępowanie doktora Korczaka świadczyło przede wszystkim o tym, że traktuje on serio swoje obowiązki wobec wychowanków, a ojciec Kolbe działał dla dobra kogoś, względem kogo nie miał żadnych zobowiązań opiekuńczych. Poza tym poświęcenie ojca Kolbego nie poszło na marne, współwięzień został uratowany, natomiast podopieczni doktora Korczaka zginęli wraz ze swymi ofiarami. Ofiara była więc ostatecznie daremna. To prawda, przysnęła profesor Kotarbińska, ojciec Kolbe ocalił życie współwięźnia, ale doktor Korczak ocalił coś więcej. Dziecięce zaufanie do spolegliwego opiekuna, czyli opiekuna, na którego można naprawdę liczyć w każdych okolicznościach. Zaufanie i nadzieję. Więc tutaj ta perspektywa takiego, troszeczkę ujawnia się ten rys pedagogiczny i przekonań. Jeśli natomiast jeśli chodzi o same kwestie pedagogiczne, to tutaj Kotarbińska popełniła jeden tekst pod koniec lat 20. o prawdzie wychowaniu i prawdopodobnie był on pokłosiem pewnych refleksji poczynionych po ukończeniu studium, dającym jej uprawnienia do nauczania. A samo doświadczenie, nauczania nie tylko na szczeblu akademickim, ale również w szkołach niższych stanowiło kolejny czynnik łączący ją biograficznie z Tadeuszem Kotarbińskim, ponieważ oboje pracowali w szkołach średnich. Tadeusz Kotarbiński przed utworzeniem Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast Janina Kotarbińska w latach 30. prawdopodobnie z powodów ekonomicznych, by wesprzeć matkę po śmierci ojca. Wracając do kwestii naukowej, Janina Kotarbińska wprost zagrała głos o innej pozycji męża, a mianowicie odnosząc się do reizmu. Jej rozważania w tym zakresie można przeczytać w artykule Kłopoty z istnieniem, rozważania z zakresu semantyki, który został opublikowany na łamach fragmentów filozoficznych serii trzeciej w 1967 roku, przedrukowanym potem w zbiorze jej tekstów, o którym za chwilę. To była relacja z mężem, relacja, która ją w pewien sposób definiuje, dlatego że w wielu opracowaniach znajduje się, że ona znajdowała się w cieniu swojego męża, tak? Skoncentrowała się na dorobku, pracowała nad jego dorobkiem, więc ta relacja była zdecydowanie najważniejsza, ale w jej życiu pojawiło się też kilka innych bardzo ważnych relacji z uczniami i tutaj pojawił się wątek budowania środowiska. Ona z tych uczniów próbowała uczynić takie środowisko i tutaj zwrócę uwagę na wypowiedź pani i Lazarii Pawłowskiej, uczennicy jednej z tej grupy uczniów zaraz powojennych na Uniwersytecie Łódzkim. I ona tutaj opisuje taką sytuację, macie Państwo cytat, że Kotarbińska zaprosiła swoich studentów, było to kilka osób do swojego skromnego pokoju, chciała ich ugościć i gdzieś łączyły ich takie serdeczne relacje, że pisali do siebie listy,
Tutaj macie Państwo na zdjęciach właśnie panią profesor Jeleazari Pawłowską i drugiego jej ucznia, pierwszego doktoranta, pana profesora Mariana Przełęckiego. I to właśnie głównie z perspektywy profesora Przełęckiego chciałabym o Janinie Kotarbińskiej jeszcze kilka słów powiedzieć. Przełęcki wspomina zarówno wykłady, jak i seminaria i tutaj o wykładach mówi, że otwierały nam przed nami nowe perspektywy myślowe, różne od dotychczasowych, ale nie mniej frapujące. Wykład ten mógł oddziaływać na nas w taki sposób, dlatego że nie był to zwykły wykład szkolny. Pani profesor Kotarbińska dzieliła się z nami swoimi własnymi przemyśleniami i wątpliwościami. Na pierwszym roku studiów mieliśmy poczucie znajdowania się na froncie nauki, a nie na jej tyłach. Tak więc to też daje taką perspektywę, że ona bardzo wierzyła w tych ludzi, którzy do niej przychodzili, stawiała im wysokie wymagania, ale z drugiej strony już wdrażała ich do tej pracy naukowej. Myślę, że współcześnie nam się to aż tak mocno nie zdarza. No i kolejny aspekt to pisana pod kierunkiem pani profesor Kotarbińskiej praca magisterska i tutaj profesor Marian Przełęcki wspomina swoje zdziwienie, kiedy wydawało mu się, że napisał bardzo dobry, ścisły tekst, a pani profesor Kotarbińska wypunktowała mu wszystkie nieścisłości i potem mówił właśnie, że wystarczyło mu sobie wyobrazić, że czyta to profesor Kotarbińska i on już wiedział, co musi poprawić, tak? Więc tutaj zapadające bardzo, bardzo w pamięć. No i wreszcie stosunek jej ucznia do samej pracy naukowej, gdzie podkreśla, że jest znakomitym, że dorobek naukowy jest taką w dziedzinie nieformalnej logiki i semantyki jest znakomitym przykładem tej dobrej roboty. Że jej prace to mistrzowska realizacja postulatów umiarkowanego rekonstrukcjonizmu. Każda z tych prac to wynik długotrwałego, wnikliwego namysłu, przejaw teoretycznej sumienności i ostrożności. Każda z nich przynosi rozwiązanie i propozycje skrupulatnie wyważone, trafne, rozumne. Każdą cechuje ogromna odpowiedzialność za słowo, zwięzłość, jasność, prostota. Za każdym sformułowaniem stoi autentyczna myśl, nigdy nie spotkamy tu frazesu, efekciarstwa, łatwizny. Każdą swą pracą uczy nas Janina Kotarbińska naukowej rzetelności. I teraz no właśnie, przechodzimy tutaj do tej naukowej rzetelności i dorobku naukowego. Tak? W okresie przedwojennym, tak jak wspomniałam, zainteresowania badawcze Janiny Kotarbińskiej skupiały się wokół dwóch pojęć semantycznych. Skupiały się najpierw wokół Johna Stuarta Milla, potem zagadnienie determinizmu i indeterminizmu. Natomiast w okresie powojennym to były dwa pojęcia semantyczne, pojęcie znaku i definicji. I o pojęciu znaku mamy tutaj monografię, pojęcie znaku, które uchodzi za jedno z najważniejszych dzieł w dorobku naukowym filozofki. Składa się ono z części historyczno-krytycznej, w której autorka dokonuje krytycznego przeglądu różnych koncepcji znaku, oraz systematycznej, w której skupia się na analizie samego pojęcia znaku, podając jego definicję i wskazując jego różne rodzaje. Natomiast ja bym się chciała bardziej odnieść do tego tekstu opracowanego na odczyt w 1952 roku, a potem opublikowanego na łamach Studia Logika, tekstu zatytułowanego po prostu Definicje. I dlaczego akurat ten tekst? Dlatego, że jeżeli kontynuując ten schemat, jest to też kwestia definicji była poruszana przez Mariana Przełęckiego, a z drugiej strony, biorąc pod uwagę interdyscyplinarny walor naszej konferencji, wydaje mi się, że pojęcie definicji jest ważne z perspektywy wszelkich nauk, którymi się posługujemy, także nauk o wychowaniu, więc tutaj może być to z tej perspektywy również interesujące. I zaczniemy tutaj od cytatu z Janiny Kotarbińskiej. Zamęt w dziedzinie teoretycznej jest zawsze rzeczą złą. Zamęt w logice, której jednym z naczelnych zadań jest właśnie walka z zamętem, jest rzeczą szczególnie złą.
Zamęt w teorii definicji głównego narzędzia w walce z zamętem jest już po prostu grzechem śmiertelnym. Tak więc tutaj mamy pewne patrzenie na świat kotarbiński i źródłami tego zamętu może być stosowanie niejednolitej terminologii, używanie terminów niekonsekwentnie, nawet w obrębie jednego podręcznika. Określenie definicji nie harmonizuje na przykład z charakterystyką poszczególnych jej rodzajów i zmiana kryterium, podług których dokonuje się podziału definicji na różne inne odmiany. I tutaj Kotarbińska tworzy taką bardzo roboczą, ona tu podkreśla, że to jest to taka bardzo robocza definicja definicji. Definicja ustala znaczenia wyrażeń i że czyni to mianowicie w ten sposób, iż przyporządkowuje wyrażenie definiowane definiendum pewnym wyrażeniom już używanym w danym języku definiensowi, tak iż każde zdanie zawierające wyrażenie definiowane można zastąpić dzięki temu przyporządkowaniu zdaniem równoważnym lub równoznacznym, zawierającym już nie definientum, lecz definiens danej definicji. I ponieważ nie mam tutaj już czasu na przedstawienie całego tekstu, więc tylko krótka jego struktura i właśnie ten kunszt analityczny, wskazując na podziały na definicje realne i nominalne, wskazuje tu aż na 6 kryteriów podziału. Przy podziałach analitycznych i syntetycznych te kryteria podziału są 4. Później czyni też rozważania, czy definicje są zdaniem w sensie logicznym i wskazuje uwarunkowania przydatności definicji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zanim poproszę o zabieranie głosu w dyskusji, chciałabym pokazać, ponieważ tutaj dzisiaj służę za osobę od zdjęć, więc chciałabym pokazać, ponieważ tutaj słusznie wspomniałaś, że często jest Kotarbińska określana jako osoba pozostająca w cieniu po prostu swojego męża, a jest tutaj jedno takie zdjęcie, na którym to Kotarbiński jest w cieniu Kotarbińskiej. To bardzo ciekawe, nie wiem jak to właśnie pokazać, zaraz, tylko sekundkę, to może zróbmy tak, ja otworzę dyskusję, a jak nam się uda tutaj zatrzymać udostępnianie, żeby mogła to spokojnie pokazać, to wtedy to pokażę, dobrze? Także proszę Państwa, czy ktoś chciałby zadać jakieś pytanie albo jakiś komentarz zrobić? Bardzo proszę. Króciutki komentarz do tego Korczaka i Maksymiliana Kolbe. Otóż, bo zaciekawiło mnie, że ona porównywała te dwie ofiary własnego życia. Moim zdaniem no to są sytuacje po pierwsze nieporównywalne, dlatego że my, gdy składamy ofiarę z własnego życia za drugiego człowieka, to my nie wybieramy sobie kontekstu, w którym to nastąpi. Więc u niej wychodzi utylitaryzm, czyli takie przeliczanie, prawda? Że taki rachunek robi, no kiedy to powiedzmy ta ofiara za drugiego człowieka jest lepsza, kiedy nie jest taka dobra, prawda? Więc moim zdaniem to jest bardzo tutaj, gdybym nawet nie wiedział, że Kotarbińska się zajmowała milem, to po takiej rozmowie z nią od razu by mi przyszło do głowy, że to jest utylitarystka. Ja myślę, że tutaj nie była tak bezkrytycznie nastawiona do Johna Stuarta Milla, natomiast rzeczywiście no, gdzieś wpływ musiał pozostać, nawet może nie do końca uświadomiony. Mhm. Tak. Już zaraz panią profesor Pakrzys poproszę, ale tutaj chciałam właśnie pokazać, że to jest bardzo ciekawe zdjęcie, ponieważ ono jest zrobione jeszcze przed wojną. Siedzi Janina Kotarbińska przy biurku, a w tle siedzi tam z tyłu za nią w cieniu Tadeusz Kotarbiński, a to jest zdjęcie o tyle ciekawe, że ono zostało zrobione przez Kotarbińskiego na prośbę, znaczy nie, to z okazji jubileuszu Twardowskiego i ono zostało w prezencie właśnie przekazane Twardowskiemu, czyli poniekąd no, Kotarbiński taką pozycję akceptował. Dobrze, bardzo proszę pani profesor Pakrzys i już przejdziemy do... Tylko prosimy o włączenie mikrofonu, bo nic nie słychać. Chciałam podziękować, bo to bardzo piękny był referat i naświetlający postać Janiny Kotarbińskiej tak z wielu stron. No, poczułam się wywołana do tablicy również tą sprawą wywiadu
wywiad jest, jak będzie okazja tylko właściwie, bo uznałam, że ta konferencja to nie ten moment, ale jeżeli będzie jakaś inna sytuacja bardziej sprzyjająca, to jak najbardziej go przedstawię. Proszę Państwa, to nie jest duża rzecz. To jest może kilkunastu, dawno ją słyszałam, no, nagranie. Niemniej pytania tam są dość ważne. Ale jeśli chodzi o tutaj to naświetlenie sylwetki intelektualnej Kotarbińskiej, to zdziwiło mnie, nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, że pani natrafiła na tylko jedną pracę z wczesnego okresu, przed doktoratem, taką pracę o charakterze pedagogicznym. Czy tak? Tak, tutaj już oddaję prelegentce. Tak, spotkałam się tylko z jedną pracą. Czy być może nie dotarłam? Otóż ja muszę powiedzieć, że ja się też mocno przyglądałam dorobkowi, zwłaszcza wczesnemu, bo mnie jej logiczne dokonania i książki są dla mnie po prostu hermetyczne, ale ja się przyglądałam jej twórczości tej bardzo wczesnej, takiej z okresu właściwie jeszcze studiów, może tuż po, i muszę powiedzieć, że ze zdziwieniem odkryłam, mam gdzieś te spisy, oczywiście nie wiem gdzie, ale w razie czego to jest do dostania, odkryłam sporą ilość takich drobiazgów, niewielkich artykułów. Trochę mi one dzisiaj przypomniały to, co powiedziała nam pani Aleksandra Gomułczak o Eugenii Ginsberg-Blaustein. Trochę mi one w tematyce przypomniały, no właśnie te artykuły Diny Steinberg, które dotyczyły kwestii no właśnie psychologiczno-pedagogicznych. One były publikowane, ja miałam właśnie dostęp do ksero tych artykułów, one dotyczyły właśnie psychiki ucznia, jakieś takie właśnie kwestie relacji uczeń-nauczyciel i tak dalej. I tych prac było tak 5-6. Wydaje mi się, że to był dla Kotarbińskiej studiującej filozofię wprawdzie, ale bardzo myślę blisko ziemi stojącej kobiety. To był jakiś taki sygnał, że ona musi myśleć praktycznie, co ona po tych studiach będzie robiła. I najwyraźniej liczyła się z tym, że przyjdzie jej uczyć w szkole i że trzeba być przygotowaną pedagogicznie i wszechstronnie, ale zrobiła to w sposób twórczy. Nawiasem mówiąc, w tym wywiadzie, o którym żeśmy tutaj rozmawiały, jak ją zapytałam, co ona w ogóle chciała studiować, to ona mi powiedziała, że ona chciała studiować medycynę. Ale wygląda na to, że warunki ekonomiczne, w których wzrastała, ta rodzina była uboga. Nie pozwalały na podjęcie studiów medycznych, a studia filozoficzne były widocznie tańsze. Myślę, że na pewno były tańsze. Więc ta sytuacja bytowa dyktowała tutaj pewne wybory i pewne także działania. To ja tylko dopowiem, rzeczywiście do tych tekstów nie dotarłam i chyba się do pani profesor odezwę w poszukiwaniu. No ja je wykopię, nie wiem skąd. W tej kwestii, bo jest to dla mnie zagadnienie. Ja się rzeczywiście skupiłam bardziej na tekstach powojennych niż przedwojennych. Przedwojennych aż tak bardzo nie szukałam. Natomiast dopowiem do tych studiów medycznych. Kotarbińska studia medyczne podjęła. Podjęła już po doktoracie, a przed habilitacją. Natomiast te studia porzuciła i jest w archiwum Uniwersytetu Warszawskiego takie podanie do rektora, że ona z tych studiów rezygnuje. Więc udało jej się spełnić to marzenie o studiach medycznych, ale sytuacja zmusiła ją do porzucenia tej. Ona wyrażała wyraźnie żal, że tak potoczyły się jej losy,
No ale ja myślę, że waga tych wczesnych rozprawek, no ona nie jest wielka, podobnie jak tych, które nam zaprezentowała pani Aleksandra Gomułczak z UAM-u, dotyczących Eugenii Ginsberg-Blaustein. To nie były jakieś odkrywcze, to są małe artykuły, raczej w takiej prasie popularnej, nie bardzo naukowej, niemniej wykazujące jej stosunek do do tych zagadnień. Po prostu czuła się zobowiązana do tego, by poznać na tyle na właśnie uwarunkowania ucznia i tej pracy nauczycielskiej, żeby być do tego przygotowaną. To tak. Dziękujemy bardzo. Tak, tutaj na pewno po prostu ekonomiczne powody. Te artykuły po prostu w popularnej prasie były płatne i to jest, myślę, główny powód, dla których No i właśnie, Kotarbińska. właśnie. Tak, tak, bardzo dziękuję. No niestety nie mamy czasu na więcej pytań. Bardzo proszę, żeby pan Maciej zachował sobie swoje pytanie. Na końcu będziemy mieć czas na dłuższą dyskusję dzisiaj, także bardzo przepraszam, ale musimy pójść dalej. I bardzo proszę teraz pana profesora Wojciecha Rechlewicza, czyli drugiego dziś już reprezentanta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bardzo proszę. Wojtku. Tak, spróbujemy tutaj, bo będzie taka nietypowa prezentacja, ale spróbujemy sobie z tym poradzić. Szczęście nie. Tak, zaraz to wszystko zrobimy, tylko gdzie dałeś ten pendrive? Jego nie wziąłem? A tu jest. Chyba tak się zlazłam. Czyli proszę. To za trzecim razem dopiero wchodzi. To jest 3 strony. To dobrze, tak? Folder prezentacji. Dobrze. One są alfabetycznie, jak gdyby, wiesz, I to są rysuneczki, tak? To są zdjęcia. To są zdjęcia w tym sensie, dobrze. No zobaczymy. I teraz chyba powinno pójść. Jeszcze teraz tylko muszę poszukać, gdzie jest nasz Zoom. Udostępnić. Tu, Żebrowska? Dobrze, mam nadzieję, że widać i zaraz zobaczymy, czy to będzie działało. Jeżeli pójdziemy dalej, tak, wszystko działa. Świetnie. No to bardzo proszę. I tytuł po prostu Maria Żebrowska. Tak. Do tego mówić. Tak, to wszystko ten sobie. Chyba jednak. Trzeba technicznie zrobić. Dziękuję bardzo za możliwość zaprezentowania no, mojego takiego szkicu o Marii Żebrowskiej, bo jest to postać, powiedziałbym, taka trochę niedostępna. Niewiele bardzo jest materiałów o Marii Żebrowskiej, a jest to jedna z ważniejszych postaci dwudziestowiecznej psychologii polskiej, zwłaszcza psychologii wychowawczej, rozwojowej i sądowej również. Tutaj właśnie widzimy Marię Żebrowską. Fotografii Marii Żebrowskiej, takich materiałów graficznych wszelkich też jest niewiele, trudno je znaleźć. To jest zdjęcie z przeglądu psychologicznego, z artykułu Lidii Wołoszynowej akurat, więc wiemy przynajmniej tyle, jak wygląda Maria Żebrowska. To z kolei zdjęcie jest z takiej akademii, która się odbyła 19 listopada 1969 roku na Uniwersytecie Warszawskim i tutaj było to z okazji Dnia Nauczyciela. Maria Żebrowska z kilkoma innymi osobami uzyskała taki tytuł zasłużonego nauczyciela PRL. Między innymi Jan Legowicz ten tytuł wtedy podczas tej akademii uzyskał. Można powiedzieć, że Maria Żebrowska, jaki tutaj jest związek ze szkołą lwowsko-warszawską, no to on jest taki, że Maria Żebrowska była uczennicą dwóch przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej, a mianowicie Władysława Witwickiego i Stefana Baleja. Tutaj Witwicki jest osobą raczej rozpoznawalną. Stefan Balej, tutaj drugie zdjęcie Witwickiego, to są takie znane
fotografię. Moja prezentacja jest trochę nietypowa, bo ona w ogóle nie będzie tekstowa, czy częściowo będzie tekstowa, bo zaprezentuję tutaj okładki książek, natomiast no, nie będzie takich informacji, które ja właśnie będę mówił. Także chyba to nie jest do końca typowe, no ale tak mi to wyszło akurat. Więc Witwicki był promotorem doktoratu Marii Żebrowskiej, a Stefanowi Balejowi asystowała przez wiele lat, przede wszystkim w Katedrze Psychologii Wychowawczej Uniwersytetu Warszawskiego. Można powiedzieć, że dodatkowo oprócz tych związków ze szkołą lwowsko-warszawską, ona się wpisywała w taką tradycję badań psychologicznych dotyczących szkoły i wychowania. One były rozpoczęte pod koniec XIX wieku przez Jana Władysława Dawida i Anielę Szyc. Dawid tutaj był w tym zakresie autorem między innymi książki Zasób umysłowy dziecka, przyczynek do psychologii doświadczalnej. To się ukazało w 1895 roku, a z kolei Aniela Szycówna napisała pracę Rozwój pojęciowy dziecka w okresie lat 6 do 12, badania nad dziećmi. To były takie prace prekursorskie. W ten właśnie nurt tutaj Maria Żebrowska też się wpisywała. Urodziła się Maria Żebrowska 13 grudnia roku 1900 we wsi Kordelówka na Ukrainie. Ukończyła Gimnazjum Polskie w Kijowie. W roku 1919 przeniosła się z rodziną do Warszawy, gdzie w 1921 roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim. Jako że się Maria Żebrowska interesowała przestępczością nieletnich, to początkowo studiowała prawo, a następnie pedagogikę i psychologię. Ten kierunek na kierunek psychologiczny i pedagogiczny miała zmienić pod wpływem Witwickiego. Czas studiów Żebrowskiej był ważny dla polskiej psychologii, bo w roku 1926 wtedy powstało pierwsze dłużej utrzymujące się czasopismo psychologiczne pod tytułem Polskie Archiwum Psychologii. To był kwartalnik, w którym publikowano teksty z wszystkich działów psychologii, ale przeważały artykuły z zakresu psychologii wychowawczej i rozwojowej. Założycielką pisma była Józefa Jotejko, która z Marią Grzegorzewską, jak wiemy, to jest Józefa Jotejko, współorganizowała Polską Pedagogikę Specjalną. To jest również Józefa Jotejko i Maria Grzegorzewska. To pismo, Polskie Archiwum Psychologii, było wydawane przez 2 lata do śmierci Jotejko w roku 1928. Po 2-letniej przerwie redakcję objął Stefan Balej, a w roku 1938 tytuł pisma został zmieniony na Psychologię Wychowawczą. Jednocześnie w roku 1930 wyszedł pierwszy numer kwartalnika psychologicznego, który był redagowany przez Stefana Błachowskiego, również przedstawiciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Z Błachowskim też współpracowała Maria Żebrowska. 13 tomów w sumie się ukazało tego kwartalnika psychologicznego. To jest Stefan Błachowski, a to jest jeszcze ktoś inny, o kim zaraz powiem. Ruch wtedy w dziedzinie psychologii rozwojowej i wychowawczej organizowali Balej właśnie, autor psychologii wychowawczej w Zarysie, która się ukazała w 1938 roku, i Stefan Schumann, ważna też postać dla polskiej psychologii. Maria Żebrowska była asystentką Baleja w Zakładzie Psychologii Wychowawczej Uniwersytetu Warszawskiego, o czym już wspominałem. To było w latach 1928-1931. W tym czasie, w roku 1929, obroniła pracę doktorską pod kierunkiem Władysława Witwickiego pod tytułem Pojęcie inteligencji i metody jej badania. W tym samym roku zaczęła Maria Żebrowska występować w charakterze biegłego sądowego dla nieletnich
też w tamtym czasie współpracowała z Polskim Radiem, badała recepcję również programów radiowych wśród młodych ludzi i przygotowywała programy dla dzieci i młodzieży. W 1931 roku Maria Żebrowska wyjechała na staż naukowy do Wiednia i tam współpracowała z Charlotte Willer. To była wybitna przedstawicielka, to jest Charlotte Willer, psychologii dziecięcej. Natomiast w roku 1933 udała się na stypendium do Stanów Zjednoczonych i tam współpracowała z kolei z socjologami Cliffordem. Zasłania nam to trochę, no ale trudno, nic nie zrobimy chyba. No właśnie, super. Więc współpracowała tam z Cliffordem Shawem, to jest Clifford Shaw, i z Ernestem Burgessem. I ona była w Chicago, badała środowisko nieletnich przestępców polskiego pochodzenia i zapoznawała się też z metodami pracy tamtejszych poradni psychologicznych i placówek dla dzieci trudnych. Po powrocie do Polski Żebrowska nadal była związana z Zakładem Psychologii Wychowawczej Uniwersytetu Warszawskiego. Z Balejem wciąż współpracowała między innymi przy tworzeniu testów inteligencji dla młodzieży i w zakresie poradnictwa psychologiczno-wychowawczego, badała problematykę oddziaływania wychowawczego, współpracowała jak dawniej z Polskim Radiem, a także z Sądem dla Nieletnich w Warszawie. W latach 34-39 była psychologiem szkolnym w jednej z warszawskich szkół. Gdy wybuchła II wojna światowa, brała udział w tajnym nauczaniu, które było organizowane przez Stefana Baleja i Bogdana Nawroczyńskiego. Organizowała też opiekę nad zbiegłymi jeńcami angielskimi. To się stało powodem jej aresztowania i uwięzienia. Ono trwało 1,5 roku, od lutego 1942 roku do lipca 1943. Po wyjściu z więzienia uczestniczyła między innymi w pracach Rady Pomocy Żydom. Po wybuchu Powstania Warszawskiego została osadzona w obozie przejściowym w Pruszkowie, w którym naziści po wybuchu powstania gromadzili wysiedloną ludność Warszawy. No jednak z obozu udało jej się zbiec i pomagała później innym wysiedlonym. W roku 1945 wróciła do Warszawy, gdzie ze Stefanem Balejem i jego przedwojennymi współpracownikami zapoczątkowuje proces organizowania studiów psychologicznych w Polsce. Przełomowy tutaj był rok akademicki 1950-1951. Wtedy po raz pierwszy w Polsce zostały uruchomione studia psychologiczne jako samodzielny kierunek. Żebrowska kierowała pracami zespołu, który opracował program tych studiów. Do tego zespołu należeli m.in. Stefan Błachowski i Mieczysław Krojc, no również, jak wiemy, zaliczany do przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, więc te koneksje są tutaj dosyć liczne. Program tych studiów opierał się, no, trzeba oczywiście powiedzieć, na światopoglądzie materialistycznym, to jest marksistowskim, ściślej rzecz biorąc, na pewnej podbudowie przyrodniczej. Próbowano wiązać tutaj psychologię z fizjologią, no i kładł ten program nacisk na stronę praktyczną studiów również. On był później przy udziale Marii Żebrowskiej kilkakrotnie modyfikowany i rozwijany. W roku 1956 Maria Żebrowska została pierwszym dziekanem powołanego wtedy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, a profesurę zwyczajną uzyskała w roku 1958. W tym samym roku z jej inicjatywy została wznowiona psychologia wychowawcza. Żebrowska została redaktorem naczelnym pisma, zresztą już przed wojną była tam sekretarzem redakcji, była też członkiem redakcji powstałego w roku 1952 przeglądu psychologicznego, którym kierował Błachowski. To miała być kontynuacja tego przedwojennego kwartalnika psychologicznego i Polskiego Archiwum Psychologii, ale ta inicjatywa okazała się niezbyt trwała, bo wyszło tylko 6 numerów pisma. Oprócz tego Maria Żebrowska była członkiem Rady Głównej Ministerstwa
Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk, również Zespołu Rzeczoznawców do Spraw Psychologii przy Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego. Była też przewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Można powiedzieć, no, widać, że to była bardzo taka szeroka działalność organizacyjna w przypadku Żebrowskiej. Wydaje się, że ona no, w dużej mierze też zdominowała chyba w ogóle całokształt tej działalności. Chociaż oczywiście też miała osiągnięcia teoretyczne i naukowe. No, można powiedzieć, że takim teoretycznym wyrazem i ukoronowaniem tej jej aktywności naukowej to był taki obszerny podręcznik Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. On miał 12 wydań. Żebrowska była redaktorem i współautorem tego zbiorowego dzieła. Ostatnie wydanie było w roku 1988. Ono było w 3 częściach, bo to wydanie, którego okładkę widzimy, to jest wydanie chyba 8, z tego co pamiętam. Tutaj tylko tak dla orientacji spis treści. Tutaj Żebrowska jest autorką sporej części tego bardzo obszernego podręcznika, bo on ma no, prawie 900 stron, także to było rzeczywiście spore przedsięwzięcie, no i wznawiane wielokrotnie. Z innych ważniejszych publikacji Żebrowskiej trzeba wymienić jedną z pierwszych jej publikacji z roku 1929. Ona była napisana wspólnie z Janiną Budkiewicz i Stanisławem Batawią. Tutaj mamy okładkę. No i tytuł badania nad nieletnimi przestępcami, poczucia moralne. Jeszcze inna praca, która była opublikowana kilka lat później, to był plan monografii klasy szkolnej. Napisana to była praca z Joanną Kunicką i Ewą Rybicką. Pod redakcją naukową Marii Żebrowskiej ukazały się również takie publikacje jak o rozwoju mowy dziecka, wpływ działania dziecka kierowanego przez wychowawczynię na rozwój jego mowy w wieku przedszkolnym. I to była publikacja Kazimiery Tymborowskiej. Żebrowska była redaktorem tej publikacji. Inna publikacja to była publikacja Rozwój i wychowanie i to była taka praca zbiorowa ku czci profesora Stefana Schumana. Żebrowska była redaktorem tej pracy. To jest Stefan Schuman. Tutaj krótkie wprowadzenie ze strony redakcji, czyli przypuszczalnie Żebrowskiej. No i co ważne, jeszcze jedna taka ważna praca, której waga myślę jest taka jak tej psychologii rozwojowej, o której przed chwilą mówiliśmy, a mianowicie był to podręcznik metod badania rozwoju dziecka i to była praca, co ciekawe, amerykańskiego psychologa rozwojowego Paula Henry'ego Musena, że on był redaktorem tego, bo to jest praca zbiorowa, ale również obszerna praca właśnie przetłumaczona przez zespół pod kierunkiem Żebrowskiej. Tutaj ten spis treści jest, jak prezentuje się troszkę krótko, ale to jest z kolei on jest taki bardziej skondensowany, ale praca też jest obszerna. Od razu można powiedzieć, że Żebrowska no, wpisywała się w jakieś tutaj wymogi ustrojowe na pewno, o tym za chwilę kilka słów jeszcze, ale też podchodziła względnie racjonalnie i względnie obiektywnie właśnie do dorobku zachodniego, no, oczywiście jak na tamte możliwości. Godna uwagi jest aktywność translatorska Żebrowskiej. Tutaj to jest głównie, czy w dużej mierze to jest aktywność translatorska z języka rosyjskiego. No i po pierwsze tutaj mamy takie książki jak Borysa Tiepłowa, Psychologia. To nie są wszystko obszerne książki, takie można powiedzieć około 300-stronicowe wszystko.
około. Więc to jest Borys Tiepłow, Psychologia. Ona w Polsce była wydana w 1950 roku. Trzecie wydanie tej pracy, poprawione i uzupełnione, ukazało się w roku 1953. Tutaj dodatkowe teksty tłumaczyła Maria Przetacznikowa. Dalej, i to jest jeszcze Tiepłow. Dalej mamy książkę Anatolija Smirnowa, Psychologia zapamiętywania. Tutaj to tłumaczenie było wraz z Zofią Pomianowską. I książka Fiodora Gonobolina, Osobowość nauczyciela radzieckiego. Muszę powiedzieć, że skusiłem się na przeczytanie tej ostatniej książki, właśnie Osobowość nauczyciela radzieckiego. Tak, no, chciałem poznać właśnie tutaj, jak to wygląda, i muszę powiedzieć, że nawet jestem dosyć pozytywnie zaskoczony książką, dlatego że z tego, co zapamiętałem, to jest tam sporo takich rad całkiem sensownych co do tego oddziaływania nauczyciela na uczniów. Jeżeli oczywiście oddzieli się tę warstwę taką propagandową, jak to ten nauczyciel radziecki kocha swoją ojczyznę i socjalizm i towarzysza Stalina, to wydaje mi się, że jest tam całkiem sporo takich praktycznych rad, właśnie idących w kierunku wzbudzania aktywności wśród młodzieży, wpływania na ambicje, właśnie takiego oddziaływania, że to ona nie ma, wbrew pozorom ta książka to nie jest jakaś, bo mogłoby się wydawać, że to jest jakiś taki poradnik na zasadzie, jak działać za pomocą kija i marchewki. Nic bardziej mylnego. To jest właśnie, powiedziałbym, że nie znam się na tym, ale odnoszę takie wrażenie, że w ogóle Rosjanie pod względem psychologicznym wcale mogą być całkiem dobrymi specjalistami. Takie mam podejrzenie. Czy tak jest? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że to nie jest całkiem odrzeczne podejrzenie. No więc ta aktywność w postaci tych prac właśnie tłumaczonych z języka rosyjskiego, no to wspomniany ten wcześniej udział Żebrowskiej w licznych oficjalnych gremiach, no i wpływ, jaki miała na kształtowanie się polskiej psychologii akademickiej, to wszystko dość jasno wskazuje na akceptację tej powojennej rzeczywistości ustrojowej. No ale też z drugiej strony trudno by było zarzucać oportunizm Żebrowskiej, bo ona jeszcze w czasach studenckich uczestniczyła w ruchu lewicowym, więc to nie była jakaś zmiana po prostu radykalna w jej przypadku, jak to było w wielu innych przypadkach, jak wiemy. Po wojnie przez pewien czas pełniła funkcję pierwszego sekretarza organizacji partyjnej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. No w przedmowie do pierwszego numeru wznowionej psychologii wychowawczej tak pisała, cytuję tutaj: chcemy wyraźnie służyć rozwojowi postępowej myśli psychologicznej i w tym celu oświetlać krytycznie różne podstawowe zagadnienia z punktu widzenia ich postępowości i prawdziwej przydatności dla dalszego rozwoju teorii i praktyki psychologicznej zgodnej z potrzebami i zadaniami społeczeństwa budującego socjalizm. Oczywiście ten ostatni dodatek jest tutaj no, jakiś wymagany, był wtedy wymagany, to wiemy też. Ale też ona deklarowała odcięcie się od takiego wulgarnego bagatelizowania osiągnięć nauki zachodniej, jak pisała, no i dodawała, że poznanie tej nauki będzie też jednym z celów pisma, ale też podkreślała, że nie ma powrotu do teorii i metod, które w nauce zachodniej zostały przezwyciężone, no i wymagają krytyki z perspektywy materialistycznego poglądu na życie psychiczne. Ale jak już mówiłem, no wydaje się, że do tej zachodniej psychologii ona się starała podchodzić w miarę rzeczowo. Zresztą za wyraz tego jej nastawienia można uznać redakcję tego podręcznika amerykańskiego jednak. No a również na przykład też promowanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego dla Jeana Piageta w roku 1958. No więc niezależnie od tych wątków ideologicznych w publikacjach Żebrowskiej
Z tego, co ja przeglądałem te publikacje, to raczej no, były one rzetelne. Ona pisała jasno, w sposób uporządkowany, wyważony. Można chyba w tym widzieć właśnie wpływ jej nauczycieli z kręgu szkoły lwowsko-warszawskiej, a przede wszystkim Baleja i Witwickiego. Można też powiedzieć, chociaż no, może jest do pewnego stopnia ryzykowne takie porównanie, ale w jakiś sposób może w tej swojej aktywności dydaktyczno-organizacyjnej w pewien sposób przypominała założyciela szkoły lwowsko-warszawskiej, czyli Twardowskiego, ale tutaj trzeba mieć świadomość, że oczywiście znajdujemy się na jakichś chyba pograniczach jednak tego wpływu. To już dalej chyba, to tak jak jest w tej teorii emanacji, że jest jakiś tam ten kres tej emanacji, no to rzeczywiście chyba Maria Żebrowska jest takim kresem tej emanacji szkoły lwowsko-warszawskiej, dalej już chyba ona by nie mogła być poprowadzona. Są materiały dotyczące Żebrowskiej w archiwum PAN. Mało jest publikacji na jej temat. Nie ma tam na przykład materiałów, co zauważały takie dwie badaczki, z których też korzystałem, Maria Czubaszek, Grażyna Moniak, że nie ma tam na przykład materiałów w postaci korespondencji. Więc tak jak już powiedziałem na początku, pozostaje Maria Żebrowska taką postacią trochę tajemniczą. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. Jeśli mamy tylko mikrofon. I myślę, że mamy czas na krótką dyskusję. Ja może tylko dodam, że no czasy były na pewno trudne i wybory były trudne, skoro nawet Ajdukiewicz w Studia Logika napisał pean po śmierci Stalina, to myślę, że i Żebrowskiej można tego tłumaczenie radzieckiego nauczyciela wybaczyć. Bardzo proszę. Krótkie pytanie, bo rozumiem, że zwłaszcza te powojenne jej zainteresowania takie psychologią rosyjską, to skłaniałyby do wniosku, że ona była behawiorystką w psychologii, tak? Nie wydaje mi się, trudno mi powiedzieć, ale mnie się wydaje, że raczej behawioryzm jako pewien nurt myślenia nie był zbyt akceptowany w psychologii powojennej. Więc na pewno ja nigdzie nie wyczytałem o takiej orientacji, do której ona by się przyznawała, czy którą by deklarowała. I osobiście nie wydaje mi się, żeby tak było, ale trudno mi mówić tutaj na pewno. Widzę, że pan profesor Domański tutaj może nam coś więcej wyjaśni. Bardzo proszę. No, jeśli chodzi o to pytanie, które przed chwilą padło, to chcę powiedzieć, że no, behawioryzm w klasycznym ujęciu to jest raczej szkoła amerykańska i tutaj nie wyobrażam sobie, żeby można było w ogóle znak równości stawiać między jej zainteresowaniami a behawioryzmem. Natomiast ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć i to bardzo dobrze pan tutaj sylwetkę przedstawił, chociaż pominął pan jednak wiele rzeczy dotyczących tych kontrowersyjnych momentów jej współpracy, że tak powiem, z aparatem. No, może i trochę przesadzam w tej nazwie, ale na przykład odsyłam do tego, co Józef Pieter pisał na temat Żebrowskiej i swoich kontaktów, które miał bardzo duże z powodu tego, że w tym samym czasie, kiedy ona psychologią, ona i Tomaszewski, Tadeusz Tomaszewski rządzili, że tak powiem, polską psychologią. Pieter, no, jakby obserwował to i bardzo negatywnie opisał. Ja nie będę tego oceniał, dlatego że powstaje książka, w której, z tego co wiem, z tym, że nie jestem uprawniony, żeby nic więcej mówić, w której będzie właśnie opisana między innymi właśnie no, Żebrowska, tak? I spodziewam się, że tam będzie wyjaśnienie tych różnych wątków. Takie, myślę, no, wyważone. To znaczy plusy i minusy, bo nie można przecież tak tutaj jednoznacznie za pewne postawy kogoś piętnować na przykład, tak? I chciałem tylko jeszcze dodać właśnie, że są bardzo ciekawe momenty, że były bardzo ciekawe momenty w biografii
Żebrowskiej, bo na przykład jak pisałem taki artykuł poświęcony psychologii a radiu, wykorzystania radia przez psychologów, zupełnie nieruszony wątek, to dowiedziałem się, że tam Żebrowskiej, pan to mówił, że że to było, że ona została przez Ejdziatowicza bodajże do tego Polskiego Radia ściągnięta. Tam miała bardzo ważną funkcję. Między innymi chyba dzięki niej Skowronkówna, która była bezrobotna przez pewien czas, się mogła w radio zatrzymać i trochę sobie zarobić, że tak powiem, ale jak w 1939 roku się ewakuowało między innymi Polskie Radio, to Żebrowska była tą jedną z nielicznych osób, które jeszcze zostały i w tym radio wspomagały, że tak powiem, no, wzmacniały tego ducha warszawiaków i nie tylko warszawiaków, czyli inni wyjechali, a ona tam zabezpieczała jakby i jednocześnie tutaj była tą osobą, która no, tam jakoś tam pracowała, tak? Myślę też, tylko tutaj to już nie pamiętam, czy dobrze pamiętam, że też były tam jakieś kontakty przez to radio z Korczakiem na przykład, także tu jest bardzo dużo ciekawych wątków i to jest naprawdę postać warta uwagi, dlatego bardzo panu dziękuję, że pan się zajął i tak starał się dosyć dokładnie ją nam tutaj przedstawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że nie tylko psychologia, filozofia też w radio była obecna w dwudziestoleciu międzywojennym. Nawet Łukasiewicz miał odczyty w radio i nawet z tego co pamiętam, profesor Grzegorczyk zainteresował się logiką właśnie poprzez wykłady Łukasiewicza. Także tutaj udział szkół warszawskich, popularyzacji tych różnych dyscyplin poprzez to medium najważniejsze, jakie było dostępne w dwudziestoleciu międzywojennym, był ogromny. Drodzy Państwo, zapraszam teraz na przerwę. Dziękujemy jeszcze raz panu profesorowi Rechlewiczowi i o 17 spotykamy się na ostatnim akordzie naszego
Tutaj powolutku już będę zapowiadać. Aha, nagrywanie się cały czas idzie. Dobrze. Drodzy Państwo, to jest ten moment, w którym mam przyjemność zapowiedzieć ostatnią już partię naszej sesji. Powolutku zbliżamy się do końca naszej konferencji. Przypomnę, że ta ostatnia sesja jest zatytułowana Sylwetki i dorobek kobiet ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej i będziemy mieć w tej sesji o jeden referat mniej niż jest w programie, ponieważ pan Maciej Gnotowski się rozchorował. Szkoda mi bardzo, ponieważ miał przedstawić treść pracy magisterskiej Heleny Rasiowej. Ta praca magisterska znajduje się w archiwum Uniwersytetu Warszawskiego. Ona została opublikowana, ale w pewnych fragmentach w języku francuskim, natomiast nie została nigdy opublikowana w oryginale w języku polskim i w całości, dlatego właśnie zajęliśmy się tą pracą i pan Maciej, który jest uczestnikiem mojego seminarium, miał właśnie na ten temat dzisiaj mówić. Również tam ciekawe dokumenty znaleźliśmy, to tak może zdradzę, między innymi opinię o tej pracy napisaną przez Sobocińskiego, a także wyniki egzaminu Heleny Rasiowej, który przeprowadzał już po wyjeździe Sobocińskiego, to był chyba egzamin magisterski, już po wyjeździe Sobocińskiego, Andrzej Mostowski, i o ile praca została przez Sobocińskiego oceniona na ocenę bardzo dobrą, to egzamin został zdany na ocenę dostateczną. No więc tutaj tytułem żartu i anegdoty. A teraz chciałam zapowiedzieć naszego kolejnego prelegenta. Bardzo mi miło powitać pana profesora Wiesława Wójcika z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Tytuł pana profesora odczytu to Sarah Weinles 1906-1940. I tutaj się urywamy, jest znak zapytania. Bardzo proszę, panie profesorze. Tak. Dziękuję bardzo. Od razu na początku sprostowanie. Tutaj się pojawia błąd. Może widać wyraźniej na slajdzie, jeśli mój slajd jest widoczny. Mam nadzieję, że tak. Tak, widzimy wszystko. Tak, Sala, tam był błąd. Sala Weinles, nie Sara, tylko Sala, to jest pierwsze. I tytuł trochę rozbudowałem i rok 2003, rok urodzenia to jest pewnie nie 6. Tam się pojawiał gdzieś błąd też w jakichś miejscach i tak jakoś to zostało też wrzucone. W każdym razie jest rok 1903, Sala Weinles. Uczeń Lwowskiej Szkoły Matematycznej, oczywiście o tych związkach szerzej ze szkołą oczywiście Kazimierza Twardowskiego, czyli ze szkołą lwowsko-warszawską będę mówił, jest to kwestia kluczowa. Zresztą te związki były przez cały czas i mamy pewien taki wpływ wzajemny tych różnych postaci. I tutaj taka krótka charakterystyka, charakterystyka krótka, krótki spis tego, o czym będę mówił. Może najpierw właśnie krótka charakterystyka, ale bardzo krótka charakterystyka Lwowskiej Szkoły Matematycznej, no bo to byłby temat, i to jest temat, który poruszany wielokrotnie, tylko o tym wspomnę. Tu mamy potężną liczbę, znaczy to jest też szkoła lwowska, szkoła warszawska, inne szkoły, te szkoły oczywiście się przeplatały, jak wiadomo, szkoła warszawska ma swoje korzenie w Lwowie w roku 1909 i 10 na seminarium, na wykładach Wacława Sierpińskiego, później była kontynuacja w Lwowie, ale była też Sierpiński, Mazurkiewicz, Janiszewski przenieśli się do Warszawy i tam tworzyli Warszawską Szkołę Matematyczną. Te związki oczywiście cały czas były istotne na poziomie matematyki, ale teraz jeszcze inna rzecz, która buduje te korzenie jakby całej polskiej szkoły matematycznej, również lwowskiej i innych ośrodków. To jest Getynga, ale też inne ośrodki, to jest i Paryż, to jest i Petersburg, i Moskwa, gdzie polscy matematycy się kształcili, gdzie powstawały nawet pierwsze stowarzyszenia bardzo istotne, właśnie naukowo-matematyczne, i to później było kontynuowane już w okresie niepodległości. To tylko tak wspomnę. I jeden wątek, jeśli chodzi o Steinhausa i to o czym mówię, tu jest cały ten nurt od Gaussa w Getyndze właśnie
wywodzący się poprzez Riemanna, poprzez wielkiego Kleina też, no to wszystko są wielkie postaci w matematyce, który zbudował, ten Felix Klein zbudował w Gotyndze centrum matematyki czystej i stosowanej. I Steinhaus był w tym czasie, jak to centrum tam się działało, był zafascynowany tym działalnością tego instytutu i nazwisko Listinga, wielkiego topologa, jednego z twórców współczesnej topologii, widniało na wejściu do tego Instytutu Matematyki Stosowanej, a to była matematyka czysta, matematyka abstrakcyjna. Właściwie to połączenie wydawało się, można powiedzieć, absurdalne, tak powiedzmy. Natomiast było jak najbardziej słuszne i to połączenie stało się też myślą przewodnią twórczości Steinhausa. Więc tylko tyle może. I jeszcze jedną rzecz, właśnie ta współpraca Steinhausa z różnymi środowiskami filozoficznymi, szczególnie chodziło o badanie podstaw matematyki, podstaw nauki, ale też ze środowiskami technicznymi, medycznymi, czyli chodziło o zastosowanie, a jeszcze głębiej poszukiwanie obecności matematyki w różnych obszarach nauki i życia. Jest typowa dla Steinhausa i to swoim uczniom przekazywał. Tutaj też właśnie będąc otwartym do środowiska, uczęszczał na seminaria Twardowskiego, znaczy mówił o Hugo, nie Steinhausie, wspominał o tym w swoich wspomnieniach, właśnie zapiskach i wspomnieniach. Tam była analizowana Principia Mathematica, wtedy to jest rok 20. I później oczywiście ta współpraca, w jaki sposób te problemy, które tam były poruszane, no, przenikały się wzajemnie, tak bym tylko krótko powiedział. Tutaj mamy 15 osób jako uczniów Lwowskiej Szkoły Matematycznej. To jest troszkę może na wyrost, bo tu właściwie jest 13 osób, to są właśnie matematycy, doktorzy matematyki. Może to też nie jest dobre kryterium. Ktoś zrobił doktorat z matematyki, czy doktorat z filozofii, no to jest już uznany za ucznia. No niekoniecznie, może to nie być aż tak. Można no właśnie niekoniecznie zdobyć ten doktorat, a jednak czuć się w jakiś sposób związanym. Nie będę w te wątki wchodził. W każdym razie podaje się takie proste tutaj przeniesienie. Tutaj sala Weines, o której chcę mówić, jest na 5. miejscu, tak, czyli piąta osoba. Pierwszym doktoratem był doktorat Banacha, który można powiedzieć w pewnym sensie rozpoczyna dzieje Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Formalnie też tak warto wspomnieć, Banach pisze swój doktorat u Kazimierza Twardowskiego, jednak no, rzeczywistym promotorem jest Hugo Steinhaus, który wtedy jeszcze nie był no, profesorem, nie miał uprawnień w pełni do nadawania tych, znaczy no, bycia promotorem doktoratów, tak to było. No i tutaj mam całą listę tych, to jest skromna liczba, ale jednak znacząca. Dwie ostatnie postaci to Władysław Hetper i Józef Pepis, są to logicy matematyczni. Tak, i tutaj może później, tutaj umieściłem to wcześniej. Tak, jest to praca Rosenthala, ale to może później o tym wspomnę. Też warto wspomnieć o kobietach, o tym była mowa, już o kobietach w matematyce polskiej, tych kobiet, które trochę było, tych kobiet, teraz ile ich uzyskało? 5, 6, trudno do końca mówić. Tutaj była wczoraj mowa o Józefinie Melberg, która zdobyła doktorat z logiki matematycznej u Kazimierza Twardowskiego. Czy to był doktorat matematyczny, czy filozoficzny? Trudno do końca powiedzieć. Czy ten podział nie był taki sztywny na początku? No po prostu w większości tych prac było, można powiedzieć, w duchu, nazwijmy to, filozoficznym, czy pod auspicjami filozofii, a potem to zostało rozdzielane i to na różnych uczelniach to było w różnym tempie, ale tutaj to wyraźnie było widać, że to był promotorem właściwie, tak można to powiedzieć, oznaczało, i czy to była praca, jakiego to była rodzaju pracy, w jakiej dyscyplinie. Tutaj jest parę nazwisk, nie będę o tych nazwiskach mówił, bo to by się tutaj przyciągnęło dosyć znacząco, jest ich tylko parę. To jest ciekawą postacią jest na przykład Lidia Seipelt-Lawęcka, która zdobyła doktorat w Poznaniu u Krygowskiego, Zdzisława Krygowskiego. Tam w tym Poznaniu powstała silna szkoła szyfrantów. Właśnie tutaj mamy
jedną kobietę, która też w tym zakresie działała. Tych kobiet było więcej oczywiście. Tu jeszcze warto może wspomnieć o jednej osobie. Tak przy okazji, nie będę w ten wątek dokładniej wchodził. To jest Elżbieta Zawadzka, która zrobiła tylko pracę magisterską, obroniła właśnie, wracając do tego wątku doktoraty, czy może czasami brakuje tego doktoratu, równania różniczkowe periodyków całek eliptycznych. I właśnie Zdzisław Krygowski, profesor Krygowski był promotorem tej pracy. Tak, no to ona później bardzo znana działała pod podziemia w Armii Krajowej, ale później pracowała już nie w matematyce, tylko chyba w anarchogice, tak to wygląda. Była profesorem po wojnie już. Teraz o sali Wajnes, bo po tym wstępie, może trochę przydługim, ale tyle wątków jest, które należało był właśnie uwzględnić, pokazać ten kontekst, w którym się ona poruszała, więc w kontekście Lwowa, w kontekście tych współpracy, można powiedzieć, pomiędzy różnymi środowiskami naukowymi, to jest bardzo ważne, gdzie inspiratorem w dużej mierze tej współpracy właśnie był sam Steinhaus, ale oczywiście Twardowski, o którym tutaj mówimy jako o mistrzu i o założycielu Szkoły Warszawskiej. No i kontekst to też tutaj związany jest z badaniem się podstaw matematyki, podstaw nauki. Sala Wajnes, 1941 rok, z pytajnikiem, bo nie wiadomo właśnie, czy wtedy, no raczej zginęła po wkroczeniu wojsk niemieckich do Lwowa. Te czasy to właśnie były w ogóle tragiczne dla uczonych polskich na samym początku, już przecież słynne wzgórza Woleckie, tam rozstrzelanie matematyków polskich, też masa też uczonych, ale nie tylko uczonych ludności przecież żydowskiej. Urodziła się w Brochatynie w rejonie stanisławowskim. I tutaj mamy parę informacji dotyczących jej życia, ale to może przeminę. Tutaj jest właśnie jej napisana odręcznie, tam w dokumentach w Lwowie znajduje się notatka dotycząca jej właśnie jej życia. Pisze wyraźnie: urodziłam się 6 lutego 1903 roku w Brochatynie. Wajnlesówna Sala, studentka UJ. Tak, to jest w tym czasie, zresztą na początku studiów jest to sporządzone. Więc najpierw krótka informacja o niej. Uczęszczała do szkoły może powszechnej w Lwowie, przez rok później do gimnazjum żeńskiego imienia Słowackiego, a później do gimnazjum prowadzonej przez panią Kamerling. Skończyła to, uzyskując maturę w 21 roku i wstąpiła właśnie na Wydział Filozoficzny, a później na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. To był też okres tych zmian właśnie wydziałów na Lwowie. Tak przy okazji. Tak. Tutaj wybrała takie przedmioty, to też jest dosyć istotne na początku, zaraz u Twardowskiego wstęp do psychologii, syllogistykę Twardowskiego też. No i parę innych tutaj widać wykładów. Tak. No i to, tak, tu mamy informacje o tych właśnie kursach, na które chodziła. I teraz to jest dosyć istotne dla jej życia, uczestniczenie w kursach podstawy geometrii, które prowadził Hugo Steinhaus w roku akademickim 24/25. Był to i wykład, i seminarium, które dotyczyło właśnie badań Grundlagen der Geometrii Hilberta, tej słynnej książki, analizowany właśnie w ramach tych różnych właśnie Grundlagen, tych badania podstaw, co miało miejsce u Kantora, w pracach Kantora, Riemanna i innych. Właśnie ten sposób badania tutaj został zaszczepiony też na grunt lwowski bardzo wyraźnie. To i właśnie przecież i matematycy, i filozofowie logicy niemieccy uprawiali tego typu badania, które później zostały tutaj bardzo skutecznie i
twórczo podjęte przez polskich matematyków. Panie i profesorze, filozofów. przepraszam Tak? bardzo, bo mamy zakłócenia akustyczne i zastanawiam się, czy to może być tak, że pan profesor czymś dotyka mikrofonu tam u siebie na przykład, bo tak brzmi, jakby to może był jakiś, bo nie, po prostu wszystkie inne mikrofony są jakby wyłączone, więc jakiś hałas od pana profesora idzie. Przepraszam, teraz dalej to jest, bo ja może dotykam tylko tego, No właśnie, tak mi się wydaje, że niechcący może coś dotykało mikrofonu. Teraz już jest w porządku. Teraz dobrze, tak, to nie mikrofon, tylko dotykałem tego, jak to się, przesuwania właśnie, niepotrzebnie może naciskam to. Dobrze. Myszkę. Teraz już jest... Ojej. Jasiu, szum jest straszny. Teraz było przez chwilę jeszcze gorzej. Coś z tym mikrofonem jest nie tak? To zaraz, ja to może, przepraszam, coś jest... Nie kartkami dotykasz mikrofonu? Przepraszam, przełączę, jeśli to nie popsuje całkowicie. No nie, właśnie, nie, no mikrofon mam dosyć daleko, bo to jest w odległości 30 ode mnie, więc dotykać ciężko by im było. Próbuję przełączyć na tu inny. No teraz powinno być dobrze. Nie wiem dlaczego jakby zasięg, słabość tego. Teraz lepiej? Bo była słabe. Czy pomaga coś, czy nie? Bo widziałem, że był zasięg słaby internetu jakoś, nie wiem dlaczego. Ale nie, znowu coś niestety tak przeszkadza. Czy my rozumiemy, tylko że po prostu tak jakby są takie szumy i takie jakieś uderzenia, tak jakby właśnie, ale to nic. Myślę, że damy radę, że rozumiemy, zwłaszcza, że jest prezentacja. Także bardzo przepraszam, że przeszkodziłam, ale myślałam, że może się uda wyeliminować. Bardzo proszę, panie profesorze, bardzo proszę kontynuować. Wszystko jest dobrze. Oj, chyba się transmisja zawiesiła, tak, zacięła się. Trzeba było nie przerywać, ale może coś uda się z łączem zrobić? Zaczekamy chwileczkę. Halo, halo, panie profesorze. Dzwonię do Wiesia, że zanikł. Dobrze, dobrze. Już widzę, że tutaj pojawiło się jego nazwisko, tylko nie mamy kamery i nie mamy prezentacji, ale może za chwileczkę będzie. Teraz przełączyłem, przepraszam. Teraz słychać, bo wyłączyłem i włączyłem z powrotem. Jesteś. Mam nadzieję, że lepiej, tak, bo nie wiem, czy poprawiło się coś, czy nic, ale w każdym razie próbowałem przełączyć. Dobrze. Tak. Czy jeszcze raz, czy widać prezentację, czy zniknęła? Teraz nie widać. Zniknęła, poprosimy jeszcze raz o udostępnienie. Dobrze, to jeszcze raz udostępnienie tutaj zrobię w porządku. O, już widać, świetnie. Teraz widać jeszcze raz, do tego wrócę, do sali Weinles, tak, sali, powtarzam raz, może, bo to imię się zmieni charakterystycznie jak w informacji, ale wracamy do. Czyli istotne jest to, co mówię, uczestniczenie jej w wykładzie podstaw w geometrii, które prowadził Hugo Steinhaus w roku akademickim 24/25 i w seminarium, które też temu było poświęcone. Dokładnie była to analiza Grundlagen der Geometrii Hilberta. Tutaj znaczy owocem tej pracy, tych wykładów, opracowania tych wykładów była książka, która wyszła nakładem, tutaj mam później, to zaraz, tutaj przepraszam, bo tak troszkę skaczę. Podstawy geometrii, to jest wydana w 1925 roku. Wracam do tego, co było wcześniej, troszkę przeskoczyłem, przepraszam. Tak. I teraz później mamy kolejne jej losy. Pracowała jako nauczycielka w latach 26-30. Kontynuuje współpracę jednak naukową z Hugonem Steinhausem. Zgłosiła artykuł później też do Fundamenta w 1934 roku, więc parę lat później, dotyczące właśnie znowu badań geometrii trójwymiarowej, ale nie został on jakoś opublikowany. Czy nie był odrzucony, ani nie był formalnie do końca przyjęty.
To było takie zawieszenie, jakaś dyskusja, rozmowa, która nie doprowadziła do sukcesu. Podobno miała być w roku 40 dopiero wydrukowana, ale to było wiele lat, więc dziwne, że aż czasami takie praktyki miały miejsce z jakimiś tam poprawkami i uwagami. Dobrze, w każdym razie artykuł jej nie został opublikowany. Pracowała później do 1941 roku jako nauczycielka matematyki w średniej szkole, a więc no, najbardziej prawdopodobny rok jej śmierci jest to 41, bo później jakby ślad po niej zanika całkowicie. Prowadziła również zajęcia z matematyki na regionalnych kursach pedagogicznych dla nauczycieli. Tam była też próba podjęcia kolejnych studiów doktoranckich, już teraz na Uniwersytecie imienia Jana Franki w Lwowie, Ukraińskim Uniwersytecie. No ale nie została przyjęta i właśnie losy tu się jej ucinają, urywają. Tak. I tu jest jej tutaj właśnie taka autobiografia, którą napisała już w tym czasie właśnie, w czasie po wkroczeniu wojsk radzieckich, gdzie właśnie też pisze o tych swoich próbach podjęcia pracy i podjęcia również studiów doktoranckich, ale kolejnych, ale nie skończyło się to sukcesem. Tak. Tak, tam właśnie na tym seminarium przygotowała rozprawę doktorską o niezależności pierwszej, drugiej, czwartej grupy aksjomatów geometrii euklidesowej trójwymiarowej. Złożyła te egzaminy, to miało miejsce 26 roku. Recenzje też wpłynęły, recenzentami byli Hugo Steinhaus i Eustachy Żyliński. Recenzje wpłynęły odpowiednio tam w marcu, znaczy tak, i w grudniu 26 roku, a promocja miała miejsce 7 października, już rok później, 27 roku, czyli z pewnym opóźnieniem. Tak, i tu jest tytuł, strona tej pracy, znaczy to, co złożone zostało, no i tutaj dalej. To jest recenzja Steinhausa, to jest krótka recenzja i później recenzja Żylińskiego, to jeszcze krótsza niż Steinhausa, może krótko się tej recenzji odniosę. To, co docenił jakby. Główną zaletą pracy jest to, że wszystkie wyniki uzyskane na tych 44 stronach są oryginalne. No i tak. Tutaj coś błąd mam. Tak, Hilbertowskiego. Tak, że badania tutaj są, to ponieważ system i modyfikacja Hilbertowskiego, znowu to błąduje wkrat, tak, modyfikacją pewną niezależności w tych systemach, które ona podaje. Ponadto kandydatka wykonała całe zadanie, które sobie postawiła w ten sposób, że wykazawszy zależność aksjomatu 13 w systemie tam właśnie, który podała i usunąwszy wobec tego ten aksjomat, zbadała kwestię zależności wszystkich aksjomatów grupy pierwszej i drugiej w zredukowanym systemie J z kreseczką, to jest nowy system, który ona wprowadziła. Okazało przy tym, że zbudowanie geometrii euklidesowej w systemie J, to znaczy wykazanie niezależności pewnika czwartego, jest niezwykle proste, czyli proste przejście, to jest ten J z kreseczką powinno być. Do zrobienia tego przykładu trzeba było panowania logiki, w którym autorka się rzeczywiście odznacza, więc tutaj bardzo wyraźnie zwrócenie uwagę na biegłość właśnie z sali Wendles w tym zakresie. Czyli tak, to podobnie z recenzją, tutaj jest recenzją Żylińskiego. Znaczny postęp stanowi na drodze do zupełnego uproszczenia układu aksjomatów Hilberta dla geometrii euklidesowej. Główny rezultat polega na wykazaniu zbyteczności postulowania dwóch własności incydencji punktu i prostych. Znaczy upraszcza ten system, to jest tyle, pokazuje niezależność, to jest, może nie dochodził w szczegóły, to jest ta książka, o której mówiłem wcześniej i to jest ta praca doktorska i inne prace właśnie, to jest, o tutaj są pokazane, ta praca właśnie, część pracy doktorskiej ukazała się jako artykuł Fundamenta Mathematice w roku 28 i również odpowiedź na uwagi Artura, tu jest błąd, Artura Rosenthala dotyczące właśnie jej artykułu z Fundamenta z roku 28. To jest, okazało się to później, w 30 roku też Fundamenta Mathematice.
I tutaj chodzi może króciutko tylko do tej pracy doktorskiej Sullivan-Less, tam tak jak to robi, zresztą, tak jak to robi Hilbert, dzieli te aksjomaty na te 5 grup: incydencji, porządku, przestawania, równoległości, ciągłości. I Steinhaus zrobi to podobnie w tych podstawach, jednak ona pokazała pewne różnice między tymi systemami, znaczy Hilberta i Steinhausa, i je właśnie do końca dokonał tutaj pewnego porównania i uproszczenia. Tak więc może tyle, żeby nie wchodzić tutaj pewne szczegóły. I te dowody niezależności są poprzez podanie pewnego modelu, w którym właśnie ten aksomat nie występuje, a jednak no właśnie pozostałe tam są jakoś spełnione w tym modelu, więc w ten sposób bada ich jego niezależność przez właśnie podanie pewnego modelu, skonstruowanie pewnego modelu. No i tutaj są te właśnie ta praca Weinles, ta odpowiedź, która okazała się na uwagi, nie wspomniałem o tym, to już za chwilkę, bo były pewne uwagi właśnie Artura Rosenthala, niemieckiego matematyka, na jej pracy, na jej artykuł de facto, który się ukazał Fundamenta. Tak. Bo tam chodziło o taką prostą rzecz, może nie dochodził w szczegóły, ale Rosenthal wprowadza takie pojęcie spełnialności, także po prostu, że pewne przez pewnych aksjomatach powinna właśnie być spełniona system. Tutaj nie było to pusto spełnione, czyli wtedy by to było według niego mało interesujące, należałoby to uzupełnić, albo dołożyć jakiś aksjomat istnienia, więc tutaj było takie założenie, no bo inaczej trudno operować aksjomatami, które nie mają żadnej realizacji, jakby tutaj. I tutaj te rozważania tutaj prowadzi właśnie w ramach tej polemiki, bo ono tak, według Sullivan-Less nie trzeba tego aksjomatu o spełnialności, ponieważ może być czasami pusto spełniony, więc tutaj podaję taki argument, może go zaraz przywołam. Sullivan-Less, na przykład prosta zasada, jeśli A to B mamy implikację, pociąga za sobą, jeżeli A to B, czyli pociąga za sobą, jeśli A i C to B i C, nawet jeśli A i C jest niemożliwe do spełnienia, czyli może być pusto spełnione przesłanka, natomiast zgodnie z jakoś podstawowym prawem logiki to jest realizowalne. No tylko, że właśnie tu dochodzi, żeby takiej sytuacji jednak w jakiś sposób no, nie było przy formowaniu pewnych praw. To jest też ciekawe. Ono się powołuje tutaj na logikę Russella, gdzie też przyjęte są zdania prawdziwe. Jeśli poprzednik jest fałszywy, zmiana tych zasad pociągałaby za sobą istotne konsekwencje. No to nie jest takie oczywiste, to należy odróżnić pewne prawa, które są w ramach pewnej reguły. Tutaj znaczy po prostu nie zawsze to w prosty sposób można po prostu właśnie w ten sposób zamieniać jakby pewne sposoby wnioskowania na reguły, które występują w danym rachunku. Na przykład w tym momencie, jeśli chodzi o implikacje, czy reguły wnioskowania, które są oparte, znaczy takie są związane bardzo ściśle z implikacją. I tutaj prosty przykład, że ona to przywołuje tutaj właśnie prawo, jeśli P to Q, jeśli możemy zastąpić, jeśli nie P, to nie P, jeśli nie Q, to nie P, przepraszam. Jednak tutaj przez podstawianie, jakby spełnianie tych właśnie założeń mamy w inny sposób przy jednym i równoważnym mu prawie. No bo co innego spełniać P, a co innego spełniać na przykład nie Q czy nie P. Tutaj mamy pewne zasadnicze różnice, to inne obiekty i wobec tego nie można tego typu tak łatwo sobie zastąpić tą regułą czy spełnialności. To jest w ogóle ta cała dyskusja dotycząca tego problemu, no właśnie pusto spełnionych, można powiedzieć, pusto spełnionych implikacji. I tutaj wyjaśnia tą kwestię, nie dochodzi teraz w szczegóły, wyjaśnia tą kwestię Lindenbaum, który pokazuje te właśnie subtelności. Ja nie będę już tego analizował, właśnie że nie mamy do końca ucieczki od tego problemu,
że nawet jeżeli Hilbert tego nie zauważył w swojej aksjomatyce, no to rzeczywiście jakby to podaje pewnie z grubsza pewne aksjomaty, które powinien doprecyzowywać przez jakieś warunki istnienia i inne, no to jednak po prostu samo podjęcie potężnego tutaj wysiłku aksjomatyzacji geometrii przez Hilberta jest zgodne z dostrzeżenia i tam wiele się pojawia wspaniałych rzeczy, mówi Lindenbaum. Natomiast jeżeli nawet tam są błędy, dotyczące się właśnie tego niezauważenia, że pewne rzeczy powinny być jednak istnieć, jakby to założenie się, że on później pojawia w trakcie rozwijania tej teorii, rozwijania pracy. Więc tylko tyle, może nie będę tutaj wchodził, bo to jest nie taka obszerna może jest ta uwaga, ten artykuł Lindenbauma, ale jednak to tam chyba jest 6-7 stron, w którym te kwestie wyjaśnia, zauważając, że po prostu wymaga to pewnych wyjaśnień, żeby nie było nieporozumień dotyczące tych dwóch rzeczy, czyli warunek istnienia pewnych właśnie założeń, na których opieramy się, czy spełnienia po prostu. To jest jeszcze inne założenie. Mówi, że matematycy najczęściej tym nie przejmują, bo nie pojawiają się o tego typu reguły najczęściej, tylko po prostu stwierdzamy zwyczajnie istnienie czegoś. Te twierdzenia egzystencjalne są kluczowe, natomiast tego typu implikacje, jak dla każdego x, f od x to g od x, już nie wchodząc w szczegóły, nie występują, bo one mogą prowadzić do pewnych nieporozumień i do wielu problemów, które zresztą się wtedy cały czas jakoś mogą pojawiać, jeżeli próbujemy to jakoś w jednym prostym tutaj systemie te zagadnienia implikacji rozwiązać. Tutaj tylko tyle, może już nie będę tych wątków rzeczywiście rozwijał, ale ciekawe są te uwagi Lindenbauma i ta dyskusja, która się właściwie wywołała, czyli mam tutaj Artura Rosenthala, Salę Weiles i Adolfa Lindenbauma, którzy w tym uczestniczą. Może nie przedstawiłem tego dokładnie, tej dyskusji, ona dosyć jest ciekawa, ale warto wiedzieć, że taka miała miejsce i rzeczywiście dotyczy to wszystko doprecyzowania jakby systemu hilbertowskiego, jego podstaw geometrii. Te badania były czymś kluczowym na seminarium Steinhausa i tu Sala Weiles ten wątek podjęła. Dziękuję bardzo, może tyle. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za ten odczyt, który nam tutaj przybliżył bardzo mało znaną postać z kręgu Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Myślę, że tak jak w ubiegłym roku tutaj przedstawiciele światowej filozofii analitycznej byli zaskoczeni, że mieliśmy tyle kobiet zajmujących się filozofią, no to ta lista wymienionych matematyczek jest równie imponująca. Dobrze, mamy, myślę, chwilkę na dyskusję. Czy są jakieś pytania lub uwagi do pana profesora Wójcika? Gdyby pan profesor zechciał zamknąć prezentację, bo będę wtedy lepiej widziała, czy ktoś tam ewentualnie się zgłasza. O, pan profesor Domański, bardzo proszę. No tak, nie chcę być nudny, ale przede wszystkim nie chcę być zapamiętany jako ten, który mówi o aktach ślubu. Wobec tego chciałem jako ciekawostkę pokazać akt urodzenia Sali. Ciekawostkę, bo była dyskusja nie Sala, tylko Sala. Otóż, proszę Państwa, w akcie urodzenia jest jako Sali z i na końcu. Pisanym w okręgu metrycznym izraelickim w Rohatynie i tam oczywiście wszystko się zgadza, 6 styczeń urodzona, 7 styczeń spisana, natomiast ojciec Izrael handlarz, matka Rebeka, córka Daniela i Estery dam, ale ciekawostka, że nie wiem czy widać, że pod imieniem Sali, które potem sobie po prostu uprościła. To tyle, już obiecuję, że nie będę więcej, że tak powiem. Ale 6 lutego jest tam, nie stycznia, tak? 6 nie, lutego. 6 lutego. Nie 6 lutego jest, ale widać to, czy nie widać? Nie widać, nie widać. Bardzo prosimy. Aha, to moment, bo ja, już pokazuję, bo widocznie nie nacisnąłem na co powinienem nacisnąć. O, i teraz proszę zobaczyć. Czy teraz widać? Tak, już coś. O, jest. Jest. Tutaj przy tym kreksie jest 6 luty, 7 jest dana Sali pod imieniem Sali, tak, jako córka Izraela handlarza i Rebeki, córki Daniela i Estery
dam. To jako ciekawostkę obiecuję, że nie będę więcej tutaj takich dokumentów wyszukiwał, tylko tak w związku z tą dyskusją, że sala i tak dalej. Także bardzo dziękuję, bo bardzo ciekawa postać, warta przypomnienia, panie profesorze. Ja jestem ciekawa, jak pan profesor wchodzi w posiadanie tych wszystkich dokumentów, ale nie wiem, czy to można tutaj online powiedzieć, więc może kiedyś przy okazji porozmawiamy, ale no niezwykła kolekcja. Dziękujemy, że możemy chociaż część sobie tutaj obejrzeć podczas naszej konferencji. Drodzy Państwo, jakieś jeszcze inne krótkie pytanie, uwaga? To dziękuję bardzo panu profesorowi Wiesławowi Wójcikowi i jest mi miło zapowiedzieć następny referat. Pani doktor Anna Sływińska-Pol. Dzień dobry, Aniu, cieszę się, że jesteś z nami z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani doktor jest wraz z Ewą Kudobą, która występowała wczoraj, współautorką tej pięknej książki Córki na Wojki, o której już wczoraj była mowa. A ostatnio Ania zajmuje się niezwykłą postacią, również myślę, że to dla wielu osób znów będzie sensacja, jeżeli jeszcze nie słyszeli tej historii, mianowicie Anielą Meyer-Ginsberg, uczennicą Witwickiego, więc bez wątpienia przedstawicielką Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, która zrobiła niezwykłą karierę po II wojnie światowej, ale o tym już usłyszymy w referacie. Bardzo proszę. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Trochę się lękam, czy mam wystarczająco dokumentów, ale ja jestem zawsze bardzo ciekawa zbiorów profesora Domańskiego. Chciałam opowiedzieć o Anieli Meyer-Ginsberg. Była to postać, którą zajęłam się na tak zwanych gościnnych występach, ponieważ zajmowałam się głównie kobietami z Uniwersytetu Jagiellońskiego i później po prostu rozszerzyłam pole zainteresowań. I Aniela Meyer-Ginsberg była jedną właśnie z pierwszych postaci, które badałam i wydała mi się niezwykle interesująca, kiedy odkryłam jej pisma, jej fundację, o której za chwilę opowiem i to, że jest, nie wiem, czy mogę powiedzieć szeroko znana, ale na pewno jest znana w Brazylii, a w Polsce znalazłam może ze dwie wzmianki na jej temat. Oczywiście, znaczy może to jeszcze nie jest oczywiste, ale Aniela Meyer-Ginsberg zajmowała się głównie psychologią, była uczennicą Witwickiego i wpisuje się w kontekst też innych kobiet z tego okresu, które tą psychologią się zajmowały w ramach jeszcze wtedy filozofii ścisłej. Między innymi była to Maria Wędrychowska w Krakowie, przyczynek do analizy kojarzeń łańcuchowych, też tragiczna postać, która zmarła na grypę 6 miesięcy po obronie doktoratu. Cecylia Mańkowska-Ostachiewicz-Trzcińska, która prowadziła badania nad ostrością widzenia, czy Maria Rosenblatt, później Fredro Boniecka, która zajmowała się zagadnieniem widzenia głębi. Słoniewska zajmowała się pojęciem bólu fizycznego, czy Eugenia Minkowska reagowaniem na podniety, a związkiem z typami antropologicznymi. Więc przystępuję tutaj do referatu. Aniela Meyer-Ginsberg należała do pierwszego pokolenia naukowców wykształconych przed II wojną światową w szkole lwowsko-warszawskiej. Pochodziła z bogatej, znaczy z zamożnej rodziny żydowskiej. Urodziła się 2 października 1902 roku jako 5. dziecko Jerzego Mejera i Marii z domu Teplic. Miała siostrę Matyldę oraz braci Stanisława, Stefana i Jana, którzy także studiowali na Uniwersytecie Warszawskim.
Rodzina mieszkała przy placu Małachowskiego 2. Jej ojciec był kupcem, posiadał budynek handlowy. Ta nie wiem, firma miała również oddziały w Gdańsku i w Katowicach, a ze strony matki chyba dziadek był właścicielem banku. W 1919 roku, tuż przed wstąpieniem na Uniwersytet Warszawski, konwertowała się na katolicyzm i przyczynę upatruje w tym, że ze względu na ograniczenia i antysemityzm, który zaczynał się panoszyć na uniwersytetach, było to dla niej, nie wiem, bezpieczniejsze rozwiązanie. Ukończyła gimnazjum imienia Klementyny Hoffmanowej. Tak jak mówiłam, zapisała się na Uniwersytet Warszawski i studiowała przede wszystkim pod kierunkiem Bronisława Gubrynowicza, literaturoznawcy, Jana Łukasiewicza, Tadeusza Kotarbińskiego, matematyka Wacława Sierpińskiego i właśnie Władysława Witwickiego, z którym połączyła ją taka bliższa więź intelektualna, bo pod jego kierunkiem napisała zarówno pracę magisterską, jak i doktorat. Te pierwsze badania naukowe zrobione do pracy magisterskiej dotyczyły psychologicznej analizy strachu i Ginsberg zajęła się badaniem strachu i traumą wśród żołnierzy walczących w czasie I wojny światowej. Niestety ta praca prawdopodobnie się nie zachowała. Warto jednak wspomnieć, że niektóre uniwersytety wymagały przy zapisie wykazania tego, że w czasie wojny wykonywało się tak zwany obowiązek narodowy i Aniela miała takie dokumenty, pomimo tego, że kiedy wybuchła wojna miała tylko 12 lat, to już wtedy angażowała się w rozdawanie herbaty, a później w czasie wojny o granicę pracowała w dziale opieki nad żołnierzem w Akademickiej Lidze Obrony Narodowej. Po uzyskaniu magisterium wyjechała wraz z mężem do Niemiec i tam studiowała pod kierunkiem Williama Sterna, który był prekursorem psychologii osobowości i twórcą ilorazu inteligencji, Marty Muchow, skupiającej się na psychologii ekologicznej, zajmującą się m.in. rozwojem dzieci w wielkich miastach, czy Heinza Wernera, który był specjalistą w psychologii rozwojowej i percepcji. I po powrocie do Polski w 1933 roku złożyła doktorat, który koncentrował się na psychologicznym ujęciu zasady sprzeczności. Aha, bo widzę, że tutaj nie przeskakują te. Rozumiem, że nie przeskakuje ta prezentacja. Nie, widzimy je, widzimy kolejne slajdy, tylko to nie jest taki pełny obraz, ale to nie szkodzi, bo widzimy bardzo dobrze, czyli teraz jest slajd 5, wyjazd do Niemiec. Aha, dobrze, to jeszcze spróbuję to naprawić. Aha, po prostu pokaz slajdów pokazuje mi się na drugim ekranie. No teraz tego jakby nie naprawię, bo boję się, że to zajmie za dużo, ale tak za jest dużo bardzo czasu. dobrze. W każdym razie rozumiem, że teraz są te pierwsze badania naukowe, czy już jesteśmy nad Witwickim? A teraz są pierwsze badania naukowe. Dobrze, dziękuję bardzo. Więc zajęła się tą psychologiczną zasadą sprzeczności, która była też zagadnieniem
podejmowanym w ramach szkoły lwowsko-warszawskiej w różnych jej aspektach, czy logicznym, ontologicznym i psychologicznym. Między innymi zajmował się tym tematem Łukasiewicz, Leśniewski i właśnie Witwicki. I Anielę interesowała psychologiczna interpretacja tej zasady. Odniosła się do pisma Witwickiego, który mówił, że człowiek w stanie pełnego czuwania, kiedy przytomnie i jasno myśli, unika, o ile może, sprzecznych sądów, a z dwóch przedstawionych sprzecznych sądów jeden uważa za fałszywy, choć nie zawsze wie, który jest w tym wypadku fałszywy. I Ginsberg odniosła się do tego, badała to, czy człowiek myślący unika uznawanych, znaczy jakie warunki trzeba spełnić, żeby uznać, że ktoś jest przytomny i czy rzeczywiście ta sprzeczność jest tak niepożądana, że chce się jej uniknąć. I przeprowadzała eksperymenty polegające na czytaniu uczestnikom tekstów, które zawierały sprzeczności. Między innymi była tam historia o Janie, który się zmienił. I pokazywała także zadania matematyczne, czy taki woreczek, do którego można było włożyć monetę i czasami ona, znaczy można było ją łatwo znaleźć, a czasami nie. I zauważyła, że badani odrzucali sprzeczność i starali się ją zwykle wyeliminować, ale we śnie, w przeżyciach estetycznych, duchowych i magicznych takie sprzeczne sądy i niespójności ludziom nie przeszkadzają, a nawet są pożądane w tym sensie, że są takie, wydają się interesujące. Podsumowała to, że z chwilą, gdy kończy się ta czujna jawa, gdy nie wchodzą już w grę nasze istotne interesy życiowe, ustępują nasze poczucia logiczne, poddajemy się urokowi sprzeczności i nie staramy się jej usunąć. Dwa czynniki prawdopodobnie nadają sprzeczności siłę atrakcyjną: tęsknota za czymś poza codzienną rzeczywistością i zaspokojenie ambicji płynące stąd, iż w pewien sposób umiemy pozornie pokonać prawa rządzące na świecie. I no właśnie, tak jak mówiłam, ta praca jako praca zostawiona ta praca została opublikowana w księdze pamiątkowej. Niestety nie zachowały się jej recenzje. W 1936 roku z powodu narastającego antysemityzmu w Europie Tadeusz Ginsberg, jej mąż, kiedy otrzymał ofertę pracy we francusko-włoskim banku w Brazylii, no zdecydowali się po prostu na emigrację i Brazylia stała się jej wybraną ojczyzną. Tam początkowo zajmowała się głównie psychoanalizą i testami Rorschacha. Będę jeszcze mówić o tym w kontekście Augustyny Korngold. I jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, jeszcze przed 1939 rokiem, już zainteresowała się tym różnicami kulturowymi, bo zróżnicowana kulturowo Brazylia ją do tego natchnęła. Jeszcze tak wrzucając takie kwestie biograficzne, w 1938 roku, na początku tego roku, przybyła do Polski wraz ze swoim mężem, chcąc wpłynąć na rodzinę, aby przeprowadziła się do Brazylii, ale wówczas z tej propozycji skorzystała tylko jej teściowa, Adela Ginsberg. Później miało to swoje tragiczne konsekwencje,
A gdy wybuchła wojna pod koniec września, Aniela i Tadeusz założyli Komitet Pomocy dla Ofiar Wojny w Polsce, który działał przy Czerwonym Krzyżu i on był chyba wiceprezesem tej instytucji. Tak jak wspominałam o tych testach Rorschacha, to Aniela Ginsberg prowadziła badania między innymi z Augustyną Korngold-Landau, która była wykształcona znaczy one są z tego samego roku, tylko że Augustyna kształciła się w Krakowie i Augustyna przetłumaczyła, wyemigrowała z Polski do Francji i dopiero stamtąd do Brazylii. I we Francji przetłumaczyła z niemieckiego na francuski książkę Rorschacha Psychodiagnostykę. A później no, spotkały się właśnie w Brazylii. Ta tragedia II wojny światowej skłoniła ją do poświęcenia się psychologii społecznej i szczególnie właśnie badaniom nad różnicami rasowymi i miała łącznie na koncie około 40 publikacji. Pamiętam, jak kiedyś już mówiłam referat na temat Anieli Meyer-Ginsberg i zapytano mnie o kwestię języka, jak to się stało, że no, była w stanie tam znaleźć pracę i pracować naukowo, czy znała portugalski. I pomyślałam, znaczy nie wiem jaka jest prawda, ale moja koncepcja jest taka, że współpracowała również z osobami, które wyemigrowały z Europy, co pozwoliło jej na używanie języków, które znała, ale też pierwszą, większą publikację, pierwszą książkę opublikowała na początku lat 60. Więc myślę, że mogła do tego czasu po prostu no, nauczyć się bardziej języka. Prowadziła badania w Laboratorium Psychologii Edukacyjnej przy Instytucie Pedagogicznym w São Paulo, a także w Wolnej Szkole Socjologii i Polityki, a później także jako profesora na Katolickim Uniwersytecie São Paulo. Współpracowała z ominiętą przed chwilą Betty Katzenstein. One się przyjaźniły i poznały się w ogóle w czasie wspólnych studiów w Niemczech. I Betty Katzenstein po prostu wprowadziła ją w to brazylijskie środowisko psychologiczne. Jeżeli chodzi o Ginsberg, to zaczęła porównywać osiągnięcia osób różnych grup etnicznych, wychowanych w tych samych warunkach i klasyfikowała tych badanych na podstawie, wydaje się dzisiaj to co najmniej kontrowersyjne, klasyfikowała ich na podstawie takich cech fizycznych, takich jak kolor skóry, oczu, włosów, budowa ciała. Nie odnosiła się do ich samoidentyfikacji i w swoich badaniach używała różnych testów, między innymi jeżeli chodzi o badania prowadzone w przedszkolach, używała do tych badań lalek, które były wykonane z różnych materiałów i tymi lalkami dzieci odgrywały scenki. W ogóle też miały czas takiej wolnej zabawy i ona to po prostu obserwowała. No i oczywiście jej badania wykazały istnienie przywilejów rasy białej.
Ginsberg prowadziła badania nad dziećmi i młodzieżą, zarówno w Brazylii, jak i w Salwadorze. Było to spowodowane tym, że wraz z mężem, który dostał też ofertę pracy, w 1946 roku wyjechała na 2 lata do Salwadoru i wykładała tam na uniwersytecie, a później jeszcze nie wrócili do São Paulo, ale do Rio de Janeiro. Więc można powiedzieć, że no, była bardzo mobilną osobą. I Ginsberg widziała różnice, które inni przypisywali rasie, ale upatrywała ich raczej w środowisku wiejskim lub miejskim, czy też kapitale społecznym. Przyniosła solidne, takie metodologiczne przygotowania, miała przygotowanie, co wyróżniało jej badania na tle innych prac i podkreślała, że testy zazwyczaj są tworzone dla tej grupy, która jest uprzywilejowana i po prostu stosowanie ich do innych grup społecznych po prostu zniekształca wyniki. Jej ostatnia praca dotyczyła psychologii jako zawodu w Brazylii i no, chciała uregulować tam kwestie dotyczące kształcenia i wykonywania zawodu. Postulowała powstanie rady zajmującej się programami nauczania, szkolenia, a także nadzoru nad tym, a także uważała, że powinno istnieć ciało, które rozwiązywałoby problemy prawne i etyczne w pracy psychologów. Pełniła wiele funkcji i otrzymała wyróżnienia za swoją pracę, między innymi medal Stulecia Psychologii Naukowej, tytuł Psychologa Roku, dyplom honorowy od Związku Psychologów w São Paulo, dyplom honorowy od Federalnej Rady Psychologii, czy wyróżnienie od organizatorów kongresu Rorschacha. Tutaj mam jeszcze jej wybrane prace. No, zważywszy na to, że w 1936 roku wyemigrowałam tutaj do pierwszej publikacji, tam, którą znalazłam, minęło 11 lat. I to, co wydało mi się też istotne, to wraz z mężem zapisali cały swój majątek fundacji własnego imienia, której zadaniem jest wspomaganie nieuprzywilejowanych studentów psychologii. Teoretycznie ta fundacja istnieje do dzisiaj. Niestety pomimo moich prób kontaktu z tą organizacją, aby otrzymać może jakieś materiały po Ginsbergach, no nigdy nie otrzymałam odpowiedzi, więc nie wiem, czy rzeczywiście funkcjonuje i w jaki sposób. Sama Ginsberg chorowała na chorobę Parkinsona, którą ukrywała przed współpracownikami, ale była aktywna naukowo praktycznie do końca swojego życia. Ostatnie jakieś prace naukowe robiła rok przed swoją śmiercią w wieku 84 lat, jeżeli dobrze policzyłam. Dziękuję bardzo. Tyle mogę o Anieli dzisiaj powiedzieć. Dziękujemy serdecznie za ten piękny odczyt. No właśnie, jest nawet przecież dostępny w internecie, na YouTubie można obejrzeć sobie film na temat Anieli Ginsberg, w którym
są jej uczennice, opowiadają o tym, jak ona ważną była postacią dla tego środowiska, że właściwie była taką współtwórczynią psychologii brazylijskiej. I znowu mamy właśnie przykład osoby, która wywodzi się z kręgu szkoły lwowsko-warszawskiej, która właśnie potrafiła się w zupełnie nowych przecież okolicznościach znakomicie odnaleźć i stworzyć pewne środowisko naukowe. Więc tutaj no, wydaje mi się, że była wręcz historia i znowuż osoby, która bardzo głęboko była związana ze szkołą. Pozdrawiamy tutaj twoje młode pokolenie, które słyszymy w tle. Bardzo nam jest miło, że takie miłe tło jest. Dobrze. I pan profesor chciałby zabrać głos. Przepraszam, czy to ja? Tak. Znaczy tak, mam pytanie, bo pani wspomniała o losie rodziny. Co się z nimi stało w czasie wojny? Rodzice. O los rodziny, a nie... Tak. Jeżeli chodzi, myślałam właśnie, że o tym powiedziałam, ale jej rodzice nie przeżyli wojny, podobnie jak brat Jan, a jeden z braci emigrował, już nie wiem, nie pamiętam który, wyemigrował do Wielkiej Brytanii, drugi do Brazylii. Nie wiem, co się stało, znaczy przeżyła wojnę jej siostra Matylda, ale nie wiem, i rodzice nie przeżyli, więc... Pani nie przeżyli, to nie jest to jednoznaczne. Wiem, że nie jest to jednoznaczne, ale nie znalazłam dokumentów, które pozwoliłyby mi powiedzieć, że zginęli w czasie Holokaustu. Po prostu mam takie podejrzenia, ale no nie mam takiego dowodu. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania lub uwagi? Państwo? Dobrze, pani profesor Parczys, bardzo proszę. Fonik, jak zwykle ostatnia, ale mam takie pytanie. Czy słyszała Pani, widziała Pani cokolwiek na temat jakichś tłumaczeń jej prac na inne języki? Czy to jest raczej twórczość ta dotycząca na przykład ras? Czy ona jest wyłącznie w portugalskim? Wydaje mi się, że na angielski została, jedna z jej prac była chyba zrobiona na, nie wiem, życzenie, zlecenie ONZ-u, czy UNESCO, nie UNESCO, ONZ-u. I wydaje mi się, że to też zostało wydane w języku angielskim, ale no, większość jej prac, teraz po prostu jest jedyna, jaka przyszła mi do głowy. Cała reszta, z którą chciałam się zapoznać, była po prostu po portugalsku. Mhm. No i żadnych polskich tłumaczeń nie ma oczywiście, bo ona u nas nie jest rozpoznana. Mhm. Bardzo dziękuję. Znaczy znalazłam w ogóle o niej adnotacje, znaczy takie króciutkie wspomnienie. Teraz właśnie szukałam, próbowałam sobie tu przypomnieć, co to była za publikacja, ale to było o Polakach, którzy wyemigrowali do Ameryki Południowej. I ta książka ukazała się w Polsce, wydaje mi się, że po wojnie, wiem, że ma format chyba A4 albo trochę większy, no ale nie pamiętałam tytułu, ale generalnie nie jest wspominana jako polska badaczka. Pomimo tego, że na przykład w wydawanych encyklopediach za granicą no jest uwzględniana. To jest do znalezienia. Dziękuję bardzo. Mhm. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedną analogię, nie sposób mi nie wspomnieć o niej, mianowicie, że ta fundacja powstała, która miała wspierać studentów, tutaj w wypadku Fundacji Ginsbergów, studentów pochodzących, żyjących w trudniejszych warunkach. Tymczasem właśnie Daniela Gromska, o której dzisiaj będziemy jeszcze mieć odczyt, przekazała swój dobytek na stypendium dla kobiet uczących się, więc tutaj też to myślenie o przyszłych pokoleniach jest jakimś takim wątkiem, który się powtarza. Jest właśnie strona, tak, jest tej fundacji, tam jest sporo zdjęć, chociaż w słabej jakości, ale można się co nieco dowiedzieć o tych losach. Pan profesor Domański, jeszcze bardzo proszę, już musimy pójść dalej, ale...
Może jakiś akt na przykład. Już tylko słówko, nie, a tym razem zaskoczę panią profesor. Pisałem kilka zdań na jej temat i między innymi, nie wiem czy pani taki artykuł tutaj wspominała, o bardzo ciekawym tytule przed wojną w Polsce napisała, czy można trafnie ocenić stopień rozwoju umysłowego dziecka na podstawie jego fotografii. Zostało to osobliwe dzieło opublikowane w Młodej Matce w 1929 roku, jak i w psychotechnice wyrażenia z wizyty w National Institute of Psychologii w Londynie. Także nie jest Nie to, że tak znalazłam powiem, tego. nie jest to, że tak powiem, w mojej historii psychologii w Europie Środkowej akurat ten artykuł o tej ocenie rozwoju umysłowego dziecka na podstawie fotografii, no dosyć jest to, że tak powiem, kontrowersyjne podejście do sprawy. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo ciekawy. Ja przepraszam, że pana tak pominęłam. A nie, ale nie. Nie Tylko znałam chodzi mi właśnie o te dosyć osobliwe zainteresowania, jakie tutaj też dałoby się wyróżnić w jej pracy psychologa badawczego. O to mi właśnie chodzi. Gdyby nie to, to bym. Tak, drodzy Państwo, ale to jest zupełnie, to jest Witwicki. On się zajmował, on patrzył na człowieka i wyczytywał, jakie ma cechy osobowości. Karnap, który był w 1930 roku w Polsce, opisywał w dziennikach, że spotkał się z Witwickim, siwy polski psycholog, wielki, i mówi tak, zgadywał po mojej fizjologii, kim ja jestem, czym się znajduję. Fizjonomii, tak, jaki jest mój, nie wiem, w jakim jestem związku i mówi, że całkiem trafne uwagi miał. Więc to Wszystko widać. Wszystko widać. No tak Witwicki miał takie, on miał całą taką koncepcję, że nasze życie psychiczne również w postaci wytworu się przejawia właśnie w tym, w jaki sposób my wyglądamy. Więc ja myślę, że to jakieś tam ugruntowanie w koncepcji czynności i wytworów miało i myślę, że ona to przejęła po Witwickim. No teraz myślę, byłoby takie podejście pewnie źle widziane, natomiast dla niej to było coś naturalnego. Dobrze, bardzo dziękuję, bardzo ciekawe to było wszystko i czekamy w takim razie, Aniu, na twoją jakąś może książkę o tej postaci, może jakieś tłumaczenia. Bardzo, bardzo kibicujemy. I teraz chciałabym zapowiedzieć kolejny odczyt pana Adriana Habury, doktoranta z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Już mam nadzieję wkrótce doktora, bo wiem, że już pan jest na ukończeniu tutaj. Też z tego względu nie mógł pan Adrian do nas właśnie przyjechać, bo tam sprawy doktoranckie go zatrzymały. I pan Adrian opowie nam o Alicji Iwańskiej. Pan również uczestniczył w naszym cyklu filmów Miłośniczki mądrości, gdzie przedstawiał tę niezwykłą postać. I tytuł referatu to Alicja Iwańska, życie niezupełne. Bardzo proszę. Dzień dobry. Ja bym chciał tylko się upewnić, że mnie dobrze słychać. Słyszymy bardzo dobrze i widzimy. Dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia. Tak jak tutaj była mowa, temat mojego referatu to Alicja Iwańska, życie niepełne. Chciałbym na wstępie wyjaśnić sam tytuł mojego referatu. W tym referacie postanowiłem ukazać życie Alicji Iwańskiej, polskiej uczonej, poetki, poprzez kategorię pełni życia. I do tego skłoniły mnie dwie kwestie. Pełnia życia, a dokładniej potrzeba pełni życia, co jasno wynika z pamiętników Iwańskiej, odgrywała dla niej tak prywatnie niezwykle istotną rolę. To po pierwsze. Po drugie, Iwańska jako studentka Uniwersytetu Warszawskiego, wychowanka Tadeusza Kotarbińskiego, pełni życia poświęciła też swoją pracę magisterską. Podjęła w niej analizę koncepcji pełni życia w twórczości francuskiego myśliciela Jean-Marie Guyard. Więc jak widać, pełnia życia stanowiła dla niej zarówno przedmiot analizy naukowej, jak i postulat życiowy. Co ciekawe, do tematu tej pracy, co właśnie jest szczególnie ciekawe, Iwańska powróciła pod koniec życia, czego efektem stała się taka książka pod tytułem Właśnie tu, którą mam właśnie tu. I w książce tej właśnie wątki naukowe, analiza twórczości Jeana Marie przeplata się z takimi osobistymi, ogólnymi, życiowymi przemyśleniami Iwańskiej. Tak? To pokazuje, że
zapełnia życia, będąc postulatem życiowym, jak i tematem analiz naukowych, również się wiąże w jednym dziele. I co ważne, Iwańska jasno daje w tej książce do zrozumienia, że pisząc swoją pracę magisterską, nie dała odczuć, że pełnia życia, czyli ten jeden z kluczowych dla niej postulatów życiowych, jest dla niej tak ważna. Wręcz przeciwnie. W pracy tej, mam na myśli pracę magisterską, Iwańska starała się właśnie być krytyczna wobec poglądów Jeana Marie, spełnić postulat naukowości, bezstronności badacza. Zresztą jak sama tutaj stwierdza pod koniec życia, cytuję, uwaga, dotyczy pracy magisterskiej, gdy czytam ją teraz, widzę, jak bardzo wówczas tłumiłam w sobie zachwyt nad tym nie dość naukowym, tak kochanym życiu Guia. I taki rozdźwięk, można powiedzieć, pomiędzy nauką, ścisłością naukową, a prywatnymi życiowymi poglądami Iwańskiej wydaje się być dla niej czymś typowym, o czym powiem więcej. W każdym razie, w związku z tym, o czym powiedziałem, postanowiłem właśnie przyjąć tę kategorię pełni życia jako takie kryterium perspektywy spojrzenia i w ten sposób spojrzeć na biografię Iwańskiej, dokonać jakiegoś jej podziału. I na tej drodze doszedłem do wniosku, że w życiu Iwańskiej można wyodrębnić dwa okresy życia. Okres pełni życia i braku pełni życia. Pierwszy obejmowałby lata dzieciństwa, młodości, studiów, a także II wojny światowej i kończyłby się wraz, znaczy z jednej strony kończyłby się ze śmiercią pierwszego męża Iwańskiej, Jana Gralewskiego w 1943 roku, z drugiej zaś się wraz z jej wyjazdem do USA w roku 1946. Drugi okres natomiast obejmowałby lata, które Iwańska spędziła już poza Polską, tak? Czyli okres w Polsce byłby tym czasem pełni życia, okres poza Polską okresem braku pełni życia. I tutaj chciałbym tylko krótko zaznaczyć, że dzieląc w ten sposób życie Iwańskiej, nie chcę powiedzieć, że w tym okresie pełni życia Iwańska nie cierpiała na jej brak, ani też, że w okresie braku pełni życia nie było momentu, kiedy go tę pełnię odczuwała. Mam na myśli raczej to, że kiedy się analizuje pamiętniki Iwańskiej, to w takim ogólnym sensie ten pierwszy okres tak wyraźnie jawi się jako okres pełni, ten drugi jako okres takiego braku pełni życia. I nim przejdę do biografii Iwańskiej, to oczywiście tutaj to się trochę przeplata, ale chciałbym wyjaśnić w ogóle, jak Iwańska rozumie pełnię życia, tak? Skoro przyjmuje to za kryterium podziału jej biografii. I tutaj na podstawie pamiętników można uznać, że pełnia życia to dla Iwańskiej inaczej realizowanie siebie, realizowanie swojej osobowości w pełnym jej zakresie poprzez różnego rodzaju przeżycia, działania, czynności. I Iwańska tutaj w swoich pamiętnikach przywołuje fragmenty dzienników. I w takim fragmencie dziennika z okresu studiów na Uniwersytecie Warszawskim o pełni życia pisze tak. Cytuję. Nie będę nigdy teozofką, ani twórczynią żadnego innego poglądu metafizycznego. Nie szukam jedności i harmonii, jeśli chodzi o całe życie. Wystarcza mi harmonia poszczególnych zdarzeń. Moje życie jest wieloplatformowe i dlatego właśnie zbliża się do tak zwanej pełni życia, przed którą przestrzegał mnie Kotarbiński. Mogę sobie wyobrazić, że jestem 1000 osób i żyję 1000 niepodobnych do siebie żyć, bo taki zakres żywotności naszkicowany jest w każdym moim przeżyciu. A ludzie myślą, że żyję samotnie, monotonnie, tracę młodość. I pomijając tutaj wątek antymetafizyczny, antykonformistyczny, którego można się doszukiwać w tych słowach, to właśnie wynika z nich, że realizacja siebie, swojej osobowości, polegająca na takim wielorakim rozwoju, stanowi istotę pełni życia, tak, w ujęciu Iwańskim. I za takim rozumieniem pełni życia przemawia też inny fragment pamiętników Iwańskiej, w którym odnosi się do wspomnianej przestrogi Kotarbińskiego, gdzie wskazuje właśnie na konflikt pomiędzy pełnią życia, wielorakim realizowaniem siebie, a ograniczaniem tej realizacji siebie, rozwoju własnego, do tylko jednego kierunku. I tutaj też krótki cytat. Cytuję. Poruszam problem moich apetytów życiowych, dążności do pełni życia, przeszkadzającej w skupieniu nieodzownym dla wszelkiej twórczości. Bo jak powiedział profesor Kotarbiński, ażeby w jednej dziedzinie rozwinąć twórczość, trzeba się zautomatyzować w innych.
Bardzo takich ograniczeń nie chciałam. Miałam ochotę rozwijać się jednocześnie we wszystkich kierunkach, wszystko zgłębić, nie rezygnować z niczego. Tak? I wydaje się więc, że ta pełnia życia właśnie w ujęciu iwańskiej, realizacja siebie w pełnym zakresie osobowości jest czymś opozycyjnym do realizacji siebie tylko w jakimś jednym aspekcie. Tak? Ta wieloaspektowość oprócz tej kwestii realizacji dla pełni życia jest, wydaje mi się, kluczowa. I za takim też ujęciem właśnie przemawia to, co Iwańska pisze w tej książce właśnie tu, w której wraca do swojej pracy magisterskiej po latach, pod koniec życia. Tam wstępnie charakteryzując kategorię życia już w myśli Jeana Marie, wprost stwierdza, i tu cytat, pełnia życia to właśnie ów maksymalny, harmonijny rozwój własnej indywidualności. Tak według Iwańskiej można określić pełnię życia u Jeana Marie. W książce tej Iwańska też wskazuje na aspekty życia, które według Jeana Marie szczególnie są związane, są szczególnie istotne, a z których najważniejszym lub jednym z najważniejszych wydaje się miłość. Taka miłość zarówno do osoby czy do ojczyzny, ale w ogólnym sensie miłość. I co jest ważne, to to, że w jednym fragmencie pamiętników Iwańska mówi, że Kotarbiński uważał, że pełnia życia to taka zabawa w życie. W tych słowach Iwańska rozumiała, że Kotarbiński chce jej powiedzieć, że tu właśnie aspekt społeczny, społeczna działalność jest kluczowa. I co ciekawe, w tej twórczości Jeana Marie Iwańska znajduje, że nie ma konfliktu według niej, według Jeana Marie znaczy się, pomiędzy tym aspektem indywidualnym a społecznym. Tak? Jest nawet wręcz odwrotnie, to właśnie w tym aspekcie społecznym człowiek może się w pełni jako jednostka realizować i rozwijać. I co ciekawe, tak podobnie nie wprost ma się to w pamiętnikach Iwańskiej. To znaczy z jej pamiętników wybija obraz tej najpełniejszej realizacji siebie właśnie wtedy, kiedy Iwańska jest w Polsce, kiedy jest związana z Gralewskim, ze swoim mężem, a z kolei lata w USA, tam gdzie tak było trudno jej się odnaleźć, uspołecznić, można powiedzieć, gdzie już w zasadzie nie obdarzyła nikogo takim uczuciem, jakim obdarzyła Gralewskiego, a więc ten aspekt tej miłości do człowieka, czy nawet do miejsca był niespełniony. Jawią się jako te lata, w których już realizować się nie potrafiła, czy też nie mogła. Przy czym właśnie okresy te nie są jednorodne, tak? Więc chciałbym tu przejść do takich kwestii szczegółowych, przedstawić pokrótce biografię Iwańskiej w tej przyjętej przeze mnie perspektywie. Iwańska urodziła się 13 maja 1918 roku w Lublinie jako pierwsze dziecko Jana i Stanisławy Iwańskich. W 1920 rodzina Iwańskich przenosi się do Poznańskiego. Tam Iwańska spędza dzieciństwo, młodość, odbiera nauczanie domowe i część edukacji gimnazjalnej. Jako że od najmłodszych lat cieszy się dużą niezależnością, a zarazem troską rodziców, to kiedy rodzice jej spostrzegają, że gimnazjum poznańskie, można powiedzieć, było dla niej zbyt rygorystyczne, dla takiej Iwańskiej, która była troszkę niepokorna, przynieśli ją do gimnazjum warszawskiego. Jeszcze w poznańskim Iwańska postanowiła, że będzie pisarką. Tak? Już wówczas zresztą pisała w gazetce szkolnej, pisywała wiersze dość wcześnie i w tym celu, pod koniec klasy 7, przekonana, że będzie to najlepsze przygotowanie do zawodu pisarki, zdecydowała się studiować filozofię ścisłą, jak to ujęła. I w 1936 roku rozpoczyna swoje studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. I wraz z rozpoczęciem studiów, tak, Iwańska dotychczas twórczo, jeśli chodzi o twórczość, rozwija się na płaszczyźnie jakiejś takiej literackiej, poetyckiej, to wraz z rozpoczęciem studiów filozoficznych, z filozofii ścisłej, rodzi się w niej konflikt. Tak? Ta wieloaspektowość, zanim się zharmonizowała, to trochę zajęło. Konflikt dotyczy tego, w zasadzie konflikt jest w niej, dotyczy on nauki i sztuki, tak? Filozofii ścisłej i poezji. Z jednej strony Iwańska przyswaja od warszawskich profesorów przekonanie o znaczeniu precyzji językowej. Z drugiej jednak obawia się tego, że wraz z tym rozwijaniem precyzji językowej stępi swój zmysł poetycki, jak to ujęła. Czego zresztą świadectwem takiego konfliktu jest jeden z wierszy Iwańskiej pod tytułem Logika, opublikowany w 1938 roku w tomiku wierszy, jej wierszy pod tytułem Wielokąty. Wiersz jest dość krótki, więc odczytam.
Spętała mnie włóknisto, wwierciła się w czoło i do mózgu dotarła, gdzie nie była nigdy. Zdarła barwną pierzystość fikcyjnym aniołom, tym ultrafioletowym i tym słowoskrzydłym. Logistazy, logizje, do logosu idźcie, bo źle wam mieszkać we mnie, a mnie patrzeć na to, jak umierają moje rozbrojone fikcje, jak w konwulsjach się kurczy, zaciska, pomniejsza, z nazw pustych najsmutniejsza. Bóg bez desygnatu. Tak? Niemniej jednak ten wiersz jest o tyle ciekawy w kontekście tego konfliktu, że właśnie ten konflikt odnajdujemy gdzieś też między innymi w tej pracy magisterskiej iwańskiej. Tak? Iwańska pisze pracę o pełni życia w myśli Jeana Marie pod opieką Kotarbińskiego. W tym celu wyjeżdża w 1938 roku na rok do Brukseli, żeby zebrać materiały, odbyć konsultacje. I po latach w tej książce właśnie tu uznaje, co ciekawe, cytuję, że niszczyła myśl Jeana Marie w swojej pracy magisterskiej. To z kolei wynika z tego, że pomimo wewnętrznego konfliktu, jaki miała Iwańska, o którym już właśnie mówiłem, to była ona zwolenniczką filozofii tej ścisłej i ze względu na nieścisły charakter postulatów Jeana Marie wręcz odmawiała mu wręcz odmawiała jakiegoś takiego filozoficznego charakteru jego myśli. Więc choć postulatu jako tako Iwańska nie odrzuciła tego postulatu na myśli ścisłości w nauce, to z wiekiem, wydaje się, można uznać, że nieco swoją postawę złagodziła. Tam w tej książce właśnie tu wspomina nawet, że tonowali ją Kotarbiński z Tatarkiewiczem, kiedy później czytali jej pracę, że była zbyt tutaj krytycznie nastawiona do Jeana Marie. Z kolei ona pod koniec życia sama się do tego przyznaje, że była zbyt, można powiedzieć, taka zagorzała w tej krytyce Jeana Marie. I tu cytuję: widzę teraz, jak bardzo mi zależało na tym, aby zaznaczyć w tej tezie swoją przynależność do tradycji ścisłości, jasności, rzeczowości. Zaznaczając tę swoją przynależność, musiałam niszczyć Jeana Marie. Choć więc naukowego punktu widzenia Iwańska faktycznie była zdecydowaną zwolenniczką filozofii ścisłej, to jednocześnie prywatnie, co pokazuje analiza jej pamiętników, z postulatu pełni życia zrezygnować nie potrafiła. Ta potrzeba towarzyszyła Iwańskiej w zasadzie nieustannie, a jej brak, jeśli się pojawiał, tej pełni życia, tego poczucia brak poczucia pełni życia odczuwała dotkliwie i to właśnie pokazują pamiętniki. Iwańska w sierpniu 1939 roku wraca z Brukseli. Kiedy wybucha wojna, po miesiącu tułaczki osiadła w rodzinnej posiadłości w Rzetni. Tam jednak czuła się strasznie. Nie znosiła tej bezczynności, w której była i kiedy tylko stało się to możliwe, wróciła do Warszawy, gdzie już poczuła się ewidentnie lepiej. Tam wróciła na studia, obroniła swoją pracę magisterską, pisała opowiadania, czyli jakoś rozwijała się twórczo, angażowała się w działalność konspiracyjną, więc też w tym aspekcie społecznym się rozwijała, a także zacieśniła swoją znajomość z Gralewskim, choć znali się już wcześniej, to właśnie wtedy jakoś się do siebie zbliżyli, a to z kolei zaowocowało ich ślubem 18 stycznia 1942 roku. I wydaje się właśnie, że Gralewski, działalność konspiracyjna, studia, twórczość, to wszystko dawało w tym okresie Iwańskiej poczucie pełni. Można uznać w zasadzie, że był to najbogatszy w przeżycia okres jej życia. I dlatego też, tak mi się przynajmniej wydaje, ten czas w jej pamiętnikach proporcjonalnie do czasu, do tego jakby proporcjonalnie do czasu, jaki ten okres jej życia obejmuje, został on opisany najbardziej obszernie ze wszystkich innych. Tak? Najkrócej był pierwszy, najdłużej był opisany okres ten amerykański, przy czym trwał najdłużej. Ten jest zbliżony objętościowo do tego amerykańskiego. Więc mówiąc, można powiedzieć tak językiem iwańskiej, ten wieloplatformowy i dobrze zharmonizowany tryb życia, jaki Iwańska miała przede wszystkim właśnie w czasie wojny, dał jej poczucie pełni, jakiego już później nie doświadczyła. Miała możliwość satysfakcjonującego rozwoju twórczego, społecznego i prywatnego. W strukturach konspiracyjnych, bo to tutaj też ważne, Iwańska pełniła różne funkcje, roznosiła grypsy, przygotowywała mapy powiązań i w tych strukturach też działał Gralewski, był kurierem zagranicznym. Z tym z kolei jest związany moment jego śmierci, bo właśnie podczas pełnienia jednej ze swoich misji Gralewski ginie wraz z generałem Sikorskim. O tym Iwańska dowiaduje się po 6 miesiącach i
jak czyta się jej pamiętniki, to widać, że to przeżycie było dla niej tak trudne, że nawet go w zasadzie nie opisuje. Ona dysponuje dziennikami, na podstawie których są przygotowane pamiętniki opublikowane i nie postanawia o tym nic więcej, nic dokładniej pisać. To jakoś wywarło na niej takie, było to takie przeżycie, do którego nie potrafiła normalnie wrócić. I można więc powiedzieć, że tam Iwańska w tym momencie traci miłość swojego życia, tak? Jakiś taki aspekt, w którym realizowała się szczególnie. Więc pozostało jej po śmierci Grajskiego w zasadzie tylko rozwijanie się twórcze i społeczne, tutaj konspiracyjne. I to, co ciekawe, też się te dwa aspekty jej życia przenikały, bo na ten temat powstały opowiadania. Iwańska napisała kilka opowiadań podczas wojny, opublikowanych pod tytułem Tylko 13. Oprócz tego opublikowała książkę o charakterze historycznym, Kobiety z firmy, przedstawiającej sylwetkę 5 kobiet działających w strukturach Armii Krajowej. Jednakże i ten aspekt, w którym się realizowała, ta społeczna płaszczyzna realizowania się, jednakże to Iwańska również utraciła wraz z zakończeniem wojny i rozwiązaniem Armii Krajowej. Co więcej, odczuwając coraz większe zagrożenie ze strony władz w związku ze swoją działalnością konspiracyjną, co swoją drogą też stało się podstawą dla innego opowiadania Iwańskiej, Niezdemobilizowani, Iwańska z bólem serca decyduje się opuścić kraj i przy pomocy swojego wujka wyjechać do Stanów Zjednoczonych. W tym czasie, w tym 1946 roku, rozpoczyna się drugi okres życia Iwańskiej. Do Stanów Zjednoczonych Iwańska dociera 4 listopada 1946 roku. Tam wdrożenie się w życie przychodzi jej z wielką trudnością, praktycznie w każdej płaszczyźnie. Po czasie jednak udaje się jej rozwijać naukowo i wydaje się właśnie, że jedynym polem, na którym Iwańska faktycznie realizuje się, rozwija, czuje tę pełnię życia w tym drugim okresie, jest twórczość naukowa i literacka. W literackiej w większości wypadków wraca do tych wspomnień związanych z Polską. Tu są te książki, o których mówiłem, były opublikowane już po wyjeździe. Z kolei jeśli chodzi o naukową, no to w zasadzie wszystkie opracowania naukowe autorstwa Iwańskiej pochodzą z tego okresu. Zarówno i rozprawa doktorska z zakresu socjologii, którą poświęciła polskim inteligentom, którzy byli osadzeni w obozach koncentracyjnych, którzy jak ona po wojnie wyjechali do Stanów Zjednoczonych, jak i jej opracowania poświęcone ludności meksykańskiej i ogólnie latynoamerykańskiej, którą badała na przestrzeni wielu lat. I w pracach tych można zauważyć, że Iwańska została wierna temu postulatowi jasności, ścisłości, rzeczowości. Jeśli chodzi natomiast o perspektywę życia społecznego i prywatnego, no to lata w USA w zasadzie nie, można lekko to ujmując, nie należą do najlepszych lat życia Iwańskiej. Jeśli chodzi o aspekt społeczny, no to Iwańska nie potrafiła się odnaleźć w amerykańskim społeczeństwie, a szczególnie nie za dobrze w środowisku amerykańskim. Temu poświęciła opowiadanie Baść amerykańska, z której no, wyłania się taki obraz raczej krytyczny. Jakimś wytchnieniem od tego środowiska akademickiego, społeczeństwa amerykańskiego, a też i możliwością właśnie realizowania siebie na płaszczyźnie społecznej były podróże iwańskie, jakie odbywała w celach naukowych, właśnie do Meksyku, gdzie badała tamtejszą ludność jako socjolog, gdzie czuła się zdecydowanie lepiej niż w USA. Na podstawie tych przeżyć napisała 2 opowiadania, Ucieczki i Świat Przedstawiony, które właśnie raczej, na podstawie których można sądzić, że było to dla niej bardziej satysfakcjonujące i rozwijające niż życie, niż czas w Ameryce, ten czas w Meksyku i w Ameryce Południowej. Społecznie zresztą Iwańska realizowała się też w ramach pełnienia funkcji obserwatora UNESCO w Chile w latach 60. To wszystko jednak wydaje się miało charakter epizodyczny, tak? To były wyjazdy. Ona nie przeniosła się w tamte strony, przez co w takim ogólnym sensie z pamiętników Iwańskiej wybija obraz życia pozbawionego tej pełni, którą czuła w Polsce. Jeśli z kolei, już tutaj przechodząc do tego trzeciego aspektu, czyli życia prywatnego, no to Iwańska wprawdzie wychodzi za mąż w Stanach Zjednoczonych za Filipa Wagnera, jednakże po 7 latach kończy się to małżeństwo rozwodem. I tu o podjęciu tej decyzji, o towarzyszących przeżyciach Iwańskiej pisze ona następująco. Cytuję, gdy w latach
latem 1964 roku po wieloletnich wahaniach zdecydowałam się rozwieść z Filipem. Miałam ochotę podrzeć nasze wspólne fotografie, zatrzeć wszelkie ślady mego przy nim zanikania. Tak? I tutaj nie ma czasu, żeby szczegółowo analizować ich życie, ale no, kiedy zestawia się wspomnienia Iwańskie związane z Gralewskim i te związane z Wagnerem, wyraźnie widać, że to drugie małżeństwo Iwańskiej nie służyło, nie przyczyniło się ono do poczucia pełni, wręcz odwrotnie, podczas gdy związek z Gralewskim właśnie do tego poczucia pełni się przyczynił. Tutaj niestety nie mam czasu na taką szczegółową analizę, więc przejdę do podsumowania. Przyjmując te kategorie pełni życia, czyli realizację swojej osobowości, wieloaspektowy rozwój, a jako kryterium podziału życia Iwańskiej na okresy, uwzględniając przy tym 3 istotne płaszczyzny tego rozwoju, więc twórczość, życie społeczne i prywatne, należy uznać, że lata spędzone w Polsce były latami pełni życia. Tak? Dla Iwańskiej były to lata najlepsze. Natomiast te w Stanach Zjednoczonych odwrotnie. Oczywiście nie oznacza to, że nie było lepszych momentów czy gorszych momentów w tym lepszym okresie. W Polsce Iwańska w zasadzie od najmłodszych lat realizowała się twórczo. Później w młodości w ramach studiów, a później właśnie podczas studiów również tak naukowo. Podczas wojny zdecydowanie zaangażowała się w życie społeczne w ramach działalności konspiracyjnej, no i prywatnie w związek z Królewskim. Lata wojny w zasadzie jawią się jako taki okres największej pełni życia Iwańskiej. Z kolei wraz ze śmiercią Królewskiego, wyjazdem do USA, Iwańskiej pozostało jedynie realizowanie się na płaszczyźnie twórczej, takie satysfakcjonujące realizowanie się, epizodycznie, społecznej, no i prywatnie Iwańska już nie doświadczyła tej pełni, jaką doświadczyła z Królewskim. No to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pięknie, więc mamy tutaj dwie postaci, które zrobiły karierę no, w Ameryce, w południowej Ameryce. W południowej Ameryce Aniela Meyer-Ginsberg i w Ameryce Północnej, chociaż właśnie z tymi wycieczkami do Meksyku nasza Alicja Iwańska. No tylko, że różnica tutaj była taka, że o ile Ginsberg, no można powiedzieć, tę pełnię życia po swojemu pewnie jakoś rozumianą tam odczuwała, tam rzeczywiście znalazła swoje środowisko i tworzyła też pewne nowe środowisko naukowe, no to Iwańska czuła się w Ameryce niedobrze i ostatecznie, bo chyba nie wspomniał Pan o tym, że ostatecznie ona się przeniosła do Londynu pod koniec życia. Tak. Myślę, że trochę z tęsknoty za Gralewskim, że może uda się dotrzeć do tych archiwów, które przecież do tej pory są tajne. Widzę dwa zgłoszenia, profesor Domański i pan Maciej Wołkow. Bardzo proszę, panie profesorze. Ja mam takie pytanie, skąd pan wie, że Alicja się urodziła w Lublinie? Przy okazji pozdrawiam wszystkich uczestników z tego właśnie miasta. Wiem to od samej Iwańskiej, z pamiętników. Z pamiętników. Wobec tego myślę, że przejdę do historii jako ten, który pokazuje dokumenty. Alicja Iwańska się urodziła w Gardzienicach, jak państwo tutaj mogą zobaczyć w jej akcie urodzenia z parafii Piaski. I wszystko się zgadza. 13 maja ojciec właściciel majątku ziemskiego i tak dalej. Tylko ten właśnie drobiazg, że urodzona w Gardzienicach. No wiem, że w Wikipedii jest to podane. Myślę, że Lublin nie musi kraść Gardzienicom wielkich osób, że tak powiem. Więc przywróćmy może, tak, skoro mamy taki dokument podpisany przez ojca. Może ojciec wiedział, gdzie się jego córka rzeczywiście urodziła. Ja znam tą sprawę, badając tysiące aktów metrykalnych, i porównując je później z tym, co ludzie o sobie pisali, że zawsze była tendencja, że się urodził w Warszawie, a okazuje się, że może przez Warszawę przejeżdżał i tak dalej. To jest taka tendencja. Z punktu widzenia w każdym razie mnie jako człowieka, który się biografiami zajmuje, to jest chyba istotna różnica, jak umieszczamy urodzenia i śmierć danej osoby.
Bardzo przepraszam, że tak się tutaj wtrąciłem. Bardzo ciekawe było pańskie wystąpienie i bardzo mnie zainteresowała ta postać, tak powiem też dzięki temu. Dziękuję bardzo. Ja tutaj mogę tylko powiedzieć krótko, że no, ja mogę, bo tutaj przytoczyłem to, co pisała sama Iwańska. Ona wspomina o Gardzienicach jako oficjalnym miejscu urodzenia. Tu następnie pisze, naprawdę jednak urodziłam się w Lublinie, jak zanotował ojciec w czarnym zeszycie. I to są potyczki i przymierza pamiętniki Iwańskiej. Być może tutaj to jest, tak jak pan mówi... Czyli poszedł do proboszcza i skłamał z jakichś tam powodów, tak? Myśli pan, że to było tak? No, to zależy, wiem, jaką przyznam. opcję przyjmiemy, czy to, co napisał wtedy w roku 1918, dając córkę do chrztu, czy co później, co gdzieś tam zanotował w jakimś czarnym zeszycie. Ale w każdym razie mamy tutaj dwie możliwości, bo urzędowy dokument, którym się musiała posługiwać, chociażby biorąc ślub, to musiała ten właśnie dokument używać, no i to, co potem na ten temat zeznała. Ciekawe by było, gdzie się w tym Lublinie urodziła, tak. A już mówię, bo tutaj tak, przepraszam, ze zwięzłości pominąłem. Naprawdę jednak urodziłam się w Lublinie, w senatorium doktora na niecałej dnia 13 maja. To znaczy, czyli nie podała jego nazwiska, tak? Tak, na ulicy Niecałej. Na Niecałej to kojarzę. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Dobrze, bardzo proszę, pan Maciej Wołkow. Tak, dziękuję za bardzo ciekawy referat. Mam taką uwagę, że ten konflikt między sztuką a filozofią go się doszukuje również profesor Pelc w samym charakterze Kotarbińskiego. Pisząc, że Kotarbiński, wywodząc się z rodziny artystycznej, miał wielki trud, musiał wnieść, żeby nauczyć się takiej właśnie ścisłości, precyzji, musiał wyrywać wiele korzeni tam i karczować. I chciałbym się tak zapytać, czy Iwańska znała poezję Kotarbińskiego i czy coś pisała na jej temat? Tu przyznam się, że nie przypominam sobie, aby o tym pisała. No, nie mogę powiedzieć tego w 100%, nie przypominam sobie. Zapewne znała. Przy czym mogę dodać, że coś ciekawe, mama Iwańskiej również była poetką, tak? Więc Iwańska miała też podobne doświadczenia. Ta filozofia ścisła była czymś prawdopodobnie, co musiała właśnie wyrobić w sobie, co też ten wiersz pokazuje. Nie przychodziło jej to tak łatwo i prosto. Nie było to dla niej lekkie. Przepraszam, no nie jestem w stanie sobie przypomnieć teraz, żeby pisała o tym. Bardzo proszę, Joasia Zegzuła. Nie widzimy jeszcze, nie słyszymy. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam takie pytanie, czy jest możliwe, żeby Iwańska w jakiś sposób inspirowała się bądź znała Elzenberga, dlatego że pojęcie pełni życia pojawia się w jego polemice z Kotarbińskim dotyczącym realizmu praktycznego. Realizm praktyczny na naczelne wartości życia ludzkiego, w których on uważał, że Kotarbiński deprecjonuje nieco ważne aspekty człowieczeństwa, takie jak szukanie wielkiej przygody, zachłanność i zaborczość, dążenie do wyżywania się i pełni życia w swojej etyce, którą nazywa on etyką walki z cierpieniem, czyli że wyjaławia nieco życie, czy też deprecjonuje ważne aspekty do realizacji się człowieka. Czy jest takie jakieś związki, czy pan natrafił na jakieś związki może z Elzenbergiem Iwańskiej? Teraz znowu nie potrafię sobie przypomnieć, tutaj skorzystałem z takiej dość obszernej notatki z pamiętników Iwańskich, którą mam, w nadziei, że tam szybko coś wyszukam, ale tam nic nie mam wynotowane o tym, żebym Ale jest mógł tutaj... możliwe, że oni gdzieś się spotkali w przestrzeni życia czy środowiska naukowego? Nie umiem tego wykluczyć chyba, więc jest w takim razie. Zainspirowało to, jak już pan zaczął mówić, że właśnie gdzieś już o tym była mowa, dlatego tym bardziej, że tu Kotarbiński też się na arenie dyskusji pojawił. Akurat te pamiętniki też są takie, no, mimo wszystko wybiórcze, to znaczy, że w niektórych sprawach Iwańska traktuje szerzej, a niektórych
Nie, i tutaj być może tak było, tylko nie mamy tego, albo ja też nie jestem w stanie sobie z tych kilkuset stron teraz przypomnieć, ale jeśli natrafię na takie coś, to z pewnością panią doktor poinformuję. Ślicznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Cóż, myślę, że jeżeli chodzi o te kontrowersje wokół miejsca urodzenia, może to wszystko jest związane z tym, że z tego co pamiętam też z pana wcześniejszych opowieści o Iwańskich, to była bardzo ekscentryczna rodzina. Tak, I tam były tak. różne, tak tutaj pamiętam. Szkoda, że już nie ma czasu, bo No moglibyśmy właśnie też. dużo spraw musiałem pominąć, a żałuję, ale no niestety. Tak, to rzeczywiście przydałaby się właśnie jakaś monografia z uwzględnieniem tej ekscentryczności całej rodziny samej Iwańskiej, akt ślubu, który jest w ogóle fantastyczny, ten z Grylewskim i tak dalej. A, to Dobrze. zawiadomienie, rozumiem. Tak, No, zawiadomienie. Tak. Dobrze, więc to są rzeczywiście wspaniałe też literacko dokumenty. Dobrze, to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i też Dziękuję tutaj bardzo. mam nadzieję, że jak już będzie po doktoracie, to tutaj będziemy czekać na wysyp pana prac o Iwańskiej. Z przyjemnością. Tak, będziemy bardzo kibicować. I ostatni już odczyt w naszej sesji i zarazem w naszej konferencji pani Zosia Hałęza z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry Pani Zosiu, jest Pani z nami? Bo pani, jest już Jestem, pani, dzień tak? dobry, tak, jestem Dobrze, tutaj już dobrze. drugi dzień. Dzień dobry. Świetnie. Tak, bo cały czas Panią jakoś tam dostrzegałam, a teraz na chwilkę Pani zupka, ale już widzę. Także cieszę się, że Pani jest. Muszę przyznać, że tutaj Pani Zosia odegrała pewną rolę, ponieważ 2 lata temu, to było 2 lata temu, tak, miała Pani tutaj wystąpienie właśnie o kobietach ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej na naszych warsztatach filozoficzno-metodologicznych i to wystąpienie było bardzo ważnym dla mnie impulsem, żeby się tą całą sprawą zająć. I bardzo Pani za to dziękuję, no bo myślę, Bardzo że się cieszę. to bym pewnie jeszcze czekała z tym problemem, chociaż no, marzyło mi się, żeby wrócić do zagadnienia tych kobiet i ich dorobku, ale no, ten impuls wyraźnie wyszedł właśnie wtedy i książki naszego cyklu filmów by nie było, ani nic, gdyby nie Pani. Także bardzo Pani za to dziękuję i Pani wystąpienie dotyczy Danieli Gromskiej, o której wiem skądinąd, że jest Pani ulubioną przedstawicielką Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Życzę jej twórczość Danieli Gromskiej. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za te miłe słowa na samym początku i też cieszę się, że się mogę w końcu na sam koniec pokazać, ale 2 dni się, tutaj drugi dzień już się przysłuchuję obradom, wszystkim bardzo ciekawym referatom i też jest to dla mnie takie budujące, że właśnie 2 lata temu występowałam z tym tematem i czułam się jeszcze, dopiero badałam ten grunt, nie wiedziałam, czy jest taka potrzeba, żeby się tym tematem kobiet ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej zająć, bo wiedziałam też, co już było zrobione, a teraz ten temat się tak wspaniale rozrasta i tylko na samym początku się wytłumaczę, że sama jestem teraz w trakcie takich dość gorących prac nad moim doktoratem, który właśnie dotyczy kobiet ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, ale tego zagadnienia tak w ogóle nie piszę o jakichś poszczególnych przedstawicielkach szkoły, czy na przykład właśnie o Danieli Gromskiej, tylko o tym zagadnieniu z punktu widzenia tego historycznego i też trochę uwag takich krytycznych, no ale to już jak skończę pisać, to wtedy będę mogła się więcej wypowiedzieć, co ja tam napisałam. A dzisiaj po prostu chciałabym, ponieważ nie było tego wystąpienia, a ja bardzo lubię panią Danielę Gromską, więc chciałam trochę o niej opowiedzieć. I już zresztą tak się składało, że miałam przy okazji jakichś innych konferencji też szansę coś o niej wspomnieć. I nawet właśnie w serii naszych filmów też film nagrałam właśnie o Danieli Gromskiej. Udostępnię teraz prezentację, bo tam jest troszkę zdjęć. Czy tutaj widać? Powinno być widać wszystko. Dobra, muszę sobie tutaj pozmniejszać. Dobra. Dobra, widać wszystko? Tak? Tak, widać. Dobra, super. Także dzisiaj kilka słów o Danieli Gromskiej. Daniela Maria Tener, tak naprawdę, ponieważ z domu Tener.
A ja już tak jak wspomniałam, doktorat na Uniwersytecie Łódzkim, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, bo też jestem zobligowana, żeby o tym zawsze wspomnieć, moja alma mater. I tak, na samym początku może kilka słów o pochodzeniu Gromskiej, bo to też jest dla mnie bardzo ciekawe, jak to się stało, że te przedstawicielki się decydowały na studia w ogóle, żeby kontynuować swoją edukację. No i tutaj w przypadku Gromskiej trzeba przyznać, że pochodziła z rodziny inteligenckiej. Jej ojciec był w Lwowie postacią znaną, ponieważ pracował na Lwowskim Uniwersytecie i tam prowadził zajęcia z techniki słowa, interesował się też amatorsko teatrem, a oprócz tego prowadził zakład ubezpieczeniowy. I to wszystko składa nam się taki obraz rodziny, która nie tylko przykładała uwagę do edukacji swoich dzieci, bowiem Daniela miała jeszcze brata, Romana, to oprócz tego mieli też pieniądze, co zapewniał między innymi ten zakład ubezpieczeniowy. I to jest bardzo ważne, bo w momencie, kiedy przyszła na świat Gromska i w tamtych czasach, kiedy ona się decydowała, żeby pójść na studia, wiązało się to z ogromnymi kosztami i w ogóle samo wykształcenie, tak? Dziewczyny, córki, też umożliwienie jej później zdania egzaminów, żeby ona w ogóle do tych studiów mogła przystąpić, bo takie samo zdanie matury nie było też takie oczywiste, bo szkół, w których można by było zdać maturę, dla dziewcząt było mało. Brakowało tego, więc to również wyjazdy i często w przypadku rodzin mniej zamożnych, jeżeli na przykład były córki i był syn, to częściej decydowano się, żeby zainwestować w cudzysłowie w syna. No bo syn był pewniejszy, syn był chowany dla rodziny, a córka było wiadomo, że według stereotypu i tego, jak to szło wtedy według tradycji, córka będzie szła do męża i nie będzie z niej żadnego pożytku, więc takie inwestowanie w jej edukację się często nie kalkulowało. Ale w przypadku Gromskich, w przypadku tenerów nie było takiego problemu i zarówno Daniela, jak i jej brat otrzymali pełną możliwość do edukacji. Jej brat zresztą też przez jakiś czas uczęszczał na zajęcia z filozofii, studiował też prawo, jeżeli dobrze pamiętam. I zresztą właśnie tutaj wrzuciłam też odbitkę z pracy, którą ojciec Juliusz Tener wydał, właśnie Technika żywego słowa i tutaj przedmowa do wydania 3 i takie korekty różne właśnie poczyniła Daniela, więc myślę, że to też było takie dla niej symboliczne i ważne, że mogła tak właśnie tutaj wesprzeć ojca. No i tutaj mamy zdjęcie i przechodzimy do tego wspaniałego momentu, kiedy Gromska zaczyna studia na uniwersytecie. Początkowo studiuje filologię klasyczną u Stanisława Witkowskiego i w trakcie tych studiów trafia również i dochodzą do niej słuchy o seminarium filozoficznym Kazimierza Twardowskiego. Tam już wcześniej szlaki przetarła jej chociażby wspominana dzisiaj Panenkowa. Za to w ogóle wystąpienie też bardzo dziękuję i o Panenkowej w swoim doktoracie będę trochę więcej pisać. I Daniela decyduje się, żeby edukację kontynuować na studiach filozoficznych. I tam oprócz poznaje Twardowskiego, który był promotorem jej pracy doktorskiej, ale studiuje także u Mścisława Wartenberga, Łukasiewicza, Witwickiego, co zresztą ciekawe, Witwickiemu później będzie sprawdzać tłumaczenia i poprawiać, ale początkowo był jej wykładowcą. I w 1916 roku obroniła swoją pracę zatytułowaną Współczesne teorie sądu, zwłaszcza u logików polskich. I ta końcówka, zwłaszcza u logików polskich, jest dla mnie interesująca i to był, ja miałam w swoim życiu kilka takich elementów, które w jakiś sposób czułam, że połączyły mnie z Gromską i to jest jeden z nich, ponieważ w tym swoim doktoracie we wstępie
znaczy w tej pierwszej części tego doktoratu, co wiemy z recenzji, bo niestety sam doktorat się nie zachował, Gromska poświęca dużo miejsca historii teorii sądu i dokonuje tak naprawdę i to jest pierwsza taka praca o historii polskiej logiki. A że ja wcześniej też w trakcie mojej edukacji filozoficznej zajmowałam się historią logiki i zawsze czułam, że jest jakiś taka luka trochę, czułam niedosyt, jeżeli chodzi o ilość osób zajmujących się historią logiki, to czuję się złączona tutaj i zresztą było trochę mowy podczas konferencji o tym, że filozofki nie nawiązują do swoich poprzedniczek i nie ma takiej kontynuacji i tradycji. Dlatego ja chciałabym podkreślić, że ja taką kontynuację i tradycję czuję i uważam, że w jakiś sposób to, że zajmowałam się historią logiki, sprawia, że jestem kontynuatorką. To jest za dużo tutaj sobie przypisuję, no ale że w podobnych obszarach trochę się poruszam jak Gromska. I ta praca została obroniona w 1916 roku. Była to praca celująca, był tą pracą Twardowski zachwycony i recenzenci. I ona była w ogóle przygotowana, ten doktorat już wcześniej. Natomiast I wojnę światową Gromska spędziła w Wiedniu, gdzie kontynuowała swoje studia z filologii klasycznej. I z powodu tego jej wyjazdu ta obrona się opóźniła, ale praca właśnie była przygotowana już wcześniej, o czym sam Twardowski w swoich, wydaje mi się, że w dziennikach o tym wspominał. I jeśli chodzi o Gromską i jej zaangażowanie, to tutaj w przeciwieństwie na przykład do Panenkowej, która zrobiła doktorat, ale on był tak naprawdę dla niej tylko takim pewnym etapem na drodze do robienia innych rzeczy, bo zajmowała się naprawdę Panenkowa różnymi rzeczami, publicystyką, działalnością jakąś taką też publiczną, to Gromska już w czasie, kiedy studiowała, kiedy uczęszczała na seminarium filozoficzne, bardzo zaangażowała się w taką działalność organizacyjną, pomocniczą i wtedy jeszcze na Uniwersytecie Lwowskim zatrudnienie kobiet nie było możliwe. I ona jako wolontariuszka już od roku 1909 pełniła rolę asystentki przy seminarium filozoficznym, również przy pracowni psychologicznej Twardowskiemu pomagała. Później, kiedy krótką przerwę w swoich pracach przy seminarium miała w czasie tego wyjazdu do Wiednia, natomiast po powrocie od razu ją kontynuowała. Tutaj jej zaangażowanie w takie sprawy działalności seminarium należy podkreślić, także pomagała organizować bibliotekę seminarium, bo jak wiemy ta biblioteka Twardowskiego przyseminaryjna była bardzo rozwinięta, więc ona również tym się zajmowała. I tutaj też coś, co czułam, że w jakiś sposób mnie połączyło z Gromską, to zjazd filozoficzny, bowiem Gromska była bardzo zaangażowana w organizację zjazdu. Tutaj ma naprawdę na tym polu ogromne zasługi. Miała po prostu też talent do tego, o czym później. I kiedy odbywał się w Łodzi zjazd filozoficzny, to ja również byłam zaangażowana w organizację i też było mi bardzo miło mieć tą świadomość, że wcześniej przy tym pierwszym zjeździe, bo to było równo 100. rocznica, kiedy był zjazd u nas w Łodzi na uniwersytecie, że równo 100 lat wcześniej ten zjazd organizowała Gromska. I tutaj mamy już takie mianowanie jej na asystenta, to jest rok 1921, więc tutaj już no, skończyła się taka jej działalność jako wolontariuszki, tylko została doceniona. I trzeba przyznać, że przed wybuchem II wojny światowej ona była naprawdę zaangażowana, jeżeli chodzi o publikacje takie autorskie z zakresu logiki. Tutaj mamy bibliografię jej prac, więc jest tego naprawdę sporo. Ponieważ współcześnie mam wrażenie, że Gromska jest nieco bardziej kojarzona
tak szerzej jako filolożka i te jej tłumaczenia, opracowania, tak, no, chociażby Arystoteles, do tych jej tekstów z tych czasów przed II wojny światowej się nie wraca. Tutaj trochę właśnie tych jej publikacji wrzuciłam, tych odbitek i naprawdę są to prace bardzo ciekawe. Oczywiście, czy one są rewolucyjne? Jej doktorat był naprawdę taką pracą przełomową. Czy później te publikacje, które też były jakimiś wycinkami z jej doktoratu, czy były to jakieś takie uwagi do tekstów czy publikacji Twardowskiego, no bo ona jako jego uczennica, jak wszyscy uczniowie, też często wchodziła w jakieś takie czy polemiki, czy komentarze do Twardowskiego. No to już nie są jakieś prace, które bym powiedziała, że zmieniły bieg logiki w Polsce. Natomiast była aktywna i miała swoją taką działalność filozoficzną, nie działała tylko jako asystentka. Miała swoją karierę odrębną naukową. Natomiast jeśli chodzi o właśnie tą działalność jej taką jako wsparcie i pomoc dla Twardowskiego, to jest taki motyw, który się pojawia w życiorysach wielu tych studentek związanych ze szkołą lwowsko-warszawską i ja o tym właśnie szerzej trochę piszę w swoim doktoracie. Natomiast teraz po czasie nie możemy stwierdzić, ale myślę, że w jakiś sposób to, że początkowo one nie miały szansy na zatrudnienie i ta praca była no właśnie taka, jako wolontariuszki mogły tylko się poświęcać, a chciały być zaangażowane, chciały brać udział w tym życiu akademickim, to kiedy już weszły w tryb tej pracy bardzo intensywnej, bo jak wiemy Twardowski sam pracował bardzo intensywnie, to bardzo było ciężko z tego rytmu wyjść. I później, kiedy już były zatrudniane jako asystentki, kiedy już te kariery mogły trochę bardziej się rozwijać, no to nie miały też na to czasu. Ponieważ kiedy czytamy o Gromskiej czy o Dąbskiej, Dąbska jest tutaj przypadkiem takim kanonicznym, jest z tego szeroko znana, Gromska trochę mniej, to jest często, widzimy w dziennikach Twardowskiego, praca po prostu po nocach, kiedy one się temu poświęcały. A gdzie tutaj jeszcze czas na jakieś życie rodzinne? Mówiąc o życiu rodzinnym, Daniela Tener stała się Danielą Gromską, wzięła ślub z Edmundem Gromskim i tutaj też jest to ciekawe, on był prawnikiem, był adwokatem i był bardzo zamożny. I muszę przyznać, że kiedy czytam jakieś wspomnienia Gromskiej, jej listy, czy wspomnienia w ogóle o niej, i też patrzymy na tą działalność jej męża, później taką wsparcie finansowe również dla różnych przedsięwzięć Twardowskiego, wsparcie finansowe dla ruchu, dla przeglądu. Oni później też fundowali takie, na przykład jak była księga pamiątkowa wydawana dla Twardowskiego. Oni też pod pseudonimem wspierali na przykład ruch filozoficzny. Więc byli po prostu zamożni. I tutaj trzeba przyznać, że naprawdę Gromska, myślę, że była przyzwyczajona do życia na pewnym poziomie. I z tym też wiążą się takie wspomnienia o niej jako takiej osobie zdystansowanej, może chłodnej. I niestety jest to taka tendencja, która się pojawia, że w przypadku, kiedy mówimy o kobietach, filozofkach, to jakby od razu nam się narzuca, że mówimy też o tym ich życiu prywatnym, o tym, jakie były, jak się ubierały. Myślę, że z czasem to się będzie, mam nadzieję, że to się będzie zmieniać i że będziemy mogły o nich mówić bez tych takich jakichś po prostu sensacji, snuć opowieści, ponieważ przy opowieściach o filozofach jednak często tego nie ma, a jeżeli to jest, to pojawia się raczej w kuluarach na konferencjach jakieś opowieści, anegdoty, a w przypadku, kiedy mówimy właśnie o filozofkach, to jest często główny w ogóle temat, to co powinno być anegdotą. Natomiast tak, Gromscy byli zamożni i myślę, że to też miało wpływ na to, co wydarzyło się później. Natomiast tutaj Gromska była zaangażowana
właśnie w seminarium filozoficzne, pracowała jako redaktorka w ruchu filozoficznym, ale również była zaangażowana później z mężem w to finansowo, więc naprawdę byli zżyci z Twardowskim i z całą szkołą lwowsko-warszawską, nie tylko naukowo, ale także prywatnie. Zresztą we wspomnieniach Twardowskiego w dziennikach Daniela nazywana jest Danią. I tutaj chociażby taki cytat, fragment, gdzie właśnie też Daniela jest nazywana Danią i też widzimy całą tę część na nowo napisałam na podstawie materiałów przez Danię zebranych. I to jest właśnie to, o czym już mówiłam, czyli niewidzialna praca. O niewidzialnej pracy kobiet często mówi się w kontekście tego, na przykład, że kobieta siedzi w domu, no nie siedzi, tylko pracuje. Wszystkie te rzeczy, które właśnie same się dzieją, to jest ta niewidzialna praca kobiet. Ale niewidzialną pracą kobiet w przypadku, to paradoks kobiet, które pracują zawodowo i realizują się zawodowo w akademii, no jest chociażby ta działalność, która polega na przygotowaniu wszystkiego, żeby ktoś inny mógł później za to zebrać pochwały. I tak jak Gromska chociażby w listach wynika z nich jasno, że była osobą niesamowicie skromną, która nie chciała sobie przypisywać żadnych zasług. I nawet po wojnie w jej listach z Kotarbińskim widzimy, że kiedy on tam w takiej księdze pamiątkowej wymienia ją jako jedną z przedstawicielek szkoły lwowsko-warszawskiej, ona tam mu pisze, że jest po prostu taka poruszona tym, że mogła ona taka tutaj mała znaleźć się w gronie tych wielkich filozofów. I myślę, że to nie była fałszywa skromność, że to naprawdę, to wiązało się też po prostu z tym takim silnym poczuciem cnoty, etyki, które Twardowski wśród wszystkich swoich uczniów starał się jakoś wywołać i ich tego nauczyć. Ale myślę, że mimo to wspomnienia o Gromskiej pokazują nam, że była również osobą bardzo zdecydowaną, która bardzo konsekwentnie prowadziła swoją karierę, mimo że właśnie możemy powiedzieć, że gdzieś to była taka kariera właśnie na zapleczu, że było tam dużo tej niewidzialnej pracy i ona nie oczekiwała, że będzie za to wychwalana i że będzie za to gdzieś na pierwszym miejscu stawiana, ale jednak była bardzo konsekwentna i bardzo pracowita i myślę, że też w tym jej takim byciu bardzo profesjonalną tkwił sekret, dlaczego te wszystkie prace organizacyjne tak dobrze jej wychodziły. I tutaj nawiązuję też chociażby do tego, co widzimy w tym cytacie. Są to listy Witkacego z Ingardenem i tutaj właśnie taka uwaga o pani Danieli Gromskiej. Danieli z wykrzyknikiem podkreślone, pod sukienką włochata, bura w białe centki, z żądaniem streszczenia mojego odczytu. I w ogóle listach Witkacego z Ingardenem pojawia się dużo takich uwag, gdzie jeżeli jest coś, jest wspomnienie o Gromskiej i że ona coś kazała Witkacemu poprawić, zrobić, to zawsze jest o tym, że ona zażądała, ona wymusiła, ona mnie pogania. On naprawdę w tych listach do Ingardena ma duży problem z tym, jak Gromska po prostu się tam rządzi. Oczywiście tutaj możemy patrzeć na to, że artysta, tak, artystom się więcej wybacza, no i przecież Witkacy wielkim artystą był. Natomiast myślę, że jest to dość zabawne i dobrze to pokazuje, dlaczego przez tyle lat Gromska była zaangażowana w taką pomoc organizacyjną Twardowskiemu, no bo właśnie ona wiedziała, że jak ma wyjść numer i jak coś ma być w tym numerze zrobione, no to ona potrafiła po prostu bezpośrednio czegoś zażądać i myślę, że mówiąc kolokwialnie się po prostu nie patyczkowała. I ona była razem z Dąbską takim ogromnym motorem napędowym, jeżeli chodzi później o pośmiertne upamiętnienia Twardowskiego, to ona przygotowała bibliografię jego prac. Po II wojnie światowej ona bardzo pilnowała tego, żeby przedstawiciele szkoły lwowsko-warszawskiej, którzy przeżyli wojnę, utrzymywali ze sobą kontakt listowny, żeby wychodziły właśnie takie numery wspominkowe
Na przykład ten pierwszy numer, taki symboliczny i naprawdę wzruszający przeglądu filozoficznego, który wyszedł po II wojnie światowej, to w listach chociażby z Czerzowskim widzimy ogromną siłę Gromskiej, która mimo, że dopiero co skończyła się II wojna światowa i ona sama nie jest jakby w dobrej pozycji, w dobrym miejscu, to wszystkich angażuje, wymaga, żeby tutaj po prostu działać, żeby coś robić i na pewno też praca była dla niej jakimś takim sposobem na poradzenie sobie z tymi trudnymi doświadczeniami, no bo w czasie wojny Gromska z domu Tener, tak, ona była pochodzenia żydowskiego, zresztą tak samo jak Gromski, on również był pochodzenia żydowskiego, ale oni ukrywali się po stronie aryjskiej, nigdy nie weszli do getta. W czasie II wojny światowej ukrywali się pod pseudonimem i przemieszczali się z Lwowa w okolice Warszawy, przez chwilę w Warszawie, tam u Janiny Szandorskiej, jeśli dobrze pamiętam. Zresztą zabrali ze sobą również matkę Danieli i ta kobieta, która ukrywała ich, pomagała później również się matce Danieli ukrywać. Daniela w czasie wojny przybrała pseudonim Anieli Misińskiej, a Edmund Emanuela Misińskiego i wylądowali ostatecznie w Krakowie. I tam już po II wojnie światowej zostali. Po wojnie miała duży problem z pracą, ze znalezieniem pracy. Też tutaj komuniści, ich sposób takich różnych roszad, które się wydarzały w wydawnictwach, a ona wtedy znalazła pracę w wydawnictwach, to też była zasługa tej jej studiów filologicznych. Wiązało się to dla niej z ogromnym stresem, co też widać w listach, bardzo się czuła niepewnie. Udało się w końcu jej, Ingarden utworzył w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim Katedrę Historii i Filozofii i tam Gromska pracowała i zresztą utworzenie tej katedry było właśnie możliwe też dzięki temu, że ona tam była, bo chodziło po prostu o ilość pracowników naukowych. I Gromska była pierwszą na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1958 roku, uzyskała tytuł profesora, była pierwszą filozofką z tym tytułem, profesora zwyczajnego. I tak, była to habilitacja właśnie przez po prostu jej wcześniejsze dokonania, tą habilitację jej nadano. Tutaj właśnie już zdjęcia trochę starszej Gromskiej, no i tutaj już nagrobek. I jak już było wspominane wielokrotnie na tutaj naszej konferencji, Gromska pozostawiła swój majątek właśnie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Część tego majątku, tych pamiątek mogliśmy teraz oglądać na tej wystawie, na co Paniom to wszystko. Właśnie o pierwszych studentkach na Uniwersytecie Jagiellońskim, która była tam do obejrzenia, tam były jakieś elementy biżuterii, torebki Gromskiej. Ona chciała, żeby z tego majątku, bo jednak oni naprawdę zgromadzili z mężem dość pokaźny majątek, również dużo takich udało im się mimo tej całej zawieruchy wojennej, przetrwało dużo takich pamiątek rodzinnych, religijnych, też jakieś dywany, zastawa. Ona wszystko to przekazała i chciała, żeby z tego ufundowano nagrodę dla studentek, natomiast nie zostało to do tej pory zrealizowane. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, bo jak wiemy, dużo się w tych kwestiach aktualnie, jeżeli chodzi o kobiety, ich upamiętnienie zmienia i raczej to idzie w dobrym kierunku. No to powojenne życie dla Gromskiej było, myślę, że dość trudne przez tą niepewność. Ona po prostu była w listach, to wybrzmiewa dość tym wszystkim zmęczona. Była taką bardzo dostojną profesorką. Dalej pilnowała tej tradycji, tej maniery języka sprzed wojny, czyli stosowania tych żeńskich końcówek. Były panie magistry, które u niej studiowały. Ona zawsze była doktorką, tak? Co zresztą było podkreślane za każdym razem, kiedy gdzieś była wymieniana w ruchu w przeglądzie filozoficznym. No to były te żeńskie końcówki. Natomiast taki moment dla niej najtrudniejszy był po śmierci męża. To się też skończyło w czasie z jej przejściem na emeryturę. Ona wtedy już w listach widać, no, załamało ją to, po prostu była bardzo samotna.
i poświęciła się wtedy pracy translatorskiej. Dzieła Teofrasta przetłumaczyła. No i niestety krótko później po mężu już zmarła. Natomiast myślę, że została na Uniwersytecie Jagiellońskim zapamiętana bardzo dobrze i zresztą bardzo dużo dla tej katedry właśnie historii filozofii zrobiła. I w ogóle dla filozofii w Polsce właśnie tą działalnością swoją taką z pierwszego planu niewidzialną działalnością organizacyjną. I dziękuję bardzo, bo już myślę, że czas skończyć. Tak, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Szanowni Państwo, no to cóż, czas na dyskusję. Mamy sporo czasu. Myślę, że zaczniemy od może pytań, które bezpośrednio dotyczą referatu pani Zosi i postaci Danieli Gromskiej, a potem możemy pozwolić sobie już na dłuższą dyskusję na temat całej konferencji. Bardzo proszę, pan profesor Wański. No ja jestem pewnie już jednym z niewielu, którzy pamiętają Danielę Gromską jako profesorkę, tak, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdawałem u niej egzamin z historii filozofii starożytnej. Ja myślę, że pani trochę jednak nie najlepiej interpretuje. Ja nie wiem, jak to było przed wojną, natomiast można było mieć wrażenie, że po wojnie, przynajmniej w okresie krakowskim, no ale wcześniej to ona raczej nie pracowała akademicko, że ona świadomie była człowiekiem drugiego planu, czy osobą drugiego planu. Pamiętam, że ona bardzo mało się udzielała w polskim towarzystwie filozoficznym. Nie przypominam sobie jej odczytów. Dlaczego tak było? No to ja oczywiście tego nie wiem. To prędzej trzeba by się skontaktować z profesorem Stróżewskim, no bo oni razem pracowali w jednej katedrze. Ona na pewno była mniej aktywna, aniżeli oczywiście Ingarden, no była postać pierwszoplanowa w Krakowie, ale także mniej aktywna niż Izydora Dąbska. One się oczywiście bardzo przyjaźniły, bo z różnych powodów. Ale z takich obserwacji, które może warto poczynić, mianowicie pani ma rację, czyli była tradycja lwowska, nie tylko w Krakowie, ale w innych miejscach, w Poznaniu. I Ingarden no nieprzypadkowo, kiedy organizował filozofię w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1957 roku, to właśnie zaprosił do współpracy dwie swoje młodsze koleżanki z Lwowa, mianowicie Danielę Gromską i Izydorę Dąbską, chociaż, to trzeba podkreślić, to nie były filozofki jego marzeń, jako filozofki. Ale okazało się, że w tym środowisku postlwowskim, tak to nazwijmy, jednak dość ostre konflikty filozoficzne, a czasami także personalne, jakby znikły. Ja bym sugerował, że pani może jeszcze właśnie ze Stróżewskim porozmawiać, on na ten temat wie znacznie więcej. Natomiast jeżeli chodzi o te spotkania filozofów ze szkoły lwowsko-warszawskiej czy uczniów Twardowskiego, bo to o to chodziło, oni się umówili, że będą się spotykać co roku w rocznicę śmierci Twardowskiego. I tak jest, i miały to być spotkania, bo to jeszcze była tradycja przedwojenna. Znaczy, tak to ustalono w czasie, znaczy po 1938 roku. I bo takie spotkanie się odbyło w 1939 roku. No, po wojnie to z rozmaitych powodów było trudne. Chyba się odbyło tylko jedno takie spotkanie. Bodaj we Wrocławiu, ale tu ja nie mam
co bym wszystko Izydora Domska o czym opowiadała. Ale na pewno oni wymieniali listy to przez długi okres czasu. Pamiętam, jak odwiedziłem Izydorę Domską na początku lat 80. Ona z takim wielkim smutkiem powiedziała: proszę pana, dostałam już tylko 2 listy. Więc to dla nich było takie poczucie więzi. Celowo zresztą utrzymywane, więc to jest bardzo ciekawa socjologiczna sprawa, że ten lwowski resentyment był niesłychanie silny wśród tej grupy filozoficznej, znacznie silniejszy aniżeli na przykład sentyment warszawski. Odbyło się jedno oficjalne spotkanie, czy konferencja w 1958 roku, 20. rocznicę śmierci Twardowskiego. To organizował Ajdukiewicz jeszcze w Polskiej Akademii Nauk. No i tu mogę Państwu opowiedzieć taką anegdotę. Mianowicie słowo Lwów było poza kontekstami, których się nie dało uniknąć, zakazane. Na przykład moja książka o szkole lwowsko-warszawskiej została początkowo odrzucona z uwagi na to, że szkoła lwowsko-warszawska, taki miał być pierwotny tytuł. I PWN się nie zgodził. Kazimierz Czarnota, który kierował redakcją filozoficzną, poszedł do dyrektora i powiedział: a może dodamy filozoficzna szkoła. I to jakoś przeszło, ale oni jeszcze 2 lata zwlekali z zatwierdzeniem. I dopiero w czasach Solidarności to zostało zaakceptowane. Natomiast wersja angielska miała być wydana w koprodukcji Rajdla i PWN-u i zrezygnowano właśnie z uwagi, jak sądzę, na tym. Ale była tam taka skandaliczna sytuacja. Mianowicie Ajdukiewicz zaczął wspominać czasy lwowskie i wtedy wstał szaf, powiedział: to jest prowokacja polityczna mówienia o Lwowie w tej sytuacji, i wyszedł z sali. Także ta solidarność, może ona nie miała charakteru politycznego, ale była tak traktowana. Więc jeszcze była jedna osoba, o której warto wspomnieć, mianowicie też psycholożka Halina Słoniewska, która była bardzo bliską uczennicą Twardowskiego. On się właśnie też o niej wyrażał. Halszka, o gromskich Dania, prawda? I także używał wobec Seweryny Łuszczewskiej-Romahnowej tej zdrobniałej nazwy Runia, tak? Nie. Tak, i to w jego dziennikach Runia występuje, prawda? Natomiast Gromscy to była taka już, chyba najczęściej jest wymieniane to nazwisko w dziennikach Twardowskiego. Natomiast jeżeli wolno mi jeszcze coś mam dyskusję, muszę powiedzieć tak, że ja rozmawiałem konsultowałem moją książkę i z Domską, i ze Słoniewską, znaczy z tym postlwowskim otoczeniem. I co ciekawe, że ani Domska, ani Słoniewska nie podkreślała roli kobiet. Ja szczerze mówiąc się temu, znaczy nie tyle dziwię, bo ja rozumiem dlaczego. No, uważały, że płeć nie ma żadnego znaczenia dla uprawiania filozofii. Domska to nawet demonstrowała ubiorem. Ona bardzo często chodziła w krawacie. Ale to oczywiście nie uchyla pytania, dlaczego tych kobiet było tak dużo w szkole lwowsko-warszawskiej. To jest fenomen na skalę światową. Dlatego, że jeżeli weźmiemy te niewątpliwie wybitne, to w moim przekonaniu w Polsce było więcej filozofek
światowego formatu, aniżeli we wszystkich innych krajach świata. To jest bardzo odważna teza, ale jestem skłonny ją udowodnić. No było to sama, prawda, osobowość Twardowskiego, który jednak wbrew rozmaitym ograniczeniom oczywistym, to była mowa, prawda, jednak popierał te kobiety i edukację kobiet, ale chciałem zwrócić uwagę na rzecz, która jest mniej znana, mianowicie duża ilość Żydówek. Ponieważ edukacja dziewcząt żydowskich stała znacznie wyżej niż dziewcząt polskich. Z powodów dość oczywistych, ale na przykład pierwsze gimnazja dla dziewcząt to były gimnazja dla dziewcząt żydowskich w Polsce. Tak. I w związku z tym ta tradycja kształcenia dziewcząt przeniosła się także na filozofię. I ja myślę, że to także był bodziec dla osób, dla kobiet, które nie były pochodzenia żydowskiego. No bo skoro już na studiach widziały, prawda, dobrze wykształcone dziewczęta, no to chciały im, znaczy uważały, że one nie są gorsze. No taka jest moja, prawda, interpretacja. Ale jeszcze raz powtarzam, mnie dwie rzeczy w rozmowach z Domską, których nie byłem świadom, bo one były, ja też podchodziłem do pisania tej książki z pozycji, no nie powiem, że zerowej, ale no nieprofesjonalnej. Ja się uczyłem tego. Zresztą to tak było, bo jak ja przeczytałem te wspomnienia lwowskie Domskiej z przeglądu filozoficznego, to wiem, pani przecież musi napisać książkę. Bo jak pani nie napisze, to kto? To jest pani ostatnim świadkiem żyjącym takim. Ona mówi, a nie, proszę pana, ja nie mogę, będę obiektywna i tak dalej, ale może pan napisze. Tak, prawda, był tego początek. Ale co mnie właśnie zastanawia dzisiaj, po latach, kiedy wracam do tych rozmów, dwie rzeczy były nieporuszane. Właśnie rola kobiet i kwestia ukraińska. Domska się nawet nie zająknęła, że byli filozofowie ukraińscy, uczniowie Twardowskiego. To była całkowicie zamknięta karta. Ja dopiero jak, prawda, sam poznałem kilku lwowiaków, filozofów z Lwowa w latach 80. i 90., a potem Stefan Iwanek, prawda, wydał tam swoją książkę, no to sobie to uzmysłowiłem. No to są ciekawe rzeczy, prawdopodobnie to były problemy psychologiczne. Tak mi się wydaje. Jakie? Na przykład Domska pisała i pewnie, nie wiem, chyba dzisiaj była też podanie chyba tej matematyczki o pracę w Uniwersytecie Iwana Franki i wszystko było po ukraińsku. I każdy wykształcony lwowianin znał język ukraiński. Moja matka na przykład znała. Pracowała w Lwowie przed wojną. Także jest jeszcze co badać i o czym, prawda, pisać. I jeszcze może jedna rzecz, ja myślę, że jest jedna ważna część twórczości Gromskiej. Mianowicie to była jedna z pierwszych osób, nie tylko w Polsce zresztą, która wspominała o Bolcanie. Nie tylko o Brentanie, ale także w jej pracach pojawia się Bolcano. Jak ja tu powiedziałem o tym, napisałem no, jednemu z filozofów niemieckich, nie pamiętam nazwiska, który wydał dzieła Bolcany, tak, wszystkie, to on się tak zdziwił i ucieszył, że mi sprezentował te 8 tomów, które właśnie tu stoją na półce i był zachwycony tym, że Bolcano był
znany, prawda, omawiany, analizowany w Polsce. To przepraszam, że trochę przeciągnąłem, ale skoro mamy trochę czasu, to pozwoliłem sobie na kilka refleksji. Dziękujemy bardzo za te wspomnienia i uwagi. Czy pani Zosia chciałaby jako zareagować, czy... Znaczy nie chcę też jakoś tutaj przedłużać, natomiast na pewno jeśli chodzi o to, dwie kwestie, w których mogę się wypowiedzieć, bo cokolwiek, nie wiem, mam jakieś na ten temat przemyślenia, no to kwestia tego, że przedstawicielki Szkoły Lwowsko-Warszawskiej same nie podkreślały tego, że jest to wyjątkowe i wybitne, że one są kobietami, że się tam pojawiły. Myślę, że wynika z takiego wówczas panującego też w niektórych kręgach kobiet, które się emancypowały, że żeby coś znormalizować, to właśnie trzeba to uczynić normalnym i przechodzić po prostu do normalności, nie podkreślać tego, nie podkreślać jakiejś takiej wyjątkowości tego. One po prostu były tam, były równe, pracowały tak jak mężczyźni i o tych jakichś dyskryminacjach czy trudnościach nie chciały mówić. Natomiast na przykład Ossowska już w jakichś swoich prywatnej korespondencji no, możemy przeczytać o tym, że takiej kompletnej jakby zgody, przyzwolenia, czy jakichś takich sympatii wobec tych pierwszych studiujących kobiet, no nie było. To nie było tutaj jakiegoś takiego... Też po prostu nie chcę, żeby był taki obrazek, że to było wszystko takie łatwe i że tam po prostu taki był niski próg wejścia i wszyscy byli tam tak pozytywnie i sympatycznie nastawieni do tych pierwszych studentek. No bo tutaj też właśnie ta druga kwestia, czyli właśnie tego, że to wiązało się w Polsce to, że tych kobiet, tych studentek było tak dużo nie tylko w Lwowie, ale że tak szybko się pojawiły, dość szybko na tle całego świata w Krakowie czy w Warszawie. To jest też kwestia bardzo specyficznej historii naszego kraju, gdzie kobiety tutaj szczególnie po powstaniu, te pierwsze powstania styczniowe, listopadowe, one doprowadziły do tego, że zmieniła się trochę rola i charakter kobiet w naszym społeczeństwie, bo od tej takiej kobiety na wzór, no właśnie Maryjny, tej matki, która opłakuje swoje dziecko, która oddaje swoje dzieci właśnie dla narodu, przeszliśmy do tej kobiety aktywnej, która musi wręcz po prostu pracować, działać, tak samo jak mężczyzna, bo w pewnym momencie w naszym społeczeństwie tych mężczyzn było naprawdę mało. Jeśli porównamy sobie statystyki z ilości mężczyzn i kobiet w krajach Europy, nawet chociażby w czasie, no powiedzmy nawet ten XIX wiek, no to u nas po tych powstaniach jednak tych kobiet po prostu było więcej i miały na utrzymaniu rodziny swoich zmarłych mężów i to też doprowadziło do tego, że po prostu coraz więcej zawodów zaczynało się na kobiety otwierać, po prostu przymusowo. Więc myślę, że to nie jest tylko taka kwestia jakiejś wyjątkowej progresywności polskiego społeczeństwa czy polskich profesorów, którzy mieli po prostu otwarte głowy i jak tylko przychodziły do nich studentki, to mówili tak, zapraszamy oczywiście, przecież wszyscy jesteśmy równi. Tylko po prostu to było naturalne, że no, coś te kobiety musiały ze sobą zrobić. I też na fali tego, co się działo na całym świecie, co się w ogóle działo, no, decydowały się iść na studia wyższe. Przepraszam, jeszcze jedną anegdotę powiem. Rzeczywiście Daniela Gromska była wyjątkowo elegancką kobietą. Zdarzyło się w Krakowie, że jej powiedziano, że przyjdzie nowy pracownik, chyba nawet docent albo doktor, mianowicie pan Zbigniew Kuderowicz, no i chciałby się przedstawić.
Domska się ubrała najeleganciej, jak to było możliwe. Specjalny kostium, bluzę z żabotami, no ale przyszedł Kuderowicz w swetrze i ona była tym podobno kompletnie zdruzgotana, bo jakoś jakby to nie pasowało do jej wyobrażenia się o stosunkach akademickich. Tak, jeżeli mówimy o ubiorze, to na podstawie zdjęć Seminarium Twardowskiego można przemiany mody prześledzić na początku XX wieku, ale jak pani Zosia słusznie zauważa, nie mówmy o modzie, ponieważ to nie było najważniejsze w wypadku naszych kobiet. Bardzo proszę, pani Ewelina. Tak, dobry wieczór. Bardzo dziękuję. I jeszcze raz zacząć chciałam od podziękowań dla pani profesor Brożek a propos właśnie spraw organizacyjnych, bo wydaje mi się, że pani profesor przez ostatnie lata tutaj organizacyjnie goni panią profesor Gromską i myślę, że to też jest może trochę niedoceniane. I chciałam do tego nawiązać, co powiedziałaś, Zofio. I z jednej strony się z tobą zgadzam, że nie chciałabym, żeby kobiety w nauce, a w tym też i mnie, oceniano po pewnych zachowaniach zewnętrznych, pozanaukowych. Natomiast z drugiej strony może na tym właśnie polega problem, że pewna wizja nauki się wytworzyła, w której liczy się tylko to, co jest stricte naukowe, czyli to, co dzisiaj bazuje na publikowaniu, a zapominamy o tym, co było właśnie tym, co najbardziej mnie pociąga w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, czyli cała ta praca zewnętrzna. I może to powinniśmy po prostu odwrotnie prezentować jako całe bogactwo postaci kobiet w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, ale nie tylko, bo Twardowski przecież też był świetnym organizatorem i on też jakby cierpi na tym, że się go postrzega się to jako coś negatywnego, że on zaangażował się w tą część organizacyjną, a zostawił gdzieś pracę naukową, co mi się wydaje osobiście, że jest nieprawdą, bo jest po prostu wyrazem jego filozofii dalsze, tylko po prostu redukujemy dzisiaj postrzeganie tych postaci do samych publikacji. I wydaje mi się, że te przykłady kobiet, które słyszeliśmy i wczoraj, tą opowieść, jedną z tych niesamowitych opowieści już pod koniec dnia i dzisiaj twoja, pokazuje, że właśnie to po prostu jest cała wielka postać, bycie profesorem czy bycie naukowcem i nieredukowalne do samych publikacji i jakby prac naukowych. Po prostu to jest pewien etos, który wychodzi poza te ramy. Jak on nie wychodzi, to moim zdaniem jest problem, a nie odwrotnie. No właśnie, to taka moja myśl. Dziękuję. Wielkie dzięki za tą uwagę. Ja się z tobą absolutnie zgadzam, że jeżeli patrzymy z perspektywy historycznej i chcemy pokazać pewną postać czy pewne zjawisko w jakiś taki sposób kompleksowy, no to nie możemy się opierać, jakby nie możemy przedstawić wtedy tej sylwetki, tej postaci opierając się tylko na publikacjach, bo człowiek nie sprowadza się do swoich publikacji. Gdyby tak było, to bardzo sobie współczuję, jeżeli zostałabym kiedyś sprowadzona do moich publikacji. Natomiast no właśnie zależy jakby czas i miejsce, o może tak, bo moje uwagi odnosiły się raczej do tego, że kiedy jest oceniany dorobek naukowy i sprawy profesjonalne, to mamy większą tendencję do tego, żeby jednak w przypadku kobiet to naginać i wtedy jakoś i tak te rzeczy prywatne, wszystkie kuluarowe nam przenikają do tego, co naukowe. A w przypadku, właśnie ja, to jest ciekawe, nigdy nie odebrałam tutaj, że Twardowski, nie dostrzegłam tego, może być krytykowany za to, że skręcił bardziej w stronę tej działalności, tak się poświęcił i oddał tej działalności organizacyjnej, a trochę poświęcił tą swoją naukową działalność. I raczej widziałam, że on jest z tego powodu doceniany, a to, co mnie uderzyło, kiedy zaczęłam o tych filozofkach ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej trochę więcej czytać, to, że ta działalność organizacyjna, za którą Twardowski jest tak słusznie chwalony, jest możliwa dzięki temu, że miał tyle pomocy. I ta pomoc płynęła w większości właśnie ze strony kobiet.
I tutaj dużo czynników się na to złożyło, że to właśnie kobiety mu pomagały. Myślę, że tutaj nie zaryzykowałabym jakimś twierdzeniem, że dlatego, że były kobietami, to były odesłane do roli pomocnic, bo jeszcze właśnie czynniki społeczne, wtedy różne prawne, tak, jeżeli chodzi o przepisy na uczelniach, na to wpłynęły. Ale po prostu jest tak coś, o czym myślę, trzeba trochę też pamiętać teraz z tej perspektywy dzisiejszej, bo mamy taką szansę, możliwość, żeby na to patrzeć trochę inaczej. Dziękuję Ci bardzo. Jeszcze mi się przypomniała taka myśl, u nas na uniwersytecie ona się powtarza, to było chyba myśl Tischnera, tak mi się wydaje, że on mówił, że filozofia francuska ma filozofię człowieka i to jest bardzo rozbudowane, natomiast my mamy te przykłady właśnie typu postaci, które w Auschwitz oddawały życie i że to mnie bardzo uderzyło wtedy, właśnie co jest ważniejsze. Dziękuję bardzo również Pani Ewelino, dziękuję za miłe słowo, to dla mnie bardzo wzruszające. Wcześniej również tutaj Kejta porównał mnie z Rasiową, co już w ogóle chyba nigdy tego nie zapomnę w życiu swoim, że zostałam porównana do takiej postaci. Pani profesor Pakrzys. Tak, dziękuję za udzielenie głosu. Ja chciałam bardzo podziękować pani Zofii za niezwykle taki, powiedziałabym, wyważony i głęboki obraz Danieli Gromskiej. Ona tak jak gdyby sama się usuwała w cień, natomiast tutaj wydobyła ją pani i pokazała, jaka to była w istocie ciekawa osoba, ile miała w sobie potencjału, który wykorzystywała w taki sposób, w jaki był jej dany. Ale pragnę zauważyć, że ta skromność to takie usuwanie się na drugi plan bez bólu, to jest wyuczone. To jest jedna z tak zwanych cnót kobiecych. Skromność, cnota dziewczęcia. Było takie hasło nawet kolportowane. Więc no, mowa o jakimś takim przejawie zbiorowym tej sytuacji, ale na pewno tutaj to interweniowało, więc nie każda zresztą z reprezentantek szkoły pielęgnowała tę cnotę, bo myślę, że te najwybitniejsze to wiedziały, że trzeba z niej zrezygnować i umiały to okazać. Więc to jest jedna sprawa. Druga rzecz to ta uwaga, którą pani przytoczyła w wykonaniu Witkacego, no to jest dopiero przypadek arogancji artysty dużej klasy, ale też kabotyna niesłychanego zupełnie. Ja jestem jego, nie powiem wielbicielką, ale trochę się zadawałam, że tak powiem, z jego twórczością i wydaje mi się, że on no, nie miarkował słowa. To jest sprawa, którą trzeba mu tu wypomnieć. Natomiast chciałabym nawiązać do wypowiedzi pana profesora Woleńskiego, który no, wskazał na tę rozmaitość tutaj jak gdyby grup narodowościowych, która także się przejawia wśród kobiet. No, może z wyłączeniem Ukrainek. Nie było tutaj Ukrainek, prawda? Natomiast w zasadzie były Polki i kobiety pochodzenia żydowskiego. No właśnie myślę, że tutaj się ujawnia klasowość tej reprezentacji, bo to jednak, to także dotyczy mężczyzn, ale to jednak byli ludzie wywodzący się z pewnej sfery. To nie byli ludzie z dołów społecznych w żadnym razie. Więc cenzus ekonomiczny niewątpliwie tutaj miał znaczenie. Na pewno dałoby się znaleźć przypadki, no, które nie potwierdzałyby tej jak gdyby reguły. Ja myślę, że
profesor Kotarbińska była reprezentantką, no tak może klasy poniżej średniej. Pewno także inne, ale jednak dominacja w przypadku kobiet jest wyraźna, jeśli chodzi właśnie o no, klasy wyższe, ziemiańskie. I trzeba to mieć także na uwadze. Myślę, że ten cenzus ekonomiczny także obecny był wśród kobiet pochodzenia żydowskiego. Więc jest tutaj cały szereg czynników, które się splatały, ale osobowość mistrza i jak gdyby dziedziczenie tych cech, przejmowanie tych cech przez jego uczniów, którzy byli kolejnymi mistrzami, no ona chyba była najważniejszym czynnikiem, który się mnożył po prostu i który tak procentował wśród tych młodych ludzi, danych Twardowskiemu i jego uczniom pod skrzydła. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest Milena Rudnicka, która była Ukrainką i którą Stepan Iwanek zalicza tutaj do ukraińskich przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. To jednak jest. Jest jedna osoba, przy czym tam nie ma pewności, kto był promotorem. Domniemanie jest takie, że Twardowski lub Witwicki, no w każdym razie na pewno praca jej powstała w kręgu. Ona potem była bardzo znaną działaczką i feministką, właściwie taką pierwszą główną feministką ukraińską, więc ciekawa bardzo postać. I będzie Jest też o co niej, badać. tak, będzie o niej film w ramach naszej serii 16 filmów o przedstawicielkach Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, właśnie nakręcony przez Stepana Iwanyka, także wkrótce już premiery kolejnych odcinków. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś uwagi, komentarze? Bardzo proszę. Dziękuję. Ja bardzo krótką mam taką, być może to jest nieporozumienie. Po prostu zrozumiałem z referatu, że wspominała Pani, że doktorat Gromski z 1916 roku był pierwszą historią logiki polskiej. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to mam wrażenie, że nie jest to dokładna informacja, no bo jednak jest praca Henryka Struwego, która jest chyba dużo ważniejszą pracą i zasługuje na miano pierwszej historii, a na pewno wcześniejszej niż ten doktorat Gromski. Dlatego taka uwaga mała na marginesie. Tutaj jest to moje przeoczenie podkreślenia tego, że po prostu była pierwszą kobietą, która zajmowała się historią logiki polskiej i też myślę, że to należy podkreślić, że no właśnie Henryk Struwe czy Władysław Biegański, on również dużo o historii logiki w ogóle, nie tylko polskiej pisał, ale to były postaci, które były w kontrze do Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, a Gromska, i to też podkreślali jej recenzenci, że właśnie o tej historii logiki takiej w ogóle formalnej, tej takiej logiki, jak oni ją pojmowali, że poświęciła temu trochę miejsca w swojej pracy. Więc, ale tutaj tak, chodziło mi o to, ale tak zdaję sobie sprawę, że wcześniej były prace o historii logiki w Polsce, więc oczywiście trzeba tutaj to przyznać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan profesor Kokowski. Dziękuję bardzo. No ja jestem pod wrażeniem pani referatu, no i w ogóle tej dyskusji, która się tu toczy, a występuję jako reprezentant tej drugiej strony, tych mężczyzn straszliwych, którzy dokonali takich barbarzyństw i tak dalej, i tak dalej. To niewątpliwie, no, żeby nie było wątpliwości, ja jestem za pewnym równouprawnieniem, żeby ludzie wszyscy zajmowali się tym, czym chcą się zajmować, i cenię kobiety, i tutaj to są sprawy oczywiste. Słucham po prostu, bo tak z perspektyw różnych referatów, które tutaj były, czasem słyszę taki krzyk wielki protestu takich, albo też takich wyważonych wypowiedzi, spokojnych, które na przykład w pani referacie były tu widoczne.
Ja jestem pełen szacunku dla tej problematyki. Zaznaczam, problematyką kobiet w ogóle się nie zajmowałem, ale ja się temu przyglądnę troszeczkę bliżej z perspektywy historii nauki, bo widzę, że jest problem. Jest duży problem takiej poczucia krzywdy kobiet i tak dalej. Ja się temu przyglądnę w ramach Komisji Historii Nauki PAU. Próbujemy, znaczy ja nie mówię za komisję, ale w tym środowisku zdobędę większą wiedzę na ten temat. Bo powiem tak, w moim Instytucie Historii Nauki PAN my nie mamy problemów z tym, by źle traktować kobiety. W ogóle tego problemu nie ma. Nie ma problemu płci. Problem po prostu rozwijania jakiejś tam problematyki badawczej. Więc aktualnie, ale być może są różne środowiska, w których na przykład duch Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w tym momencie w naszym instytucie byłby, że tak powiem, kontynuowany. I tutaj ja nie dostrzegam żadnych problemów tego rodzaju. Ale to taka uwaga, dygresja. Natomiast mam pytanie do pani, bo pani sformułowała tu bardzo poważną tezę o roli kobiet w organizowaniu działalności Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. I powiedziała pani bardzo precyzyjną sformułowała tezę, że to Twardowskiemu pomagały przede wszystkim kobiety. Czy to jest, że tak powiem, teza pewna, czy przypuszczenie? Czy przecież w środowisku było jednak chyba więcej mężczyzn niż kobiet w całej szkole warszawskiej, więc z perspektywy czysto matematycznych, że tak powiem, prawdopodobieństwo tego, że jednak mężczyźni również pomagali profesorowi Twardowskiemu w rozwijaniu tej szkoły, mówię w sensie organizacyjnym, że jednak też odegrali jakąś rolę. Prosiłbym o rozwinięcie tego wątku, bo ja oczywiście szanuję oczywiście bardzo dziękuję. Pracę kobiet, niezwykle cenię w ogóle. A w ogóle pamiętajmy jeszcze o jednym drobiazgu, bo tego nie słychać było w żadnych wykładach. A sprawa jest banalna. Nie samą nauką człowiek żyje. I życie ludzkie, jak pani sama sformułowała, nie chciałaby pani być oceniana z perspektywy publikacji, bo jest pani znacznie bogatszą osobą niż pani publikacji. Ale oprócz działalności naukowej, dajmy na to i filozoficznej, my po prostu mamy wiele różnych sfer. I uwaga, rola kobiety jest wielka. Prawdę mówiąc, znaczy to jest moja teza, bez kobiet nie istnieje ten świat. I to mówię w sensie nie tylko biologicznym, tylko w sensie emocjonalnym. Kobiety są fundamentem dobrej rodziny. I dlatego akcentowanie kariery naukowej nie musi być, że tak powiem, aż tak, znaczy może inaczej, są różne formy działalności człowieka w różnych tam sferach i tak dalej, i tak dalej. Nauka jest tylko jedną z tych części i nie deprecjonujmy, nie zapominajmy o roli rodziny i tak dalej, i tak dalej. To nie jest prawda, że kobieta jest tylko do małżeństwa i tak dalej. To jest teza absurdalna, którą właśnie tak formułowano. Tylko nie zapominajmy, że jednak rodzina też jest ważną częścią w życiu człowieka. A bez kobiet to w ogóle nie funkcjonuje. Dobrze, ale prosiłbym właśnie o tą kwestię wyjaśnienia tej tezy. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja tylko bym chciała powiedzieć, że ja nie bronię nikomu i chcę, żeby nikomu nikt nie bronił realizowania się w jakichkolwiek sferach, żeby Pan mógł się realizować w sferze rodzinnej. Bardzo tego Panu życzę. Mam nadzieję, że się to udaje. I myślę, że po prostu wszyscy powinniśmy móc mieć wybór, w jakiej sferze chcemy się realizować i o to właśnie też chodzi, jeśli mówimy o tych kobietach w filozofii. Natomiast tak, wiem, zdaję sobie sprawę z mojej tezy i podtrzymuję moją tezę i podtrzymuję ją dlatego, że asystentkami przy seminarium u Twardowskiego były kobiety. Była to Dąbska, była to Gromska i była to Słoniewska. Jeśli chodzi o redakcję Ruchu i Przeglądu,
tam również większą pracę wykonywały kobiety. To one wykonywały prace redakcyjne. Jeśli przyjrzymy dzienniki Twardowskiego, to jeżeli on wspomina o kimś, kto po nocach siedział i pomagał mu składać numer, albo żeby on mógł wrócić do domu, do rodziny i zjeść kolację, a ktoś jeszcze zostawał i paliło się światło w pracowni, to była to najczęściej Dąbska, ewentualnie Gromska, jeszcze przed ślubem. Więc i jeśli jeszcze spojrzymy na inną rzecz, którą już tutaj, ja o tym, bo dzisiaj mówiłam o czymś innym, ale pewnego czasu zrobiłam takie, na przestrzeni lat przejrzałam numery ruchu filozoficznego, który słynął z tego, że publikowano w nim również informacje o różnego typu zjazdach, spotkaniach dotyczących filozofii, o życiu filozoficznym ogółem informował ruch filozoficzny i tam wyniknęło, że to kobiety w większości na przykład jeździły głosić odczyty gdzieś do jakichś mniejszych miejscowości albo w jakichś takich kołach jakichś zainteresowań różnych, na przykład wyjeżdżały głosić. To były dziewczęta, które na przykład uczęszczały po prostu na seminarium do Twardowskiego i one jechały i miały gdzieś tam jakiś odczyt na przykład o Kancie. Więc są taką działalność całą ogółem promocyjną, organizacyjną były zaangażowane kobiety. Myślę, że tak jak już wspomniałam, ciężko jest ocenić, z czego tylko i wyłącznie to wynikało. Nie da się podać jednej przyczyny, ale z pewnością fakt, że Ajdukiewicz, tak, Łukasiewicz, Witwicki w tym czasie mieli swoich studentów, seminarzystów, ponieważ byli zatrudnieni na uczelniach, a te kobiety nie były na tych uczelniach zatrudnione, bo tak jak wspominałam, do pewnego czasu w ogóle nie było to możliwe. A i później o tą asystenturę Gromskiej, tak, którą nawet tutaj wstawiłam, no, Twardowski musiał wystąpić do ministerstwa w Wiedniu, żeby w ogóle jakby wydano mu zgodę na to, żeby on mógł ją jako asystentkę zatrudnić, jako asystentkę, nie jako profesora, tak? A te kobiety jednak chciały, no umówmy się, w jakiś sposób zostać w kontakcie też z tym środowiskiem, żeby jeżeli coś się w przyszłości zmieni, no to żeby przecież nie liczyły na to, że ktoś sobie wtedy o nich przypomni. One gdzieś tam musiały coś robić. No i właśnie wtedy oddawały się takim pracom, które nie wymagały gdzieś jakiejś zgody czy jakiejś formalności i były to właśnie te prace organizacyjne, moim zdaniem tak. Dobrze, bardzo dziękuję. Ja tylko jeszcze powiem jedną, dodam jedną informację. A propos tego, że praca organizacyjna nie jest ceniona w aktualnych czasach. To prawda. To jest ogromne zubożenie w ogóle w ocenie pracownika. Bez pracy organizacyjnej nie ma prowadzenia działalności naukowej. To jest w ogóle ta punktoza jest szaleństwem. I w tej punktozie po prostu trudno ocenić zorganizowanie konferencji i tak dalej. Podczas gdy bez konferencji, bez czasopism nie istnieje rozwój dyskursu naukowego. Ale to jest na inny temat, zupełnie dyskusję. Natomiast jeszcze jeśli mogę, a propos, doprecyzujmy jeden szczegół. Czy najbardziej zainspirowany jestem kwestią tych referatów w małych miejscowościach wygłaszanych głównie przez kobiety. Tam faktycznie mężczyzn też nie było, bo nie, oni to pracowali nie tak, na że nie było uniwersytetach. ich w ogóle, nie, no pojawiali się, tak? To nie tak, że kobiety wszystko robiły i w ogóle były tylko kobiety. Nie, oczywiście, że się pojawiali mężczyźni i ogólnie... A statystyka, przepraszam, a statystyka. Nie mam przeprowadzonej, przepraszam bardzo, żadnej statystyki, ale po prostu sam fakt wtedy, że te kobiety się w tej przestrzeni publicznej pojawiały, tak, związanej z nauką, jest dla mnie po prostu wart do odnotowania i dużo mówiący. Ale niestety nie mam żadnych statystyk. No to może na przyszłość, tak, to jest na pewno do zrobienia, no to dużo byłoby to pracy, ale ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, no bo ponieważ ja przez pewien czas uczestniczyłam w takim projekcie działaczy oświatowych, przygotowywałam biogramy takich raczej postaci zapomnianych zupełnie, które się nie pojawiają nigdzie w jakichś publikacjach.
I bardzo dużo korzystałam z archiwum PAN i PAU i zresztą samo przynależenie właśnie do Akademii Umiejętności i samo w ogóle znaczenie Akademii Umiejętności, jakby od czasu, kiedy wzięłam udział w tym projekcie, uważam, że rola tutaj Akademii Umiejętności jest po prostu nieoceniana, jeżeli chodzi o historię polskiej nauki, ale też świadectwa różnych projektów, odczytów właśnie w ramach Akademii Umiejętności i Akademii Nauk prowadzonych też nam pokazują na ogromną działalność i zaangażowanie kobiet tam w tym. No, teraz już sobie nie przypomnę, ale to były nawet takie w ramach takich kół rolniczych różnego rodzaju odczyty i one nie dotyczyły tylko i wyłącznie filozofii oczywiście, ale również pedagogiki, sztuki i tam również były w to bardzo szeroko zaangażowane kobiety, czy chociażby samo organizowanie jakiegoś rodzaju kursów, tak, w co właśnie Akademia Umiejętności była bardzo mocno w swojej historii zaangażowana. W takie jakieś w ogóle szerzenie edukacji, no to zatrudnienie, ilość zatrudnionych kobiet w Akademii Umiejętności w pewnym momencie, no to były po prostu ogromne, jeżeli spojrzymy na statystyki, liczby. W tamtym czasie w Europie tyle kobiet, jeżeli chodzi o edukację, i to jeszcze takie progresywne różnego rodzaju projekty. Od razu mi przychodzi do głowy Aniela Szycówna, wszystkie jej pedagogiczne poglądy. No myślę, że naprawdę mamy się tutaj czym chwalić. Dziękuję bardzo. Skoro tutaj pan profesor Kokowski tak lubi statystyki, a zarazem każe nam pamiętać tutaj o roli kobiet w rodzinach, to ja tylko wspomnę o pewnej statystyce, z którą się ostatnio zetknęłam. Otóż statystycznie mężczyzna, który ma żonę, żyje dłużej niż mężczyzna bez żony, natomiast kobieta z mężem żyje krócej niż kobieta, która nie ma męża. W związku z tym kobiety muszą być świadome, ile ryzykują. Drodzy Państwo, tak, jeszcze może tylko wspomnę, no pamiętajmy, że spośród kobiet ze szkoły warszawskiej, tak jak przytaczałam te statystyki, mniej więcej 1/3 to były panny, więc wcale nie trzeba było mieć męża. To już był ten model, prawda? Kobiety, która jest samodzielna, no Domska chociażby jest takim przykładem, a spośród tych, które były mężatkami, tylko połowa miała dzieci, czyli miała rodzinę no w pełnym sensie, czyli decydowała się na to. I tutaj było kilka już takich dzisiaj przykładów omówionych tych na przykład Rasiowa, prawda? Ona była taką kobietą, która to łączyła. Również Panenkowa miała, bo też chyba Rysiu nie wspomniałeś o tym, a Panenkowa miała córkę. Również Zofia Pasławska-Drexler. Ale z tego co wiem, to Panenkowa też napisała jakąś powieść właśnie taką właśnie psychologiczną. Ona chyba mogła i tam nic nie chcę, bo nie czytałam tej powieści, ale tak, ale to o swoje, tak, ona o biografii swojego małżeństwa, to byłoby bardzo ciekawe, jak ona to, tak, dylematów właśnie, tak, więc to bardzo ciekawe, że takie coś zdecydowała się napisać. Dobrze, bardzo proszę pani profesor Pakrzyc i później pani Ewelina. Jeszcze prosimy o mikrofon. Musi pani tak włączyć niestety mikrofon. O. Chciałam naturalnie wesprzeć tutaj tezy ostatniej naszej referentki, chociaż zdaję sobie sprawę, że jesteśmy wszyscy na bardzo różnych etapach świadomości, jeśli chodzi o relacje płci i związanymi z tym no, różnych konfliktów, rewindykacji. Pod parasolem feminizmu one są rozpoznawane. Ale w światowych badaniach dotyczących pozycji kobiet w nauce, w których uczestniczę od wielu lat, rozpoznana została, oczywiście chodzi o kulturę zachodnią, rozpoznana została przed wielu już laty taka figura, która się nazywa Invisible Assistant. Otóż uważam, że to, z czym mamy do czynienia w szkole lwowsko-warszawskiej, to jest zmiana statusu tej
niewidocznej pomocnicy na visible assistant, czyli na widoczną asystentkę, plus oczywiście otworzenie się możliwości awansu wyższego. To jest coś, co w tej szkole się, że tak powiem, dokonało. To tyle. Dziękuję. Dobrze, bardzo proszę. Pani Ewelina. Tak, ja chciałam nawiązać do tego, co pani profesor przed chwilą Brożek powiedziała, statystyki, bo powiedziała, nawiązując do wypowiedzi Zofii, żeby nie mówić o kobietach w pewnych perspektywach, bo podała pani statystyki dotyczące kobiet, ile było panien, ile było zamężnych, ile miało dzieci. Czy jest w stanie pani podać to po stronie panów i powiedzieć, ilu z męskich członków, bo właśnie to jest dokładnie to, o czym mówiła Zofia, tak? Wiemy, ile kobiet było pannami, ile miało dzieci, a czy wiemy, albo mówimy o tym, ile panów miało rodziny, dzieci, jak to wyglądało? Dziękuję. No, oczywiście nie mam tych statystyk, ale próbuję sobie przypomnieć, czy był w ogóle jakiś kawaler. Tak, tak, żonaci, dzieciaci i tak dalej, tak. Łukasiewicz chyba to bardzo późno. Tak, no Łukasiewicz, no ale to dlatego, że on przeżył nieszczęśliwą miłość młodości i potem długo miał złamane serce i je leczył, bo odrzuciła go księżniczka. Ale to z względów, tak. A Sobociński? Może Sobociński. Miał żonę. Właśnie ona robiła rzeczy bardziej związane z komputerami i on był właśnie naukowcem ale właśnie poszedł z żoną i myślę, że to była taka kobieta bardzo, takie powieści, że była bardzo piękna i się sobie No ale nie mamy takiego konkretnego tutaj wypowiedzi. Tak niestety nie mam, ale to bardzo łatwo będzie na podstawie danych z naszej encyklopedii, bardzo łatwo będzie to ustalić, więc robimy taką statystykę. W ogóle, bo jest, nie wiem, czy jest pani Aleksandra, pani Aleksandra Gomułczak będzie robić rozmaite właśnie statystyki, wykresy, to pani Aleksandra, proszę sobie to dopisać do zadań związanych z encyklopedią, żeby zrobić też właśnie wykres tutaj takich danych również tego typu, bo to ciekawe zestawienie. No bo ja myślę, że w ogóle tutaj pan profesor Woleński wspomniał o tym, że osoby, z którymi rozmawiał, w ogóle nie wspominały o tej kwestii płci czy kwestii narodowości. Ja myślę, że te rzeczy jeszcze 50 lat temu w ogóle nie były przedmiotem takich dyskusji jak teraz. To jest stosunkowo niedawna, no nie wiem, nie chciałabym powiedzieć moda, bo to może źle brzmi, no perspektywa, która ostatnio myślę, że całkiem słusznie jest uwzględniana coraz bardziej w badaniach nad historią nauki i może stąd się to bierze, że było może jeszcze też za wcześnie, za mały był dystans, żeby to zobaczyć. Ja się zastanawiałam najbardziej właśnie nad Ossowską, która była przecież taką uważną obserwatorką, że ona tej liczby kobiet w swoim otoczeniu no nigdy nie odnotowała, no w każdym razie nie spotkałam się z tym, no bo że nie zrobiła tego Domska czy Kotarbińska, które były bardzo skupione jednak na pracy naukowej i te kwestie socjologiczne nie interesowały ich, więc to było coś dla mnie naturalnego. Natomiast u Ossowskiej była to dla mnie zawsze zagadka, że tak właśnie jest. Bardzo proszę, pan profesor Domański. Domyślam się, że teraz to ja sobie nagrabię strasznie, ale chcę powiedzieć tak. Pytanie brzmi o to, skąd tyle kobiet w szkole lwowsko-warszawskiej. Ja tego nie słyszałem, bo może to było powiedziane, ale profesor Twardowski miał 3 córki i to wystarczyło, żeby poznał siłę kobiet, moim zdaniem. A to jeszcze więcej, on był zakochany w młodości w takich niesamowitych kobietach, że myślę, że to też miało pewne znaczenie. Bardzo inteligentnych, bardzo cenił od wczesnej młodości inteligencję kobiecą. Oczywiście. A to wiemy, Marto, dziękujemy ci bardzo, bo cieszę się, że też do nas dołączyłaś dr Marta Schneider, o której wspominałam, o jej badaniach nad Janiną Hosiasson i napisałaś tutaj, że w komentarzach osobistych ona pisała, tak, o pewnej, cześć, witamy cię, o antyfeminizmie Ajdukiewicza i Kotarbińskiego. Zwłaszcza te uwagi o Kotarbińskim mnie zaskoczyły, ponieważ o ile o Ajdukiewicza spokojnie mogłabym tak podejrzewać o różne takie uwagi, on był zresztą takim żartobliwym
żartownisiem też, umówmy się, i on po prostu mógł sobie pozwalać. Ossowska też miała żal do niego, że on źle traktował żonę, znaczy, że on no właśnie w jakiś sposób nie wspierał kariery Marii Twardowskiej z domu, tak? I że ona właściwie zrezygnowała z tej kariery, chociaż była znakomita, jeżeli chodzi o specjalizację jej, czyli filologię klasyczną. Natomiast Kotarbiński to było dla mnie zaskoczenie, bo wydawało mi się, że on pod tym względem był nawet co najmniej taki jak Twardowski, a tymczasem no, pewnie na jakieś uwagi sobie pozwalał, które Ossowską drażniły. Znaczy ja jeszcze tak tylko po pierwsze odnośnie tego Twardowskiego i córek, to ja nie lubię tego łączyć, ponieważ na samym początku, co nawet Panenkowa wspomina, Twardowski był bardzo sceptycznie nastawiony. I to dopiero ciężka praca tych studentek go przekonała, że jednak warto jest im dać szansę. Jakby myślę, że Twardowski na tyle oddzielał sprawy prywatne od spraw zawodowych, że nigdy sam fakt, że jego akurat 3 córki tak się udały, że były takie mądre i pracowite, żeby pozwolił sobie to przełożyć na taki ogólny pogląd, że będzie pozytywnie nastawiony do każdej kobiety, która przyjdzie na seminarium i będzie chciała się kształcić. A druga kwestia, jeżeli chodzi o Kotarbińskiego, no to oczywiście jest to rektor pierwszy mojej uczelni, więc może nie powinnam, ale ja przyznam szczerze, że mnie te uwagi Ossowskiej nie zdziwiły, jeżeli chodzi o Kotarbińskiego, ponieważ uważam, że sam jego w ogóle związek z Kotarbińską, tak, z Diną Steinberg, jest dość, jeżeli z takiej współczesnej perspektywy spojrzymy, kontrowersyjny pod pewnymi względami. Nie tylko różnica wieku, ale też właśnie ta różnica sił i to właśnie jak ona się poświęciła dla niego później po ślubie. A nie słyszę. Boję się, że my tracimy tutaj mikrofon, bo mi się już zaczął wyłączać, ale spróbuję jeszcze tak. Nie, to nie zasięg, tylko po prostu bateria. To jeszcze tylko, jeśli mogę, bardzo przepraszam pani profesor, ale ja chcę powiedzieć, że no, w jaki sposób się łamie stereotypy na różne tematy, mając kontakt z kimś, kto reprezentuje coś, jakąś populację, w stosunku do której możemy czuć jakiś opór, że tak powiem, tak? Czyli ja bym jednak się nie zgodził z tą tezą, że nie możemy łączyć tego, że środowisko rodzinne w taki sposób wyglądało, z tym, jaki był stosunek Twardowskiego do studentek, bo to jest dla mnie naturalne, że on po prostu posiadał wiedzę, której być może inne osoby, a zacytuję tylko tutaj na przykład, to są te czasy, gdzie Helena Deutsch wspomina, że jak zdawała medycynę, jakiś tam egzamin z medycyny z Wiednia, to był profesor, który siedział do niej bokiem i mówił do niej per pan. Tak? Skądś to się wzięło, że taki był, czyli nie chciał się patrzeć na nią, że ma przed sobą kobietę i w ogóle tego nie percypował, więc to i mówimy o tych czasach i to jest, i o tym trzeba pamiętać. Kiedy my się pozbywamy uprzedzeń, kiedy rzeczywiście poznamy osoby, do których te uprzedzenia możemy mieć. To tyle, dziękuję, przepraszam, że tak się tutaj włączyłem. Jeszcze jeżeli chodzi o Twardowskiego, w ogóle czy jestem teraz słyszalna, bo już nam wysiadł, ale tutaj do kamery można mówić, także jeżeli wysiadł tutaj. Więc tak, jeżeli chodzi o Twardowskiego i córki, na pewno on rozpoznał w nich umiejętności intelektualne, na pewno je trenował i one były no, znakomite tutaj pod każdym względem i był z nich też bardzo dumny. Na pewno też tutaj Zosiu wspomniałaś, że on był surowy wobec kobiet, ale przecież on był surowy wobec wszystkich. On był w ogóle bardzo surowym nauczycielem, także tutaj ten trening. Ale jedno mi się przypomniało w związku z tym, że miał te 3 córki. Otóż on napisał w jednej ze swoich autobiografii mniej więcej coś takiego, że tam mam swoją kochaną żonę, z którą mam 3 córki. Mam też bardzo wielu uzdolnionych uczniów. Tak dodawał później. I chyba trochę zazdrościł Ingardenowi, że Ingarden miał 3 synów jednak. Dobrze, i bardzo proszę, zaraz pani profesor Dudak, jeszcze tutaj profesor Magdalena. Ja tutaj sobie pozwolę, chociaż przepraszam panie, jeżeli się narażę,
Otóż ja chciałem powiedzieć trochę o metodologii badań tych kobiet. Otóż wydaje mi się, że tą metodologię taką feministyczną, gdzie się dzisiejsze kategorie stosuje do odczytania tych relacji, zwłaszcza tych relacji płciowych, należałoby jakoś może uzupełnić takimi badaniami, gdzie trzeba by było jakoś zrozumieć, jak te kobiety same o sobie myślały i o relacjach damsko-męskich właśnie wtedy, gdy one żyły. Bo żebyśmy nie uzyskali takiego trochę zniekształcenia, że patrzymy poprzez współczesne kategorie i można powiedzieć, no to jest jakieś takie ahistoryczne, no, nadinterpretujemy to, jak rzeczywiście tam między nimi się, że tak powiem, te relacje rzeczywiście wydarzały. Bo tak sobie myślę, że to, co my dzisiaj na przykład odczytujemy, że te panie takie do takich robót różnych były przeznaczane, które my dzisiaj uważamy, że one są takie troszkę podrzędne i mężczyźni no to tak posyłają kogoś. Ale być może to wtedy było odczytywane również przez te panie jako coś takiego, że one się lepiej do tego nadają, że to są po prostu te, ktoś tam mówił, te cechy kobiece, te cnoty kobiece. Czyli one nie traktowały tego jako podrzędnej jakiejś pracy, tylko taką pracę, którą one mogą zrobić lepiej niż mężczyźni. Bardzo proszę pani profesor Dudek. Myślę, że musimy powolutku zmierzać do końca, ale jeszcze bardzo proszę pani. Pani profesor, po pierwsze jestem pod ogromnym wrażeniem, bo fantastyczny temat i bardzo ciekawe wystąpienia. Daje mi to też wiele do myślenia. Natomiast jeżeli chodzi o Ossowską, to ja tego nie powiedziałam wczoraj, bo za dużo materiału na ten temat nie mam. Ale Ossowska owszem w analizach pokazuje sytuację kobiet, ale prywatnie nie miała za wielkiego szacunku do kobiet, które były naukowczyniami i które decydowały się na macierzyństwo. Ona z nimi zrywała przyjaźnie. I to napisała między innymi Ewa Neyman. Tak, one dla niej były dosłownie stracone. I na przykład dla mnie jest ciekawą bardzo rzeczą, przecież ona się głęboko przyjaźniła z Lazari Pawłowską i chciała ją ściągnąć do Warszawy. Lazari Pawłowska nie chciała. Więc być może też i chodziło o tego typu rzeczy. Ona była bardzo wymagająca. I tutaj też padło parę razy o tej skromności, prawda, uwagi. Więc Ossowska była bardzo delikatna, bardzo wrażliwa, była w pewnym sensie nieśmiała, natomiast na pewno miała bardzo wysokie, uzasadnione mniemanie o sobie. Miała ogromne poczucie własnej wartości. I tutaj w jednym z referatów padło, że Ossowska wszystkich krytykowała. Tak, ona nawet największych krytykowała i poprawiała. Więc tutaj, jeżeli chodzi właśnie o ona kobiet nie broniła, szczególnie tych, które decydowały się na rodzinę. One na nie były stracone. Jest taki fragment listu, jak pisze do Ossowskiego. Nawet swoich sióstr czy tam kuzynek, spędzam z rodziną święta, czyli jestem samotna. I tyle na ten temat, moje panie. Nie była ideałem, a sama pisała o odbrązawianiu. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. No cóż, drodzy Państwo, przyjdzie mi bardzo serdecznie wszystkim podziękować za to cudowne spotkanie. Jeszcze raz dziękuję Polskiej Akademii Umiejętności za współorganizację tego wydarzenia. Cieszę się, że tak jak pan profesor Kokowski wspomniał, chyba pierwszy raz taki temat trafił się właśnie kobiet w działalności Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności. Myślę, że ta grupa kobiet ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej jest czymś niebywałym, o czym powinien się dowiedzieć cały świat, nie tylko polska nauka, nie tylko polscy historycy nauki, ale wszyscy w świecie powinni się dowiedzieć, że mieliśmy właśnie taką grupę. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie wystąpienia, za bardzo fascynujące dyskusje, za ucztę intelektualną, za wszystkie wzruszenia, które były naszym udziałem. Już teraz zapraszam na kolejne wydarzenia. Co prawda w najbliższych miesiącach chcę troszkę odpocząć od organizacji konferencji, ponieważ było ich ostatnio bardzo dużo.
ale na pewno będziemy mieć we wrześniu bardzo dużą konferencję, wspólnie organizujemy właśnie podobnie z Komisją Historii Nauki oraz z Uniwersytetem Bydgoszczy, z Wydziałem Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Będzie to konferencja 130 lat Szkoły Polsko-Warszawskiej, ponieważ właśnie mija 130 lat, odkąd Twardowski przyjechał z Wiednia do Lwowa. I będzie to duża międzynarodowa konferencja we wrześniu. W międzyczasie na pewno jakieś mniejsze wydarzenia, może uda się jakieś warsztaty studenckie, także tutaj młode pokolenie zapraszam na jakieś seminaria studencko-doktoranckie, których teraz się nie udało zrobić takich stricte, bo już za dużo po prostu było innych spraw, ale mam nadzieję, że może pod koniec roku akademickiego coś takiego uda się zrobić. I bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Aha, jeszcze może nawiążę do tego, co powiedział również pan profesor Woleński, co też się przewijało, że mamy tę rocznicę śmierci Kazimierza Twardowskiego, właśnie obchodzoną 11 lutego. I że uczniowie Twardowskiego postanowili, że to będzie dla nich ważny dzień, że to będzie coś, co będą obchodzić. No, wojna sprawiła, że ta tradycja bardzo szybko została przerwana, bo właściwie tylko jedno spotkanie odbyło się w takiej pełnej formie. Już po II wojnie światowej z powodów historycznych i tych rozmaitych uwarunkowań, tego rozproszenia przede wszystkim, no bo naturalnym miejscem spotkania był Lwów. Później to się wszystko rozproszyło, bo Lwowa już nie było jako ośrodka filozoficznego szkoły Twardowskiego. Ale co jest właśnie taką nutką optymistyczną, no to, że my się spotykamy. Odkąd działa Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Polsko-Warszawskiej, co roku organizowane jest jakieś wydarzenie w tym terminie. I powinnam wspomnieć jeszcze, że jeszcze dłuższą tradycję, o wiele dłuższą tradycję mają spotkania lwowskie, które organizują koledzy z Uniwersytetu Politechnika Lwowska i ostatnio również z Towarzystwa imienia Kazimierza Twardowskiego w Lwowie. Oni już ponad 30 lat spotykają się właśnie w okolicy rocznicy śmierci Kazimierza Twardowskiego. Taki okrągły stół odbył się również w tym roku, dokładnie w rocznicę śmierci, czyli przedwczoraj 11 lutego. Także myślę, że za rok również na pewno spotkamy się o tej porze roku w ramach wydarzenia, o którym będziemy myśleć. Jeżeli Państwo mają jakiś szczególny pomysł, może po prostu kolejny odcinek badań nad kobietami w Szkole Polsko-Warszawskiej zrobimy, ponieważ jak widać jest to temat jeszcze ogromny i niewyczerpany i może będzie okazja do przedstawienia nowych badań. Że bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Były to piękne 2 dni dla mnie i mam nadzieję, że również Państwo skorzystali z tych Waszych obrad. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Brawa dla organizatorów. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia.